Siemaneczko widzowie, witam serdecznie. Czekamy na konferencję Diablo 4. Siemaneczko. Trzeba odpalić muzę, nie? Trzeba odpalić muzę. Od everyone. Konferencja Diablo 4. Diablo 4. Essa. Send now. Kurwa, plugin do muzyki mi nie działa, wiecie, ostatnio. O, chłopie, jak ja nie lubię wziąć prysznica i usiąść do streamu od razu. Zawsze taki trochę jakby nieodtajony jeszcze w pełni, wiecie. Siema Zajw, siema Bales. Widzowie, jak kurwa nastawienia do... Ja na szczęście trochę wódki sobie przygotowałem. Żebym nie musiał tego na sucho przełknąć. Siema Dragosan, cześć Balec, cześć Pituk, cześć Wowełk, cześć Eryk, siemanko, siemanko, witam, witam, witam! Widzowie, cześć Wilender. Widzowie, jak nastawienia do konfy Diablo 4? Pokaż, Diablo, w ogóle wejdę tak, Blizzard, Diablo 4. Zaraz zobaczymy. Pre-purchase. Ale gdzie mogę wejść w jakiś takiego newsfeeda? Stay connected. About carriers. Contact us. Diablo. Kurwa, nie widzę, wiecie? Gdzie twój sub? Co się stało z subem, Zajf? Przecież masz. Cześć Wilender, cześć Patryk. Siema, siema, witam. Siam, wiciu. Ej, nie ma już tak jakby takiego starego forum Blizzarda, gdzie wchodzisz w takiego newsfeeda każdego tytułu? Upcoming. Świat omówienie. Ekwipunek, fora. Technical support, top. Nie, to jest forum. Ej, nie ma już takiego jakby newsfeeda? Siema Willy Wonka, siema Wrona. Jaka konferencja? Za godzinę się konferencja Diablo 4 zaczyna jakaś. Ma być dodatkowa prezentacja. To wpiszmy tak, Diablo for Twitter. Może coś będzie więcej, kurwa. Siema Tejkobara. A hell breaks loose. Kurwa, jest livestream. Developer livestream. Endgame details, changes since beta and more. Na Twitch Diablo. Featuring Riker. O kurwa, to już wiemy dlaczego Riker takie bzdury pierdolił. Idzie. Mówię, Asmongold tam bekę kręci z tego. Znajdę jeszcze raz tutaj, na osiedlu, to masz taki przejebany, Dobra, że nie czekamy, wiem co. kurwa widzowie. 2 miesiące temu Blizzard zrobił taki stream, gdzie siedzieli jak w telezakupach Mango. I pokazywali jakie są zajebiste rzeczy zapowiedzą kolejną betę. Zobaczymy co zapowiedzą, kurwa. Zobaczymy. Siema Emir, siemanko. Więcej klimaciku, cześć gruby guru. Co myślicie, że powiedzą? Ale w ogóle beka, kurwa, wy już na Discorda wstawialiście, wy dobrzy jesteście. Tam już jeden streamer, który mówił, żeby nie słuchać ludzi, którzy krytykują Diablo, wstawił film, w którym mówi, że Blizzard słucha graczy. Więc kurwa finalnie wychodzi na to, że może kurwa dobrze, że ktoś ten tytuł krytykuje i niech nie klepie po pleckach, bo widocznie finalnie Blizzard gdzieś posłuchał. Ja tych changesów jeszcze nie widziałem, ale kurwa dla mnie beka trochę. Że pierwsze ludzie mówią, że nie, że w ogóle po chuj tu się wypowiadać na ten temat tak negatywnie, że po co to krytykować,
A potem te osoby pierwszy wstawiają film Blizzard słucha graczy, kurwa. No nie słucha graczy, tylko słucha, kurwa, krytyków, bo zwykli gracze to mówią, że jest zajebiście, nie? No pewnie Pituk, że tak, kurwa, będzie. Ale wąsy sobie dzisiaj dziwnie zawinąłem, tak jakby do dołu trochę. Mam nowy sposób zawijania wąsa. Jak je zawinę, to potem grzebieniem je tak poszerzam, tu widzicie? Rozdzielam te włoski. Damage control, no. Damage control, kurwa. Blizzard akurat dużo wie na temat damage controla, bo już nieraz go musieli, kurwa, robić, nie? Hell yeah! Ale jestem, kurwa, ciekawy, co będzie, nie? Jezu. No, Blizzard to specjaliści w tym temacie, to prawda. Diablo 3 aż odpaliłeś dzisiaj? O kurwa. A myślę, że będzie polityczna ucieczka od faktów, które ludzie z mózgiem bolą, a wiadomo, że i tak będą tłuc. Tak, kurwa, pewnie, że tak będzie. To jak ja ją stawiać, to wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało, jak mówisz, Wrona, że to będzie taki właśnie, że tu się nie martwcie, że X16, pracujemy nad endgame'em, Macik, fabulka, że... muzyczka, graficzka. Dzięki Wumwgar za 16 miesiąc, że czytamy wasze posty na forum, że śledzimy wasz feedback, że postaramy się jak najwięcej rzeczy zaimplementować, że bardzo dziękujemy, że uczestniczyliście w becie i byliście w stanie przekazać nam wasze wrażenia, ale faktów tam nie będzie nic, kurwa. Nie będzie, kurwa. Wiecie? Tak mi się wydaje. Dawaj, zrób jakieś bingo, kurwa. Widzowie, dawajcie bingo robimy. Jakie bingo? Wąsa masz kozackiego, ale broda trochę chujowa. Pokrak, po pierwsze, nikt cię, kurwa, nie pytał o zdanie. A po drugie, łódka i rip, lepsie. Bo jakbyś mi coś na żywo powiedział, że mam coś chujowego, to już dostał w pizdę i tyle. A teraz ciesz się, że dostajesz, kurwa, 24 godziny, a nie full time bana i chuj ci na matulę i jebać ci starego, stary. How quickly the tide turns. O kurwa. Szybko się dzisiaj zaczęło. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. A nie musieli 3/4 gry przepisać od nowa. Premiera zaraz wiadomo, więc popierdolą. Znaczy, czy 3/4 gry? Generalnie ta gra pod względem mechanicznym, tak samo jak Diablo 3, jest giga dobra. Naprawdę. Tak jakby cały kręgosłup tego hack and slasha w Diablo 4 wypada bardzo dobrze. Bardzo kurwa dobrze. Bo tam w miarę fajnie czuć fizykę tych ciosów, poruszanie się jest kurwa intuicyjne i takie, wiecie, takie, że czujesz pamięć mięśniową jak grałeś w inne hack and slash, no nie? Pod takim względem czysto source code'a ta gra dobrze kurwa wygląda, serio. Tylko tam trzeba przybudować tak jakby wszystko wokół. Tam trzeba przybudować drzewko, tam trzeba przybudować system itymizacji, tam trzeba przybudować prefiksy,
tam trzeba wypierdolić w ogóle przerolowywanie statystyki na itemie za darmo, bo to jest kurwa głupota, kurwa. Ale no na przykład ja teraz jak pograłem w PoE, ja to widzę, że tak jakby ten system craftu w PoE jest zajebisty z prefiksami i sufiksami, bo możesz czasem wydropić dobry item, możesz przerolować niektóre rzeczy, jak na przykład resisty, znaczy wiecie, w PoE możesz kurwa wszystko przerolować, tylko pytanie jakim kosztem, nie? Bo tam możesz sobie nawet jedną linijkę przerolować jak chcesz, ale przerolowujesz to randomowo i to jest giga drogie, nie? I takie rzeczy w hack and slashu mogą być i PoE to robi, tylko PoE ma odpowiedni system currency do tego, a Diablo tego systemu currency nie ma odpowiednio zrobionego, no nie? No i w PoE możesz wydropić item, tak jak ja na przykład wczoraj wydropiłem rózgę, która tam była warta, nie wiem, 10 chaosów i mówię, ty kurwa, jakbym tu wrolował jeszcze jeden sufiks, to może ją sprzedam za 50, no nie? I kurwa, w Diablo 4 mógłbym to bez żadnego problemu przerolować na ten, który bym chciał. A w PoE nie mogłem, bo sufiksy i afiksy już były kurwa pełne. Więc to też jest tak jakby kwestia, ten system itemizacji. No kurwa, ja się powoływałem na Diablo 2, ale jeśli chodzi o customizację itemizacji, to od momentu teraz, w którym zasięgnąłem kurwa PoE i zrozumiałem na podstawie mojego buildu, jak to działa w PoE, gdzie ja tego craftingu, no kurwa, daleko mi jest do zrozumienia, no to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry blueprint, jak takie rzeczy można byłoby kurwa robić, nie? Zobacz, proponuję taki bingo, kurwa. Widzowie, dawać bingo. Dobra, bingo. Kiszak bingo. O kurwica. Ładną mam fryzurę. Wiedźmin 3-chujowy. Po wojaku. To na potyskim trzeba zmienić. Jakbym projektował grę... Beka. Życie nie ma sensu. Essa. Pierdzi. Będzie mi pisał jakiś synek. Amanda! W najebani czaty. Kręcenie wąsa. Co za zjeb to robił? Widzowie. Rucham ci matkę. Twój stary Iwanna. Słyszeliście to? Ja wam mówię. Kto testował to przed wypuszczeniem, kurwa? Znaczy, ja ci powiem tak. Pierdolę, ale jestem głodny. To bingo mojego streama. A patrzcie, to jeszcze ja bez tego, bez brody jest innym wąsem, nie? No, kurwa, maśniutko, maśniutko. No, możecie widzowie zrobić jakiś dobry bingo do tego. Możecie zlecić jakiś dobry bingo. O, Gruby Guru wrzucił, że Wolcen jest za 24 zeta na Enebie. Ja Wolcena nie polecam, ale podobno jest lepszy teraz. A jeśli chcecie coś kupować, to ja wam kurwa powiem. Ja mam kod jakiś dostałem dzisiaj. Mam kod. I już wam mówię. Jest kod. I wstawiam wam na Discorda. Kod to jest April Games i on daje 11... On daje 11% off na dealu, który kupujecie, ale ma 2 użycia na jedno IP i limit 100 euro. Ja grałem w Stolcena na premierę i był giga chujowy. Ludzie się tym jarali, ale był strasznym gównem. Także jak chcecie coś kupić na Enebie, no to macie, widzicie, Tajkobara podesłał. Kupując gry z mojego refa wspieracie mnie oczywiście. No i teraz jest właśnie April Games, kodzik 11%, no nie? Z całego koszyka. Last Epo ja nie grałem, ale jestem kurwa giga ciekawy. Teraz jest bardzo dużo gier, ale na pewno do tego Last Epo będziemy wracać, bo on teraz został chyba duży update w postaci online, no nie? Siema Puklesz. On teraz chyba dostał online update. No ciekawy kurwa, jestem tego Last Epoca Fest. Ludzie mówią, że dobre kurwa. Kurwa, nie chcę tego słuchać. O, to sobie posłamy. Ej, dobra. Ej, dawajcie ten film, co wy... Co Bonkol wrzucał. Bonkol na czarny hater. Zobaczymy. Na czarny hater, Bonkol. Oglądamy, widzowie. Do premiery Diablo 4 pozostało Blizzardowi 6 tygodni.
6 tygodni minus weekendy, zakładając, że Blizzard w weekendy nie pracuje, daje nam 5 dni na tydzień. Czyli 6 razy 5 to jest, uwaga, haha, tabliczka mnożenia, 30. 30 dni ma Blizzard, żeby dopracować grę. Ale, uwaga, każdy dzień zakładamy, że pracownicy pracują średnio po 8 godzin, nie licząc okazjonalnego crunchu, na który Blizzard raczej sobie nie może pozwolić. To znaczy, że Blizzardowi pozostało jedynie 240 godzin. Pytanie, czy to wystarczy? Sprawdźmy to, ale najpierw intro. Od zakończenia beta testów minęło już trochę czasu i muszę wam powiedzieć, ostatnio trochę mi ulżyło, ponieważ Blizzard zaczął słuchać tego, co mówimy my, gracze, oraz tego, co sami Kurwa, przecież to jest ten sam typ, co nagrywał film, żeby nie słuchać ludzi, co kurwa hejtują grę i jak ci się podoba, to ci się kurwa Ej, ty, podoba. do ciebie mówię. Czy ty Ja pierdolę, no to... Ale mnie to wkurwia, nie? Tak, a meanwhile dobrze jest, dobrze chłopaki robią dobry przekaz. No to kurwa. Jednak się okazuje, że... Patrzcie, że jakiś kurwa feedback, że jakaś krytyka ma szansę dotrzeć gdzieś i może coś kurwa zmienić. I twórcy, którzy kurwa mówią, że ja pierdolę. I twórcy, którzy pierdolą, że żeby tego nie słuchać, że to jest bełkot i w ogóle, to mówią, że Blizzard zaczął nas słuchać jako graczy. No nie kurwa, was nie zaczął słuchać, nas zaczął słuchać. Podczas testowania gry i wzięli się do roboty. Niedawno ogłosili sporą listę zmian, które będą wprowadzać, elementy, które będą zmieniane, a także to, co planują robić w kolejnych miesiącach tuż po starcie. Także pytanie, czy wystarczy im czasu, bo tak jak wspomniałem na początku filmu, zostało im na to około 240 godzin. Bo zakładając, że każda firma przestrzega jakiegoś regulaminu pracy, Nie możemy takich rzeczy z Nadinem kurwa odpalać? Wiesz co, nie gadałem z Nadinem w ogóle na ten temat. Ja tak totalnie spontanicznie odpalam ten stream dzisiaj, nie planowaliśmy tego. Ostatnio bardzo dużo robiliśmy rzeczy z Nadinem, ale no faktycznie, chyba będziesz musiał dzisiaj poprzeklikiwać, nie? no to pracując od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. No jeszcze w sumie powinienem odjąć godzinę na przerwę, ale no nie będę, także zakładajmy, że jest 8 godzin dziennie. No to mając 6 tygodni do premiery, wyłączając weekendy i korzystając z tego 8-godzinnego czasu pracy, no to zostaje im naprawdę 240 godzin. Oczywiście można rzec, że niektórzy może będą pracowali w weekendy, że będą robili nadgodziny, pewnie tak będzie, no i oczywiście wszystkie patche, które gdzieś tam chodziły po już samej premierze, kiedy naprawdę dużo osób usiądzie do gry i będzie gdzieś tam jeszcze zgłaszało swoje uwagi, ale no nie oszukujmy się, nas interesuje produkt finalny, który no w teorii jako konsumenta produkt finalny uznajemy produkt, który dostajemy w dzień premiery. A gra... Ale mówił zupełnie co innego w poprzednim filmie, kurwa. Naprostował się, ale kurwa jaja. Cześć tot, siema. Kurwa, brawa dla Spiralusa, widzowie, brawa, kurwa. W poprzednim filmie powiedział zupełnie co kurwa innego. Że Diablo 4 będzie można ocenić na jakiś 3. albo na 4. sezon. Kurwa, zrozumiał to. musi być już dostępna, skończona na 2 czerwca. Czyli za mniej więcej właśnie 6 tygodni. Jeszcze powiedział, że na 2, nie na 6, kurwa. Na 2, kurwa. Spiralus, ja w szoku. Kiedy rusza wczesny dostęp. No i teraz pytanie, co Blizzard ma jeszcze do zrobienia, co powiedział, że właśnie zrobił albo zrobi. No i zacznijmy od tego, że przedstawił generalnie taką większą listę zmian, odnosił się też do wielu kwestii na Twitterze i postaram się tak w miarę szybko tutaj za pomocą mojej ściągi po kolei przejść przez temat. Zaczynając od dungów, bo to była taka kwestia, która wiele osób gdzieś tam irytowała, mnie zresztą też, a dokładnie ułożenie dungów, kwestie backtrackingu i tak dalej, i tak dalej. No problem dungów polegał przede wszystkim na tym, że po pierwsze, że były dosyć powtarzalne, nie czuło się aż takiej różnicy, jeśli chodzi o... Wiecie, jaki jest ogólnie duży problem z dungeonami? Dlaczego dungeony w Diablo nie będą spełniały roli mapek, tak jakby endgame'owo? Bo w PoE masz tak, że siedzisz sobie w hideoutie, masz map device'a,
i wsadzasz tam sobie po prostu mapki. Dropisz mapkę 16, wsadzasz i dropisz kolejną, wsadzasz, no nie? I przez co dywersyfikujesz sobie to, co farmisz, w międzyczasie nie tracąc czasu na przechodzenie pomiędzy nimi. A w Diablo 4 niestety będzie taki problem, że z uwagi na to, że te dungeony są rozstawione po całej mapie, to jak ty wejdziesz do jednego, to ty nie będziesz chciał co dungeona przybiegać przez całą mapę do kolejnego, bo stracisz 2 minuty biegania, a w 2 minuty to ty możesz czyścić całego dungeona, no nie? Wiecie, o co chodzi. Dlatego mi się wydaje, że system map jest o wiele lepszym systemem niż system dungeonów w hack and slashu. O schemat i to, jak są zbudowane, ale co najgorsze było kwestia wykonywania questów podczas dungów, czyli dodatkowych jakichś tam obiektywów czy zadań, które po prostu wymagały pójście z punktu A do punktu B, zbieranie jakichś tam przedmiotów, niszczenie czegoś, żeby coś się otworzyło. To było strasznie męczące, bo wyglądało tak: wchodzimy na mapę, idziemy gdzieś tam, widzimy, że coś jest zamknięte, trzeba iść szukać czegoś, jakiegoś klucza gdzieś skrajnie po lewej, potem drugiego skrajnie po prawej, potem trzeba wrócić, ale nie ma gdzieś tam znacznika. To ma być wszystko. Czyli poczekaj... Kurwa. Czyli Spiralus teraz na podstawie tego, co Blizzard powiedział, że zmieni, to krytykuje te rzeczy, które już są zmienione, kurwa. Okej, tylko szkoda, że jak my je krytykowaliśmy przed jakimkolwiek odbiorem feedbacka przez Blizzarda, to kurwa ludzie mówili, że jesteśmy pojebani, po co krytykujemy, bo robią dobrą robotę, kurwa. No to... Wszystko wyeliminowane. Po pierwsze, zadania, które będą gdzieś tam dostępne w trakcie dungów, mają być dużo szybsze do zrealizowania, mają być tak przearanżowane, że... Właśnie bardzo, bardzo szkoda, że ci ludzie nie tak jakby wchodzą w temat oceniania tych gier i na przykład Spiralus nagrał kilka materiałów o Diablo 4 i w momencie, gdy my byliśmy na świeżo po becie i był duży czas, żeby właśnie przekazywać nasz feedback, to Spiralus zaczął nagrywać filmy, żeby nie słuchać ludzi, którzy go przekazują, żeby nie słuchać ludzi, co go krytykują, tylko że gra się podoba, jest fajnie, jak ci się dobrze gra, to se graj, kurwa, i nie słuchaj innych, no nie? A teraz, jak już jest, kurwa, po fakcie, to nie wiem, to totalny tak jakby bezsens przekazu dla mnie. Żeby nie wymagały backtrackingu, a żeby mogły być realizowane w trakcie przechodzenia. Wrona się nie mogę oderwać, z punktu nie? A do B napotka na swojej drodze właśnie jakieś zadania, które będziemy mogli sprawnie i sensownie wykonać i iść jakby dalej do przodu. Dodatkowo pojawią się specjalne piny na mapie i oznaczenia, kiedy na przykład wykonamy już jakiś obiektyw, pokaże nam, gdzie mamy się udać albo gdzie się znajdują jakieś drzwi. I teraz, zanim tutaj się odezwą hejterzy, o, bo to ułatwienie, bo się nie chce chodzić, nie, to nie o to co chodzi. miałem powiedzieć już. Dungi się robi w dużych ilościach często i z tego, co widzieliśmy na zapowiedziach, w endgame'ie będziemy również je często spamić, także tutaj sprawna możliwość wykonywania tych dungów i intuicyjne przechodzenie ich jest kluczowe i jest absolutnie... A przecież zrobiony dungeon się oznaczał jako zrobiony, to ja nie czaję, o co chodzi. Będziesz miał strzałkę, że jak zrobiłeś dungeon do następnego automatycznie, kurwa? Jest absolutnie konieczne, żebyśmy Nie wiem, o co chodzi. mogli jakby korzystać z tych systemów. Także mówię, dobra zmiana, spoko. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Kolejnym elementem jest to, co dla mnie się była bardzo ciekawą wiadomością odnośnie Season Passa, kampanii oraz tego, jak często będziemy dostawali content. No i zaczynając od samego Season Passa, osoby, które Season Passa będą miały, będą wykupywały, bądź te osoby, które na starcie kupiły wersję tą średnią, bądź tą najwyższą. To jest kurwa taka beka, nie? Podzielenie gry na kurwa 3 wersje. To jest taka kurwa beka. Season Pass otrzymają. I teraz, wedle tego, co mówią twórcy, ukończenie jakby całego Season Passa z obiektywami sezonu, czy na początku bazowej gry, to zajmuje około 80 do 100 godzin. I to jest spoko czas, ponieważ no na szczęście i póki co się tego trzymają... Poczekajcie, ukończenie Season Passa to jest 80-100 godzin. Więc prawdopodobnie to będzie 40, kurwa. To ten Season Pass będzie miał giga mało kontentu, kurwa. Bo wiadomo, te liczby się ja jak widzę ile jest How Long to Beat, to ja zazwyczaj 2 razy szybciej grę, kurwa, kończę.
Ukończenie Season Passa Blizzard mówi, że to jest 80-100 godzin, kurwa, to co w tym Season Passie będzie chyba w chuj mało rzeczy. Season Pass wciąż oferuje tylko przedmioty kosmetyczne, żadnego pay to winu. Bo jego się w tydzień tak skończy, zostało. kurwa. I daje nam to taki czas, który jako potencjalny posiadacz tego Season Passu możemy fajnie wykorzystać, tak? Czyli możemy sobie rozłożyć jakieś zadania sezonowe, robić, czyli zrób to i to, potem to i tamto, a jak zrobisz to, zrób tamto. Czyli możemy sobie to fajnie gdzieś tam rozłożyć i da nam to zajęcie. W połączeniu jakby z contentem sezonów, które będą dostępne w późniejszym czasie od premiery, myślę, Ja nie że da wierzę, nam to... że Spiralu Season Passa rozpatruje jako kurwa bonus content do gry. Jak on kurwa powie, że to jest dobre przeliczenie ceny do czasu, który oferuje za siebie, to wyłączam film, kurwa, obiecuję. Sporo frajdy i sporo jakiejś takiej rozrywki i będziemy mieli dzięki temu odpowiednią ilość zajęć, które no mam nadzieję nie będą wijały nudą. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która gdzieś tam przykuła moją uwagę, moje oko, to była informacja o tym, że będziemy dostawać regularny update contentu co 3 miesiące. I teraz prawdopodobnie... Ja przypomnę, że Cyberpunk miał mieć 2 darmowe DLC-ki, kurwa. Także tak jakby fakt, że my będziemy dostawać regularny content, nie definiuje jakiego contentu, jakiej wagi content będziemy dostawać. To nie będzie content pokroju jednego dodatku, tylko to czasem będzie, kurwa, balance change jakiś, albo to będzie wprowadzenie nowych skinów do sklepu. Wiąże się to z tym, że co 3 miesiące będziemy dostawali nowy sezon. Sezony mają być trochę bardziej rozłożone niż te niż te w Diablo 3, ponieważ jeśli wierzyć twórcom, w sezonach będziemy mieli też jakieś ciekawe wprowadzenie fabularne do różnych mechanik, jakieś eventy i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy. Pytanie tylko, czy to się zacznie ten czas liczyć od dnia premiery 3 miesiące, czyli na przykład, że gra wychodzi tam, no policzmy już tego 2 czerwca, czyli mamy lipiec, sierpień i nie wiem, 2 września dostajemy 3 miesiąca albo 2 października, zależy jak to będzie liczone, dostajemy nowy content, czy to będzie się liczyło w... Beka, że Spiral spuścił w ogóle soundtrack z Diablo 2, nie? Coś kurwa jest na rzeczy, bo to nie jest pierwszy twórca, który nagrywa materiał Diablo 4 i puszcza soundtrack z Diablo 2. W taki sposób, że od startu pierwszego sezonu i potem równo co 3 miesiące. I pytanie, kiedy też wystartuje pierwszy sezon, bo tak jak Blizzard powiedział, że pierwszy sezon wystartuje jakiś czas po premierze. Co by mogło sugerować, że gra wyjdzie w czerwcu, będziemy mieli ten czas taki inkubacji na zapoznanie się z grą, na wsiąknięcie w ten świat i powiedzmy miną 3 miesiące albo 2 miesiące, wyjdzie pierwszy sezon i potem już będą się trzymali tego grafiku, że za 3 miesiące będą nowe sezony. Wydaje mi się to dosyć optymistyczne, chociaż no mówię, PoE się to udaje, mają regularne update'y do league. Także ogólnie miejmy nadzieję, że co do kontentu nie będziemy musieli się martwić i faktycznie Blizzard słowa dotrzyma z regularnością dostarczania nam tego, na czym nam zależy. Dalej oczywiście na szczęście pojawiły się informacje o zmianie, jeśli chodzi o... Ale serio, guys, no kurwa, wierzenie w narrację Blizzarda, że będzie regularny content co 3 miesiące, to ja od siebie mogę powiedzieć jedną rzecz. Do Diablo 3 też macie regularny content co 3 miesiące. Jak ważny, jak fajny jest ten regularny content do Diablo 3 co 3 miesiące, ocencie sami. O balans klas i tutaj powiem o tych takich najważniejszych, które myślę was interesują. Jeżeli chodzi o barbarzyńcę, to będzie troszeczkę, niektóre kwestie będą podnerfione, inne będą podciągnięte, mianowicie no ogólny damage ma być troszeczkę zmniejszony, ale za to niektóre umiejętności będą więcej biły, na przykład taki Whirlwind dostanie buffa do damage'u, ale za to będzie zużywał trochę więcej furii. No generalnie chcą trochę przedesignować tą klasę, żeby była odrobinę szybsza, odrobinę bardziej wytrzymała, żeby tak łatwo nie padała i żeby były umiejętności, które pozwalają
też na szybszą regenerację furii. Jedna też z umiejętności, chyba się nazywa Dual Wield Strike, ale nie pamiętam teraz, będzie powodowała, że jeżeli zaatakujemy przeciwnika, który jest oszołomiony bądź powalony, nasze umiejętności nie będą zużywały furii. Także jeśli odpowiednio to skombimy również z umiejętnościami gdzieś tam z jakichś legendarek czy setówek, myślę, że barbarzyńca może być bardzo, bardzo ciekawą propozycją. Czy już w becie był, tylko wymagał odrobinę bardziej, no trochę innego i specyficznego podejścia i sporo cierpliwości. Dzięki Almora za 13 miesiąc. Ale nie wymagał aż tyle cierpliwości, jakiej wymagał druid, który po prostu był chyba najbardziej krytykowaną i narzekaną klasą i tutaj właściwie druid dostanie generalny, olbrzymi, overallowy remake i przebudowę. Myślę, że tutaj nawet nie będę się wgłębiał w szczegóły, jest tyle tego, ale będą umiejętności, które będą więcej biły, nasze kompanii, którzy atakują, będą zadawali więcej kurwa, damage. ja mam problem, jak na przykład gram w taką grę jak Diablo 4, że my dostajemy betę, znaczy, kurwa, to jest beta, to jest produkt marketingowy 2 miesiące przed premierą, cześć Jakub. I druid wygląda jakby był agrywalny, kurwa. Kto wie, może on jakoś, znaczy, kurwa, to nie będzie jakoś niesamowicie grywalnie nie wygląda, bo my w becie mieliśmy dostęp do całego drzewka tego normalnego, no nie? Raczej wątpię, że paragony go, kurwa, niesamowicie przebudowały, szczególnie wiedząc, jak wyglądają paragony. I na druida każdy, kto wszedł, stwierdził, że no jego styl gry totalnie odstaje od pozostałych innych klas i jest po prostu nieprzyjemny do grania, no nie? I mi jest ciężko zaufać firmie, która sama budując tą klasę nie jest w stanie tego zauważyć, jak agrywalną postać stworzyła. To wiecie, tak na przykład jak byłby taki barbarzyńca, to barbarzyńcę bez żadnego problemu da się stwikować, no nie? Bo miał na przykład bardzo dużo skilli supportujących, dużo skilli do poruszania się, a tylko gdzieś tam był, wiecie, jakiś problem, że na przykład ten bleed miał dziwnie zeskalowany damage i momentami był kurwa za duży i bossa się zabijało dosłownie w sekundę, tak leciał boss do dołu, no nie? Czasami się wydawał za wolny. Ogólnie w hack and slashach jest zawsze duży problem z klasami melee. Siema Temoro. Ale no, a propos tego druida, no to chyba nie trzeba było dużo, żeby zauważyć, jak toporny do grania był po prostu, no nie? No i jest 2 miesiące do premiery i się okazuje, że druid jest totalnie do przebudowania i Blizzard tego nie zauważył. Nie wiem jak, kurwa. Będą szybciej biły niektóre umiejętności, będą się szybciej odnawiały, skrócone cooldowny na niektórych tam właśnie naszych atakach, także jest tego masa, ale mówię, tam dokładnie o zmianach będę chciał się troszeczkę głębiej wypowiedzieć, jak już gra wyjdzie, ponieważ wtedy będziemy mieli jednak cały ogląd na klasę umiejętności, to jak to faktycznie działa. No, były przecieki, że w endgame druid top 2 z barbem, a źródła kurwa trust me bronie. Anta dostaje nerfy, szczególnie Blood Mist i też kwestie wybuchających zwłok, bo trochę to za mocno biło. I parę umiejętności też będzie miała trochę zmienione cooldowny, użycie resursów i tak dalej, ale tak jak... Ten wybuch zwłok to był najmniejszy problem, bo ja na pewnym etapie nawet już kurwa tego nie używałem, ja nawet na speedrunie tego nie używałem. Ten kurwa jego shotgun to był popierdolony. Troszeczkę dokładnie nie są to aż tak ogromne nerfy, także myślę, że Nekromanta wciąż będzie sobie dobrze radził. I taka jeszcze dobra wiadomość dla tych, którym nie podobały się szkielety, czyli też mnie, szkielety będą, jak na przykład Blizzard, będą mniej świeciły, czyli już nie będą wyglądały jak takie zielonkawe żaróweczki, także miejmy nadzieję, że będą trochę bardziej brudne, naturalne. Też ponoć mają szybciej się zużywać wasze miniony, w zależności od tego, jak sobie gdzieś tam poustawiamy w Księdze Umarłych. Także jest to gdzieś tam fajna kwestia, że na to zwrócili uwagi. Oczywiście tak, Sorka będzie też miała drobne zmiany. Wiecie, jaki jest problem kurwa z Sorką? Ona ma chyba jeden skill, który robi coś innego niż zabijanie i zadawanie obrażeń. To jest chyba Frostnowa. I do tego ma teleport, który też zadaje obrażenia. Ona jest cała zbudowana wokół kurwa damage dealingu i nie można zbudować kurwa klasy w żadnym hack and slashu tylko i wyłącznie wokół damage dealingu kurwa.
Nie mam pojęcia, dlaczego tu się nie korzysta, kurwa, z żadnych aur. No, to jest idealnym przykładem na to, że można do, kurwa, gry wstawić do każdej klasy jakąś aurę, jakiegoś, kurwa, buffa, cokolwiek. Dać identyfikację klasową, która pozwoli danej postaci odnaleźć się w party, kurwa. Wiecie, o co chodzi. I mnie to trochę irytuje, że jakbyś grał w takim Diablo w party i grasz taką czarodziejką, to co ona ci dokłada do party? Damage, kurwa. Grasz takim barbem, dostajesz shouty, to jest giga fajne. Grałeś w Diablo 2 paladynem, dostawałeś aury do teamu. W Diablo 4 ta identyfikacja klasowa w graniu w party naprawdę nie istnieje, bo każdy napierdala damage i to jest giga chujowe. To jest giga chujowe. Na pewno dostają buffy, inne umiejętności żywiołów, bo no nie oszukujmy się, Sorka, pomimo że była OP właściwie tylko jeżeli chodzi pod granie na lodowe skille, pozostałe troszeczkę nie domagały, chociaż ja grałem pod prąd, jak to się mówi, czyli wszystkie prądowo-elektryczne, Jakie kurwa lodowe skille były OP na Sorce? lightningowe rzeczy i było Przecież każdy grał kurwa na tym. Każdy grał na właśnie Chain Lightningu, a potem był jakiś build na Hydrę. ok, ale faktycznie no lodowe. Ale tym Chain Lightningiem on miał jakąś taką notkę, że on się może, jeżeli się nie ma od czego odbić, to się odbija od ciebie i każdy hit tak jakby 4 razy bossa hitował i się takie wyładowania tworzyły. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tematy tutaj zamiatały, także tutaj też będą zmiany. Nie wiem kurwa, które lodowe I chyba były. właściwie Jakieś niby OP. najmniej takich istotnych zmian będą się tyczyły naszej łotrzycy, ale tak jak mówię, no każda klasa I to jest tutaj przykre, dostanie... kurwa. Łotrzyca z uwagi na to, że jest hybrydową klasą, jest najmniej złożona, bo grasz, kurwa, jak grasz pod łuk, to masz połowę skilli postaci, a jak grasz pod mele, to masz też połowę skilli postaci. To jest, kurwa, tak jakby bardzo duży problem. Hybrydowość tej klasy, w momencie, gdy na każdej notce masz 4 skille i masz 2 skille pod łuk, 2 pod mele. Wiadomo, że jak tam są potem te jakieś do unikania, no to są 4 i wszystkie można użyć. Ale tak jakby hybrydowość tej klasy, trochę się obawiam, że zabije przyjemność z jej grania, bo nie będziesz miał możliwości przebudowania buildu pod łuk w jakiś kurwa inny ciekawszy, bo po prostu nie będzie skilli do tego, do łuku, no nie? Trochę uwagi i będziemy mogli się tutaj w to zanurzyć i miejmy nadzieję, że ten experience będzie dużo... Wiecie co Blizzard mógłby zrobić, kurwa? W Paragonach wystarczy, żeby były support dżemy z PoE. Tam dużo nie trzeba, kurwa. Twój skill odbija, twój skill staje się shotgunem, twój skill szybciej dolatuje, damage overtime jest zwiększony, ale nie działają żadne debuffy overtime, takie jak, nie wiem, chill, jak kurwa jakieś porażenie, te elementy. Takie kurwa rzeczy. To naprawdę, to jest tak giga łatwo skopiować to drzewko Paragonów, a dostajemy plus 5 do siły. To nawet nie trzeba szukać tych kurwa... Jak się nazywają te takie topowe notki z PoE? Te nody? To nawet nie trzeba tam szukać rozwiązania, a wystarczy szukać keystone'y, no. To nawet nie jest kwestia keystone'ów, a support gemów czasami w niektórych. Wyobraźcie sobie, że masz na przykład, nie wiem, na czarodziejce notkę, że Chain Lightning staje się shotgunem, no nie? Nie Chain Lightning, Arc, kurwa, Charged Bolt, sorry. dużo przyjemniejszy. Będzie też troszeczkę takich live Za improvement 20 minut ten zmian, stream. jeżeli chodzi o UI. Przede wszystkim będzie nowe ulepszone UI. Dostaniemy nowy tab, to jest spoko, bo mamy podział na różne taby i dostaniemy nowy tab na klejnoty, co jest Mi dropi zajebiste. jakoś, kurwa, nie. Zbierając klejnoty nie będą już nam zajmowały miejsca w głównej części baga, tylko będzie osobna zakładka tylko na klejnoty. Także myślę, że super rzecz, bo no wprawdzie becie klejnoty dopiero zaczęły lecieć gdzieś tam pod koniec w ostatnich 3-4 levelach. W takiej ilości, Pytanie gdzie mogło po to być co, łatwiej problemem, opłacić? ale no później wiadomo, tych klejnotów No, będzie coraz więcej. No Także właśnie, to jest ta jak dla kwestia, mnie że tak, że oni tego nie robią, bo nie ma sensu tego robić. Ludzie i tak to kupią, a oni sobie bez żadnego problemu kaszują tego IP-sa, no nie? Tylko dlatego to jest kwestia podnoszenia świadomości na rynku gier i bycie świadomym, za jaki produkt płacisz i ile za niego płacisz, tylko po to, by
finalnie ludzie byli świadomi tego, że jak na przykład wyjdzie DLC do Cyberpunka, to może się 2 razy zastanowią, czy to DLC warto kupić, czy ta firma poprzednim razem dowiozła. Czy w przypadku Diablo 4, po Diablo 3 i po tym, co nam pokazali w becie, warto kupić Diablo 4, no To nie? już się zdecydowali na taki podział na stasze w naszym głównym ekwipunku, uważam, że super. Samo UI ma być trochę bardziej przejrzyste. Niektóre funkcje mają być bardziej czytelne, szczególnie w głównym menu i na mapie, jeśli chodzi o legendy, o podział na poszczególne sekcje. Kwestia też quest loga ma być troszeczkę przeorganizowana, żeby było lepiej wiadomo, jak oddzielić misje główne od pobocznych i gdzieś tam też od zadań jakichś dodatkowych czy eventów na mapie. No i też wejście do poszczególnych jakby menu i do miejsc. Czy wiesz co, Jadgołki, chodzi o to, że stary, w Blizzardzie już nie pracują tacy ludzie, którzy mają ambicje do tworzenia gier, no nie? Weźcie sobie, przeglądajcie sobie posty, kurwa, Blizzard Activision na LinkedInie. Serio. Albo poprzeglądajcie sobie pracowników Blizzarda na LinkedInie i zobaczcie, jacy ludzie tam pracują. No kurwa, top of the top to było, jak oni dodali post na LinkedIna, babeczki, która napisała, że Jezu, jak się niesamowicie cieszę, że mogę wreszcie zacząć pracować w game devie, mając 0 doświadczenia w branży gier i nie będąc graczem. I chuj, nie? I zatrudniasz, stary. Ludzie, którzy kurwa robią gry w Blizzardzie, czasem w ogóle nigdy wcześniej nie byli zafiliowani z grami, no nie? Na żadnym kurwa etapie. Tam opcji w grze ma być wyraźniej zaznaczone, co trzeba zrobić, żeby gdzieś wejść, żeby zobaczyć gdzieś tam jakiś tam poziom świata. Znajdźcie renown, to, co kurwa. mamy do To było zdobycia. pół roku Także to temu, ma rok być temu oni to bardziej wrzucili? Schludniej przedstawione, wyczyszczone, także dla mnie spoko. Tak jak mówię, będzie też nowy font, gdzieś tam pewnie Szymon już pokazał. Co? W tym tygodniu był nawet post na Reddicie, że dużo kolejnych, nie wiem jaką wartość, nie mnie oceniać, odchodzi przez akcję powrót do biura. Good font? What the fuck is that? No Albo tak. pokażę jak ma wyglądać, jak będzie to wyglądało, jeśli przedstawi w praktyce, zobaczymy. Dla mnie jest ważne, żeby było wyraźnie i czytelnie, jakby stylistyka. No prawda, tam na niektórym etapie było 6 fajnie fontów dało naraz, radę nie? to połączyć, żeby było i Był ładnie. post na LinkedInie Blizzarda, typiarki, która się chwaliła, że zaczęła pracować w Blizzardzie przy game devie, nigdy wcześniej nie zajmując się grami komputerowymi. I czytelnie, jeśli chodzi o Nie, to, na ale przede Twitchu wszystkim chciałbym Blizzarda wiedzieć, będzie. Zaraz będziemy co oglądać. lecą za przedmioty, więc to też ma być zmienione. Będziemy widzieli dokładnie, co leży na podłodze, po nazwach i tak dalej, także troszeczkę łatwiej będzie też to filtrować, chociaż nie oszukuję, nie będę was oszukiwał, cały czas liczę na to, że Blizzard może nie od razu, ale gdzieś tam z którymś sezonem wprowadzi coś na wzór filtra itemów, który jest Czemu tego nie ma, w Path of kurwa? Exile dostępny już od dawna, pomimo, że jest, że w PoE można sobie samemu takie filtry gdzieś tam tworzyć lub pobierać od osób trzecich i kustomizować, to absolutnie nie miałbym nic przeciwko, że gdyby Blizzard wprowadził jakiś taki małą in-game'ową kustomizację. No słuchajcie, to jest jedna z najbardziej requestowanych rzeczy do Diablo 2 Resurrected i do tej pory nie pojawiła się w produkcie. Mam chyba 3. sezon Diablo Resurrected za sobą. To i stakowanie się run to jest najbardziej requestowana rzecz. Tu nawet nie ma podziału. Tu nie ma ludzi, którzy mówią, że nie wprowadzajcie loot filtra do gry, nie wprowadzajcie stakowania run. To jest 100% osób, kurwa, mówi to samo. Przesortowanie i filtrowanie. Masz na PW? Co ty gadasz, kurwa? O, patrzcie, kurwa. Got my dream job at Blizzard with zero gaming experience or connections. Zero gaming experience, kurwa. Jessa. To są ludzie, którzy robią w Blizzardzie gry dla was. Nie mają żadnego doświadczenia z grami, kurwa. No jessa, kurwa. Ona ma się pokazywać, w jaki sposób, co ma się świecić, co ma być mniejsze, większe i tak dalej. Jest to, wydaje mi się, prosta rzecz do zrobienia.
ale mogłaby się bardzo przydać No, szczególnie na... guys, jak coś wiecie, i my z Zajfem, jak robimy tą gierkę, u nas jak coś, kurwa, gemy i runy się już stakują, nie? W sensie run nie mamy, nie? Ale mamy system gemów i gemy się stakują bez żadnego problemu, kurwa. To nie jest nic, kurwa, ciężkiego. Na późniejszych etapach gry. No i teraz dodatkowo pragnę wam powiedzieć, że 20 kwietnia będzie wieczorny livestream z devami, gdzie powiedzą nam troszkę więcej już o samym endgame'ie, Kiedy o jakieś sezonach. info? Za ja rok? podsumowanie Najwcześniej? tego i film na ten temat zrobię dopiero po urlopie, bo akurat tego dnia, kiedy jest ten livestream, ruszam na mały urlop, także nie będzie mnie tam niecały tydzień, ale jak tylko wrócę z urlopu, Ile milionów dolarów poszło? postaram się dla was przygotować. Zajf powiedział, że na chce pewno 5 przygotuję milionów dla za was ten system. materiał z podsumowaniem tego, żebyście też byli na czasie. A mówię, ja też postanowiłem wyjechać w takim, a nie innym momencie, żeby też trochę Jak będzie naładować balest, to baterii, będzie być pełni można. przygotowanym na premierę Diablo 4, na premierę, którą już Kwestia dzisiaj was jest taka, zapraszam. że my po prostu jak robimy tą grę, to wiecie, pomimo tego, że mamy już pewien zapis fabularny w głowie i inne tego typu rzeczy, jesteśmy świadomi tego, że musimy zacząć pisać tą grę od kurwa mechaniki. I my na przykład mamy już zrobiony system generowania się itemów, uników, drop table i inne takie rzeczy, ale my nie programujemy fabułki, my się nie zajmujemy grafiką, tylko my siedzimy i my szlifujemy każdy poszczególny temat, no nie? Mamy na przykład, wiecie jaki mamy problem, kurwa, teraz? Mamy problem, który występuje prawie w każdym hack and slashu i ja chcę go załatać. Jak się biega w miejscu, tak jakby lewo, prawo, takie małe kroki, to kamera jest strasznie, kurwa, wobbly wtedy. I mnie to wkurwia osobiście. To jest w każdym hack and slashu. I my na przykład teraz nad czymś takim pracujemy. Jak to usunąć? Jak dodać dead zone'a do kamery, żebyś nie czuł, że jest dead zone, a żeby ta kamera nie była wobbly, no nie? Mamy też, to samo się dzieje z podświetlaniem itemów, jak leżą na ziemi, no nie? Normalnie, że wiecie, mamy system, że się wyświetlają te itemy na ziemi pod altem, możesz je podnosić, ładnie się overlapują, a to wcale to nie było takie kurwa proste do napisania, nie? Czy to nie było proste? Zajęło Zajfowi mniej niż 24 godziny. ale to nie była taka giga szybka rzecz do napisania, no nie? I... Nie, bo jak mieliśmy akcelerację podążania do kamery, to wtedy postać nie była zawsze scentrowana, więc to jest kwestia dodania odpowiedniego dead zone'a, wiesz? To wyglądało w taki sposób. Jak dodasz akcelerację, to wygląda w taki sposób, że tak jakby kamera ma delay z podążaniem za postacią i jak masz, patrz, jak masz ekran, wtedy jak masz ekran, no nie, no to w hack and slash jest zasada, że twoja postać jest na środku, a wtedy jak twoja postać by szła w prawo, no nie, to twoja postać by była tą, jakby szła do góry, to twoja postać by była lekko tu, jakbyś szedł w lewo, to by twoja postać była tu, a postać w hack and slashu musi być zawsze na środku, no nie, więc jeżeli wprowadzić delay albo jakąś akcelerację kamery, to tak jakby to nie centruje instant postaci, no nie. Czy będą jakieś alfa testy? Jak będą, to wam na pewno powiem, no nie? To wam na pewno powiem. Ale no, kminimy guys, już właśnie z takimi rzeczami. O! Ty, odpalił się kurwa Blizzard, jest countdown, no nie? O, jest licznik, widzowie, jest licznik. Oglądamy. No, jak będą rzeczy, które będziemy potrzebowali, żeby ktoś inny nam przetestował, to oczywiście. Nie no, ale kurwa tego fonta, ja pierdolę, aż mnie oczy kurwa bolą, nie? Ten licznik jest kurwa tak szpetny. Nie wierzę w to, kurwa. Przecież to jest basicowy font, kurwa, z OBS-a, jak dodajesz, kurwa, licznik, nie? Ja pierdolę, mnie to boli. Szybki plugin i Arial, no. Tutaj w ogóle brak cienia za tym fontem, też mnie to wkurwia. Przynajmniej ma ten
kto nie roluje, ten Blizzard i plebs szanuje. Pozdrawiam cieplutko i sram na plebs, poproszę klateczkę. Fabulka, graficzka, klimacik, muzyczka i jazda. Dziękuję bardzo. Jezu, szpetny jest ten kurwa overlay. Serio, z tym licznikiem to tak dali kurwa czadu. No, to jest tak na szybko. Jak ja bym chciał na szybko zrobić, patrzcie, start na tym, to poczekajcie, jakbym chciał na szybko dodać, ale to jest inaczej, bo ja widzowie, ja mam kurwa swój zegar, nie? Poczekajcie, ja wam pokażę. Jak ja bym na szybko dodał, dosłownie w 2 minuty, video capture, media source, ok, i ja mam kurwa licznik swój. Stream stuff, VFX i teraz zegar. Uwaga, uwaga widzowie, licznik mam kurwa. Na szybko jakbym chciał dodać z artefakta. Albo mam inny taki, bardziej do soulsów, no nie? Licznik, gdzie go mam? Timer DS, proszę bardzo. I już to kurwa lepiej wygląda, nie? No ale to są pały w Blizzardzie, kurwa. Faktycznie nie weszła. No, nie weszła. Już klikam, widzowie. Licznik z Worda Yellow. No, taka prawda. Smutno w chuj. Czy znasz historię, jak w WoW BFA zrobili ładny model grobowca Utera? Podobno nowy stażysta nie miał zadań żadnych i tak se usiadł i pokombinował. Wszyscy się spodziewali, że taka zmiana to coś będzie. 1000 domysłów, a prawda była smutna, że gościu, który miał co robić, zrobić fajną rzecz. Nie miał co robić, zrobił fajną rzecz. No. Dobra, czekamy widzowie. Ja puszczę swoją muzę, bo tutaj kurwa ta muza jest... Nie, wy słyszycie muzykę? Blizzard chyba bardzo mocno idzie w brak jakiejkolwiek narracji muzycznej. W Diablo 4, bo nawet tutaj jej prawie nie słychać, nie? A ja widzisz, a Blizzard nie zatrudnia stażystów, tylko zatrudnia ludzi, którzy mają doświadczenie i im po prostu płaci tak jak stażystom. No i kto jest teraz frajerem Smyro? I proste. No i do tego jest molestowanie gratis. I po problemie, kurwa. Ale wiecie, co jest bekowe? Że obecnie, patrzcie, streamerzy są tak silnym medium, że jest oficjalny stream Blizzarda z Diablo 4, a silniejszym medium przekazowym jest Asmongold na kurwa subkoncie i Shroud. Czajcie to kurwa? Ogólnie to ma 60 000 widzów, a Blizzard tak jakby stanowi 10% tylko tego. Tak silnym medium przekazowym się stali streamerzy obecnie. Ciekawy, nie? O, fajny kawałek. As I lay dying, 94 hours. 12 minut, widzowie, do rozpoczęcia. 12 minut. Ale jestem ciekawy. Będziemy pluć jadem na prawo i lewo. Ej, Todd, w ogóle... Amanda ci wysłała zapkę do znajomych na Disco. I a propos tych obliczeń finansowych, to jak chcesz tam zrobić, wiesz, jakąś taką tabelkę kilometrów do tego, ile będzie kosztowała benzyna, to spoko, ale to nie musi być tak, wiesz, jakoś niesamowicie istotne, wiesz.
to będzie potrzebne na tym etapie, że jak na przykład już będziemy wiedzieć, gdzie wchodzimy, to żeby była lista, ile wejściówki kosztują i żeby ludzie sobie mogli podsumować, że tyle będą wejściówki, że hotele tyle nas wyjdą, no nie? Taki, wiesz, kosztorys, ale to kurwa tam nie z jakimiś niesamowitymi formułami. Ja tobie to dałem, bo ty zawodowo się Excelem zajmujesz, więc to na... Hype, dzięki za suba. Bardzo mi miło, witam po lepszej stronie czatu, że się tym zajmujesz. A widzowie, ja teraz jeszcze powiem, że jeżeli jesteście zainteresowani przyjazdem na meeting, to jest to ostatni moment, w którym naprawdę się można do niego dopisać. Jedziemy na 5 dni z wizami na Węgry. Zapisanych jest już 39 osób, kurwa. I to są pewniaki, z tego co rozumiem. W 90% jak się nic nikomu nie wydarzy, to są pewniaki, bo my chcemy za 2 tygodnie rezerwować już hotele, a tak dużą grupą nie będzie łatwo zarezerwować hoteli. Więcej info jest na Discordzie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjazdem, to dopisać, jeżeli ktoś jest na przykład totalnie niepewny, to potem będzie możliwość dopisania, ale może wtedy będzie sobie trzeba ogarnąć nocleg na własną na własną rękę, bo mogą być już hotele zarezerwowane i jeżeli wtedy dopisanie kogoś do hotelu nie będzie problematyczne, to oczywiście zrobimy i się zatroszczymy, ale z uwagi na to, że teraz jedziemy do kraju, którego my z Amandą nie znamy, no to mamy całą listę rzeczy do zrobienia i przydzielamy ludziom konkretne role, no nie? Mogę wam na przykład, guys, powiedzieć, kto się czym tak mniej więcej zajmuje, no nie? Powiedzieć wam? Tak wam powiem, nie? Wiecie, mamy taką ogólną tabelkę do meetingu, no nie? I wiecie, ktoś na przykład się musi zająć ogarnięciem Revoluta i sprawdzeniem wszystkich fisów, no nie? Ktoś robi listę rzeczy, którą ma zabrać i to wiecie, to jest dokładna lista, przez którą każdy przejdzie punkt po punkcie. Ktoś się zajmuje z kompletowaniem awaryjnych przekąsek plus zestawu wody dla wszystkich. Ktoś się zajmuje ogarnięciem winet. Ktoś się zajmuje GPS-em i koordynacją kierowców. Ktoś robi research do potraw regionalnych, żebyśmy wiedzieli, co kurwa skosztować na Węgrzech. Ktoś bierze zestaw gier na imprezy, takie jak Jenga, Tabu czy inne tego typu pierdoły. Ktoś musi robić listę osób, które w jakich konkretnych w pokojach będą spali w hotelach. Ktoś musi robić research historyczny. Ktoś musi znaleźć mało znane rzeczy, jakieś opuszczone miejsca na trasie, na jakimś UBS forum węgierskim albo takich pierdół, no nie? My musimy na przykład napisać regulamin wycieczki, żeby pominąć takie sytuacje jak w tamtym roku, że ktoś będzie zszokowany, że nie śpimy w 3-gwiazdkowym hotelu, no nie? Ktoś musi ogarnąć, ktoś na przykład musi być zaangażowany w to, żeby budzić ludzi rano i ich kurwa gonić na śniadanie, żeby nie było sytuacji, że my wyruszamy, mamy czysty plan wycieczki, a ktoś nie zjadł śniadanie, bo zaspał, no nie? Ktoś musi zreść listę alkoholi, ktoś musi się zająć ogarnięciem roamingu i internetu dla całej grupy. Ktoś musi zebrać wszystkie klucze w hotelach, no nie? I wiecie, to są takie kurwa rzeczy. Tata i Kobara wpisał, nie jadam 99% owoców i warzyw, kurwa. Zaraz usuwam to, nie ma, że nie jadasz, kurwa, jak... I co, nie zjesz tego? Gulaszu na Węgrzech? Kurwa, pewnie, że zjesz. Dobry wiecz, Kaszub i do ciebie też Amanda napisała. Dziś przyjrzałem komentarze pod podcastem SPE, super czytać miłe komentarze. Ej, ja wam, a propos tego, ja wam pokażę dobry komentarz, kurwa. Pokażę wam dobry komentarz, kurwa. To jest czysty content. Bo Kaszub, ty będziesz osobą tak jakby odpowiedzialną trochę bardziej z uwagi na to, że wiesz, na przykład jak będzie problem z hotelami i coś będzie trzeba tam rozwiązać, to ty jesteś osobą, która będzie dobra do tego i to tak samo. Bo wy pracujecie na takich pozycjach, że ja was będę nominował jako takich, wiesz, opiekunów, kurwa, mocnych grupy, no nie? Że jak będzie jakaś taka sytuacja jak w tamtym roku na przykład, ja nie będę w stanie odebrać, bo dopiero wejdę do swojego pokoju i coś będzie giga nagłego, to wtedy Kaszub albo ty, Tot, wy będziecie sprawować pieczy, kurwa. Pokażę wam ciekawy komentarz, kurwa. To jest właśnie w odpowiedzi do Kaszuba typ to pisał, nie? Kurwa, gigabeka w chuj. Ludzie już sobie takie, kurwa, takie rzeczy ludzie wymyślają. Gdzie to jest? Kaszub.
No. Gdzie to jest, kurwa? O, patrzcie. Kaszu w pewnym momencie dodał komentarz. Gdzie to jest? Na chwilę obecną jest... A kurwa, wy nie widzicie. Na chwilę obecną... Gdzie to jest? Na chwilę obecną 4,5 tysiąca wyświetleń, tak mało łapek w górę. Proszę, drodzy widzowie, się ogarnąć i łapkować w górę. I typ napisał, szkoda, że nie pokazuje łapek w dół, bo byś się zdziwił. I mu napisałem, powiedz, co sugerujesz, to chętnie cię wyprowadzę z błędu, Janeczku. Nie sugeruję niczego, czego nie widać gołym okiem. Sztucznie nabijasz publikę, bazując na chodliwym tytule i nie jest nim poe. Byłbyś nawet zabawny, gdyby nie fakt, że jesteś wyjątkowym egocentrykiem. O co chodzi, kurwa? Normalnie podcast o poe, kurwa. Może mi chodzi o to, że jest w nazwie oczami graczy Diablo, ale... Widzowie, przepraszam, że na mój kanał wstawiam filmy, bo sztucznie nabijam publikę, kurwa. Bardzo was, kurwa, przepraszam. No, sztucznie nabijam. A na filmie, guys, jest... Kurwa, mogę wam nawet to pokazać, nie? Poczekajcie, że wam... Zasięg, zaangażowanie, gdzie to jest? Zaangażowanie. O, tutaj. Podoba mi się 93,5%, kurwa. Jest, nie? Ludzie już, kurwa, takie kopium próbują sobie wciągnąć, nie? A mi się podoba. Kurwa, zaczęło się! Every part of Sanctuary is fulfilling and satisfying. Dungeons in particular are really close to my heart. Nightmare dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already experienced. Chyba jeszcze in their puszczają past kawałek playthroughs. starego, nie? They'll enter Filmu. the dungeon with a found sigil that alters the playstyle and the intensity of the dungeon. They're more difficult and they have additional objectives, and then they also have affixes, which add a degree of difficulty for you and your group to work through. One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeons is actually called Hellgate. Occasionally, these portals will open up throughout the area that will just pour out different monsters that aren't native to that region for you to also be dealing with while you're trying to handle everything else inside the dungeon. There's over 120 dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them can become a Nightmare Dungeon by finding a Nightmare Sigil and then using it to activate. Tu powinno się babkę zero doświadczeń z gamingiem, no a jak? Everything's a little darker, everything's more difficult. It's going to add a little bit of a twist of flavor on your particular dungeon. There's some targeted activities. By the way, guys, in dzisiaj to Diablo będzie... 4 Dzisiaj suit. głównym etapem, w sensie głównym tematem będzie endgame. Siema, hejterzy. Siema, hejterze. You're gonna find even more powerful monsters, and by killing them, you'll be able to gain these special shards they can take to go and Patrzcie w ogóle na moby, jakie tu są pokazane, nie? Zwracajcie bardzo dużą uwagę, widzowie. Bardzo was proszę na różnorodność mobów. Bo zobaczcie, że jak na razie oni pokazują inne lokacje, a są te same moby, co były kurwa w becie. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome. Jak będą pokazywać, bo to jest coś, co łatwo wypadnie z głowy, ale bardzo was proszę, zwracajcie uwagę na różnorodność. So you're going to go serve these bounties, gather different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. Maybe you're going to go to the Fractured Peaks and take out some werewolves that are rampaging in a town. They're contained activities that you can do alone or in a group. We really wanted to create variety for people to be able to spend time where they wanted to in the world. It's very cool the way it's been put together, and I can't wait for people to see it, to be honest. Ja też się nie mogę kurwa doczekać.
In Diablo 4, we have a focus on the world of Sanctuary. Jezu, There are tak parts czekam of na that premierę world tego do that Diablo are 4. where Lilith's presence in Sanctuary has begun to A to seep studio, through co jak co, mam manifest in zajebiste. poisonous Ktoś, kto areas się of zajmuje, When kurwa, players go to these regions, they get to engage in player versus tak player jakby conflict. reżyserią tego, These z offer Mistrzostwa Kurwa opportunities for the Świata. player to collect shards. But there is a little bit of a catch. In order to get these shards back to town, you will need to purify them. Other players will definitely know that you're attempting to purify your shards, so you'd better be prepared to fight if you're going to be playing. Ale z tymi shardami to jest pojebane, bo to ma być niby tylko do kosmetyków. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy a whole bunch of like interesting cosmetic items and rewards. It's a place for people who really love PvP and want to still get loot and still increase their character's power. Guys, a PvP w PoE wygląda tak, że się one-shotuje nawzajem w większości, nie? Jak mieliśmy ten mały turniej PvP. Nie wiem, ja nie wierzę w trochę, że będzie dobrze zbalansowane PvP w Diablo. It's really just going to be a way to keep coming back and experiencing more Diablo. Są jakieś Discordy, kurwa, We're really eager to hear all of your experiences and just enjoy które the się skupiają na PvP, bo w Diablo 2 są takie. Jakieś rawera a propos tego, co piszesz? Pracowałem z babką, co nie rozróżniała RTS-a i FPS-a. Live stream update. I'll be your co-host. I'm a YouTube content creator and professional Diablo fan. And I want to thank the Diablo team for having me here today. We're going to be diving into some juicy topics, and we have with us some folks who will take us through those. We have with us... Hi, I'm Joe Shelley. I'm the game director for Diablo 4. And for folks watching us here and keeping an eye on chat, please keep an eye on the cameras. If they start spinning end over end, you know we had a bad problem and we're not going to space today. Fair. Okay, I'm Joseph Pipora. I'm the Associate Game Director for Diablo 4. And I'm Adam Fletcher. I'm the Associate Director of Community for the Diablo franchise. So we have a lot to talk about today. We have Riker here. Thank you again, Riker, for joining us to be our host for this actual live stream itself. And we did want to do a few quick agenda items and so forth beforehand. Just a reminder to everyone that Diablo 4 obviously is coming out in June, and you can still pre-order. Niżej. We do have deluxe and ultimate versions available for pre-order, or you can pre-order just the base game itself. But the deluxe and ultimate versions actually give you early access, so there should be a QR code if you want to pre-order for deluxe or ultimate versions of the game. Today, though, we have a ton to talk about. We expect this stream to be about 90 minutes or so, because we want to cover a lot of different topics, one being endgame, the other one being class balance, changes in regards to some of the beta feedback that we ended up receiving, as well as the dungeon feedback that we also received during our beta learnings that we actually posted last week. So without further ado, I'm going to stay quiet for most of the stream. You'll see me more towards the end. But I will pass it off to Riker to kind of start us. I'll be on Twitter the whole time. He's very busy. Yes, I'm looking at chat. Yeah. Yes, I'll be looking at chat because we will be doing Q&A afterwards. True. But I will pass it off to Riker because obviously, Riker, you've had quite a journey in getting down here. And of course, over the past week, you've been able to play the latest builds of Diablo 4. And we'd love to get your take and kind of hear, like, how was it? Yeah, I mean, absolutely. So I've been waiting for Diablo 4 since years before it was ever revealed. I've been waiting so long, I'm literally transforming into Deckard Cain. I mean, look at me. So yeah, when you reached out for the chance to come to the offices, play the latest build, then getting to come here, getting to experience it, getting to... Ale oni mają źle kamery ustawione. Patrzcie, jakie mają wielkie nogi, kurwa, nie? Czemu tak kamery ustawili? Trochę, kurwa, tak jakby nienaturalnie wyglądają oni są w takich pozach, nie? Awesome. Good to hear. I know one of the first topics that we wanted to jump into was, I believe it was talking a little bit more about the world tiers and the capstone dungeons, I believe. Yeah, because that's basically the gateway into all the other topics, right? Because we have the world tier system is like the different difficulties, and the capstone dungeons is how you unlock those and then get access to all that end game stuff. So I think we have some footage to show while Joe, you want to talk us? Yeah, let's talk about this. So yeah, I guess the first thing we want to talk about here is
When players are going through the base game experience, they're finishing the campaign, they reach level 50, they get to move into their first world tier content, which is the Nightmare tier. But before they gain access to that, they actually are going to have to go through what we call one of our end cap dungeons. These are longer and more challenging dungeon spaces that have big boss encounters. Kurwa, się bałem, że chyba nie pokażą nic nowego, wiecie? Milestones players are expected to pass in order to gain access to that next world tier. Now, Riker, when you were playing, you had a chance to actually check out your first NCAP dungeon, or at least as part of this test. What was your experience playing through this? Yeah, so the first NCAP dungeon, all right. I was one of those guys who was saying veteran difficulty is too easy, crank it up. So patrzcie, endgame'owy druid, 50 level. Patrzcie, ile kurwa zajmuje sklirowanie paka mobów, kurwa. To nie jest second slash, to nie jest kurwa, to jest izometryczny RPG. That's how I discovered that, yeah, if you die enough times, you gotta go back to town to repair your gear. So hardcore players beware. I had to learn boss mechanics, study, adjust my build, and eventually put my tail between my legs, go power up a bit more before trying it again. But then conquering it felt like a really great achievement, very satisfying. Yeah, these aren't really spaces we expect players to want to go and try to farm and try to get a lot of things out of. It's more, these are milestones, gates for players to pass or to gain access to that Nightmare tier. Once the players actually get into this next world tier 3, they're getting access to a few new features. We're going to talk about a number of them today. So you'll start to see that areas of the world are going to be affected by the Helltide system. No nie testują takich rzeczy, kurwa, po ile oni biją. Ja w becie biłem po kurwa 500k. Na 25. See sacred and ancestral items also begin to appear in World Tiers 3, and then particularly in 4. And also, in addition to those things, the world, of course, is becoming more dangerous as the players step into Nightmare and Torment tiers, World Tiers 3 and 4 respectively. Monsters can do more damage. They are going to be more aggressive. There's a number of changes. Joe, do you have any thoughts on some of the changes that we made to monsters in world tiers? Yeah. You know, one of the things I love about the kurwa, ten balst tu zajebisty, nie? Functioning as unlocks for the world tiers is that you've got this Czemu pokazują kaplicę z bety? Nie wiem, lecz się domyślam. You have something that you're testing yourself against. And then when you defeat that, you move into this entirely new world tier with all of the additional systems and mechanics and features that unlock. So you're really moving into a place where new stuff is happening. You're unlocking new cool stuff. Yeah, enemies are more aggressive, they're more accurate, they're faster, they're moving more quickly. You start to deal with champion creatures. Jezu, kurwa, ta kamera jest tak źle ustawiona, boli mnie to, kurwa. That's right, yeah. Jakby kąt patrzenia na tych ludzi jest, kurwa, aż nieprzyjemnie to wygląda. Wkurwia mnie to. Some projectiles have seeking, so they can home to some extent. They have some logic about how they group up and how they decide. No właśnie tak to wygląda, jak miałbym na fiuty patrzeć, kurwa. Parameters we adjust as you go up in world tiers to make the monsters more threatening, because of course the players are getting more familiar with the game, they're getting more skilled, and they're also getting access to more tools in terms of new abilities through Poza tym ogólnie to jest też tak jakby sposób na ustawienie tej kamery jest, wiecie, o tyle zły, że pokazuje ich bardzo dużą niepewność w trakcie rozmawiania. W sensie pokazuje ich całą mowę ciała, która może nie zawsze przemawiać na ich korzyść, no nie? Tak jak będą ruszali rękoma, jak będą ruszali nogami, jak będą butami, kurwa, ruszali. I dlatego, kurwa, zazwyczaj w takich konferencjach się daje głównie take na tak jakby od piersia w górę. Tak, jak tutaj. Bo nie pokazujesz, w sensie, bo pokazujesz osobę z tych istotniejszych jej elementów. Tak to powinno wyglądać. Zobaczymy, co pleby myślą. There's one more thing I want to talk about with regards to world tiers as well. And this is I'm very excited about this talk in general. I've been waiting to have a lot of these conversations and with the audience, they can kind of convey some of the more interesting depth and complexities associated with some of the systems. So in world tiers, you gain access to two new sets of items. Tak, mogli to trochę uciąć tak kinowo, dokładnie. And then World Tier 4, you gain access to ancestral items that could be dropped for players as they're going through those spaces. Now, with the players leveling up from 1 to 50, the items that you're getting from monsters that you're killing are going to be, the power is going to be based on their strength and level. So if you are, you're playing in the beta and you're killing level, 35 monsters for whatever reason, and you're going to be getting slightly more powerful gear as a result of that because the monsters are more challenging and they're going to be dropping better gear for you.
But once you have reached level 50, and that basically that flow means that as you're leveling up and you're fighting more challenging things, you're going to continue to like slowly upgrade all of your gear over time. You'll find a ring here, and a helmet there, a pair of gloves. Slowly. That's great. That's how we want you to kind of like get exposed to itemization systems as you're progressing through initially in the game. But once you get into World Tier 3, things change a little bit. So items that drop you have a chance to be sacred. Not every item in World Tier 3 is sacred by default. The higher the level of the creature that you're fighting, the more likely the chances that items dropped from that creature will be sacred in nature, or also based on the kind of content you're completing. Czy oni wracają do systemu z Diablo 3, że będą itemy i będą tier item, który się będzie nazywał Sacred i tyle i będziemy mieć lepsze fiksy? You could kill a pack of elites in your first dungeon in World Tier 3 at level 50. And you can get an item out of that group. Maybe it's a rare. You know, ja rare item dropped from pierdolę. that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. Tylko zmieniają nazwę Ancient na Is Sacred. going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of like Słyszycie the to, power kurwa? swing there. Będą... Once you get a little bit higher, Będziesz it's a little more likely to wchodził get na something nowy, higher in the range, kurwa, but it's tier very likely to get poziomu those really, really great trudności drops really early. i będziesz miał Because it's szansę super na to, exciting. że You ci want to wydropią try and, like, itemy, always be które się looking for, będą like, nazywały just the right Sacred i ring. It chuj. could show up like your best in slot ring for that for a sacred tier might show up at level 51, and that might be the one that you want to hold on to for the entirety of that tier. And you're talking about when you're talking about these sacred items, the level requirement for this ring, for example, is not 70, right? No. So the level, that's a great point, Joe. So the level requirement for this is actually to be set at the level at which you actually loot the item. So once again, we have trading in the game. If you are level 50 and you get a really, really great ring drop, that's going to be good for not quite your Przedmioty będą przypisane levelowo do levelu, w którym je dropisz, a nie do jakiegoś fixa? Czyli możesz wydropić fajny ring, ale go wydropisz na setnym levelu Paragona i on będzie wymagał setnego levelu? Jakbyś go chciał kurwa sprzedać, to będzie miał w chuj niższą cenę, bo go wydropiłeś na endgame'owej postaci? And there's more of that as you get into the ancestral tier, but that's not all. I think the next thing we're talking about is actually legendary. Co kurwa? To jest bezsens w chuj! So, all right. We've talked a little bit about legendary items in the past. You know, I really want to focus on things that we haven't spent a ton of time discussing, but to give a general overview, you know, legendary items in general are attached to like legendary powers. And these legendary powers, wyobraźcie sobie, że w PoE macie przedmioty przypisane do levelu waszej postaci, na którym to dropicie i macie postać na 99 i próbujecie opierdolić te itemy. aspect might appear on an amulet, but it might also appear on gloves, or it might appear on ring, or it might also appear on weapons. These things have a tendency to be in a lot of different places based on the power itself. And we like this because it lets players like extract aspects and powers from items and put them into other items that meet these certain criteria. It's fun because we want players to go and be chasing certain fantasies. It helps them kind of like hone in on certain kinds of builds and gets them excited about the potential of like kind of taking all these different Legos and kind of putting them together. Can I say Legos on stream? Yes. Legendaries, yeah. Legendaries is what I'm talking about. So so once you get all of these legendaries together and you put them together, that's gonna be really, really fun. So that's part of the fantasy we think of legendary items. Did you actually get a chance when you're going through 1 to 50? There's only a certain number of these that are actually available. But when you get into World Tiers 3 and 4, more legendary powers are available. Did you get a chance to see any like new legendary powers as you were playing? Oh yeah, I mean I definitely got to see a variety of legendary powers. I got a certain number of drops. Drop rates didn't feel out of control, but Wiecie czemu jest Acombound? Bo nie potrafią zbalansować ekonomii w grze, kurwa. Powers that came together to really make a build flow well. And I think my favorite power was probably on actually a unique item, and it was for the druid that made your werewolf form your true form. So I know a lot of people have been saying, hey, can I just be a werewolf all the time? Yep. Patrzcie. Yes, you can. Bonus damage, bonus damage, bonus damage, So unique items. So unique items only begin to appear when players enter the Nightmare tier. So once you're in World Tier 3, there's a low chance that some of the game's unique items will begin to appear for players as they're progressing through the spirits. And they're very, very rare. You know, these are huge chase items and opportunities here. Some of them are really important for build making. Some open up a whole different build paths and opportunities for players to go and pursue. These are things that are designed to be really exciting, like what you suggest there when you had that experience trying to gather the werewolf, the ability to stay in werewolf form effectively forever with that druid unique. Really, really cool stuff. And there's more of these unlock over the course of your level progression as well. You know, I think I saw Shaco earlier there in the list of unique items. That's correct. Shaco does make a return, and there's lots of opportunities for us to basically kind of pay homage to items that came in previous versions of Diablo, previous entries in the series.
You'll see a number of different items make returns. Items like Grandfather, Shaco, obviously. You'll see a few. Kurwa, żółty Shaco, nie zielone, pozdro, kurwa. Also, this is a good way for people to kind of see the new, font changes and so forth that based off the beta learnings that we actually ended up posting last week. Yeah, we'll get more into the beta learnings later in the live stream. We'll go over them in a lot more depth. But yeah, absolutely, the font was a great example. I mean, I think we added at least 20% more serifs to the, to the game. More serifs. Significantly more serif, yeah. But no, seriously, people pointed out that the font, while highly readable, and we spent a lot of time thinking about, you know, how the game is going to display on all kinds of different screens, different aspect ratios, TVs, right? And so we want the font to be highly readable in all of those situations. But it didn't feel as much like Diablo as it could have, and so we went back and looked for a font that was still highly readable, but had more of a Diablo thing. And you know, it's just a great example of you know, players pointing something out and us being able to react to it. Fonty zmienili. Yes, kurwa. What's the next thing we want to talk about, Riker? What do you think? Well, so we have all these legendary items. One semi-deterministic way to farm for them, Helltide. It's an activity where, well, I guess you can dive into how exactly you can target farm specific item slots to hunt for specific unique items. And it's going to be one of the main endgame activities that we'll be partaking in, right? Yeah, absolutely. So as I mentioned before, once the player gains access to Nightmare Torment here, they are going to, or Nightmare tier, they're going to start gaining, they're going to start seeing some of these new activities. One of them, which is Helltide. Helltide is basically going to be the situation where you're running in through the world of Sanctuary. You know, the sky turns red, blood begins to fall from the sky, new monsters begin to appear. Everything is more challenging. New events are going to start showing up. And as you're killing creatures when you're within one of these Helltide areas, you're going to be getting what we call cinders. It's this new currency players are able to collect while they're specifically within these spaces. And this is great because you get to take these cinders, and as you're wandering through the overworld, you might be running on your other players. You might be helping them do events together. Everyone's getting their own cinders as they go. You'll be looking for these Helltide caches you can see here. And these are great to your point about being able to target farm for certain kinds of items. So every one of the caches in the Helltide zone is actually tied to an item slot. And they all have different costs. So you'll be gathering cinders by playing within this space, trying to locate one of the caches that have the item type that you're looking for, whether maybe you're looking for an amulet or looking for a ring. You know, maybe you're looking for a Shaco. So you're looking actually to go find a helmet cache, and you want to keep trying to go after the helmet cache and the rare, desperate hope that you're going to get exactly the unique item that you're looking for, right? That's cool. We want to give you some of that opportunity, to target farmer a little bit. But there's actually a little bit of fun there too. So one of the things that's one of my personal favorite parts of the Helltide system is the idea that the players there's an extra set of stakes, right? When the player's running around with these cinders, they have the chance if they die, they're going to lose about half of their cinders every time they fall. And they don't drop on the ground; they're gone. So you have to be very careful about when you're looking to overextend as part of the combat experience in order to farm more cinders, get to the cache that you're looking for. Whatever that is, you are putting yourself at more risk the more you try to gather, and the greedier you get, the more likely it is that you're going to lose things. That's right, and there's a time limit on Helltide too, right? That's right. Helltide is only active, the Force of Hell only arrive for about an hour during when they are actually active. And then different areas of Sanctuary are picked for Helltide Zone each time it rotates and moves around. So you need to make good use of your power. And if you leave a Helltide Zone, those cinders are gone. You have to spend them. So if you see that the clock is ticking down, you're getting 5 or 4 or 3 minutes away from the end of the Helltide, you got to find yourself a cache to kind of deposit those things. Yeah, absolutely. My experience, I first jumped into a Helltide event with, I think, 23 minutes left on the clock. So I start by, okay, I'm scouting out the different chests or caches to see, okay, which is the one that has the slot that I'm looking for, what are the different costs, and then I'm doing some quick math. Okay, I'm gathering cinders at about this rate per minute, I have this many minutes left. Okay, I think I could afford the most expensive, the weapon slot, and I got to backtrack to that place in order to get there. And then I died. And I'm like, okay, recalculating. Yeah. Okay, how much time do I have left now? Okay, GPS, so quickly. Yeah. And then I died again, and better luck next time. Another hour before the next one comes around, I'll have a better plan this time. Now, granted, you can still get legendary items dropped for you. You can still get really good drops inside Helltide experiences while you're killing monsters. So it's not like if you lose. Ale jak ma się ten na przykład Helltide do kurwa MMOsa i do tego, że są ludzie kurwa happen to get jumped at the wrong time. Again, another great opportunity for there to be players widoczni. trying to help out in those situations.
Yeah, you know, one of the things I think is really cool about this is that On będzie instancjowany, czy... with loot and awesome loot inside, right? They, you know, each time a Helltide appears, they're in different locations, right? So you have to go and find them, you know, as Riker was saying. But for the duration of that Helltide, they're in fixed places. So, you know, when you go into the Helltide area, it's useful to scout out and see where the caches are. Przecież to się dzieje w open worldzie, no nie? And then you can, you know, Gra ma systemy MMOS-u, ma systemy kurwa MMOS-a, to co z innymi graczami? To będzie instancjowane? You know, you saw one of the caches on the screen earlier, you know, in some of our video that we captured for it. Now we did capture that with the UI off, so you can't Co jak see w tym open worldzie ktoś otworzy inny tą skrzynkę? In here there are boots. That's correct. So you'll know before you open that cache what's in it. And I mean, that's not all. I mean, there's other risks and dangers inherent in Helltide areas. You know, this is an opportunity for you to fight some different bosses. Again, like I mentioned before. Jeżeli tam faktycznie z zabijania mobów dostajesz to currency, to jak to się ma do ryzyka wchodzenia do tego terror zone'a, skoro są inni ludzie, którzy będą stać na spawnach i to zabijać, nie? Lots of really fun things happen inside these Helltide areas over the course of the player's experience. Nie rozumiem tego systemu, jeżeli nie jest instancjowany. Special crafting material, right? That's correct. There are craft materials. Może zapomnieli o tym. Really are coming directly from Helltide encounters and those experiences. So you are looking to also get some of the materials you need for like really high tier like weapon and item upgrades from going through these places. So Helltide is what we're doing to farm crafting materials in order to target farm specific drops. Another big activity that we're going to be doing, Nightmare Dungeons. You want to talk a bit about that? Yeah. So yeah, Joe, do you have anything you want to talk about for Nightmare Dungeons first? You know, Nightmare Dungeons are, we're going to talk again. We're going to talk about beta feedback at the end of the show here, or near the end of the show. But Nightmare Dungeons are our key dungeon replay for the later part of the game, right? And you're going to get sigils, and Joe's going to talk a little bit about the sigils. But we're really excited for players to get to check out all of the cool ways that the dungeons can really be transformed. 29 tirów, kurwa, faktycznie. Yeah, so first up, Nightmare Dungeons, very, very exciting system. Players haven't had a chance to play these in our betas yet, but as they get into the in-game content, start going through World PM ma 10 lat i ma 16 tirów mapek. W Diablo na premierę już będzie 29, kurwa. Other overworld content features that players will be able to engage with. Now, sigils are really interesting in that wracamy chyba do Diablo 3 i do... I do kurwa riftów poziomu 100. Albo 200, albo 1000. These are going to modify the way that level rolls out. But Nightmare Sigils, when they are activated, sigile są modifiery do dungeonów, okay. Open up a portal near an existing side dungeon. And in the pre-release version of Diablo 4 and additional seasons, we basically select a subset of all of the side dungeons of the game that can become Nightmare Dungeons for that period. So players become more familiar with a set number of these because they know that they can be populated with these Nightmare Dungeon experiences. So you might already know, whether it's Panic Claim or whatever it is, what the layout of a given dungeon might look like normally. But Nightmare Sigil is going to change that by introducing these new afflictions and then also these greater afflictions. We showed earlier in the video, like this, right now actually, we're looking at this hell portal, nightmare portal that can open up and basically spawn in all these monsters from other like monster families. It might not be native to that dungeon, which is pretty cool in that we like the idea that players are going to have to kind of deal with these new different threats than what they're typically used to as part of that encounter. And there's a number of these other like greater afflictions, like we showed the Stormbane's Wrath, that disc thing that was floating around around. Cały czas te same moby, nie? Really big, stunning, damaging effect. So you have to be mindful of where it is. So you should make sure you avoid it as part of the combat experience. Definitely adds a new wrinkle to gameplay as you're going through. And we add more of these afflictions as the player continues to level up and they get to go deeper and deeper into the Nightmare Sigil system, unlocking higher level sigils and dealing with like more and more dangerous threats. Nie ma damu, będzie Q&A, pytaj tam. Really great place, not only just to like earn experience and really push your build and make sure that you're strong enough to tackle. For every 5 intelligence, you deal 3 increased poison damage. Ancestral items in particular. And to są te these are the glyfy. places that you're going to be upgrading your Paragon glyphs. We'll be talking more about the Paragon system
right now. So, and then like, this is an opportunity to show the actual upgrade glyph screen. I just noticed like, hey, look, it's actually up right now. Int daje poison damage. So, yeah, when the player reaches the end of a Nightmare Dungeon, Int daje physical damage. Kolejny. Int daje fire damage. Plus experience, and basically slot into here and choose the upgraded. No kurwa, to jest serio najlepszy glyf, jaki pokazali. End up being some of the single most powerful modifiers you can apply to your character, above legendary powers, and even in some cases, even above some unique powers. So it's really in your benefit, based on your build. No nie, no kurwa, no nie róbcie sobie jaj. And upgrade them to exactly what you need them to do. And so the sigils that we're getting, what I noticed is that if you get some afflictions that you don't particularly care about, we have the ability to salvage some in order to craft sigils of our own, right? I think it's a 4-to-1 ratio, is that right? Yeah, just about. So you'll be able to get a lot of these different sigils by going through Nightmare Dungeons, completing Whispers, and through other content. If you're finding sigils that you don't really want or don't really want to run, because maybe we're gonna have like. Ale Bekę, bo patrzcie, nie masz monster attack speed, ale nie wiesz kurwa ile, no nie? Like salvage that back at the occultist, take that down to its sigil dust, and use that to basically make new random sigils for you to go ahead and run with. This is ways for players to kind of like, you know, push themselves a little Ale te sigile są do konkretnych kurwa typów dungeonów i jak wydropisz sigila, to musisz iść do tego dungeonu. Więc jakbyś chciał farmić dungeony z sigilami, to musisz biegać po całej mapie, kurwa. It was making me make choices during the gameplay. Like two that I can speak to, the nightmare gates that we were just showcasing. Let's say I'm in the middle of fighting an elite and I'm almost taking him down. I see that nightmare portal opening and I'm like, okay, should I take care of that before it starts spawning more monsters, or do I finish this fight first? I'm forced to make a Jezu, jak mnie decision, wkurwia and taka I gotta live with the narracja, to jest consequences. hack and If I slash, think, ja maybe I should pierdolę. take him down, and then no, the fight Słuchajcie, becomes more walczę z challenging. bossem, Nope, ale I pojawia take się care of that portal i first. wychodzą z niego moby Another one is, i I muszę forget the name, but pomyśleć, it's some czy kind of dobić blood bossa, cyst that czy starts to zacząć grow, bić te grow, moby. grow, No and then kurwa, you just to jest don't hack and touch it, it slash. eventually explodes. Napierdalasz wszystko, co się Huge dzieje, no area. kurwa. And it's either, Masz w połę destroy it walkę z before it Uber does that, Elderem, or get kurwa. the heck I masz away as fast dwóch as bossów, possible. spawnują się Again, kurwa 4 portale. making choices, I co it's robisz? like, okay, Napierdalasz I think I wszystko, po had prostu that jebiesz to get ołe. away. Siedzisz, Then I grab jebiesz, control, kurwa, and then tak o, boom, chłopie, one pyk, shot. pyk, 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 I kurwa. like how it changes Nie the myślisz, że dungeon ty, experience. nie wiem, czy mam bić bossa, czy moby. Jak możesz coś napierdalać, to napierdalasz, to jest hack and slash. Where you gotta be careful. You can't choose to just throw yourselves at these things, and if you're making mistakes, you have to really evaluate carefully how you're progressing. Yeah. Sure. That's true. So yeah, you got a chance to play through some of those. Kurwa, jak mógłbym otwierać non-stop portale, żeby wychodziły z tego rzeczy, to bym kurwa otwierał je wszędzie. Im lepszy density, tym lepiej. Actually, as part of the experience, based on how far you're able to push yourself as time goes on. So really excited about how far players can go with that. All right, now you're talking about glyphs and the Paragon system, so let's talk more about those Paragon boards. Dobra, go, paragony i glyfy, kopium, widzowie, zaciągajcie kopium, kurwa. Czemu oni to kurwa pokazują? Co oni pokazują, no? Przecież oni sobie sami robią kurwa pod górkę. Damage, bonus damage, magic note. The first, of course, is normal notes. Then we have what you show here is magic notes. These are different affixes that you can collect over the course of time. Usually they're like a little bit more difficult to find a direct like version of on items. So like something like this, for example, crackling energy damage. So there's that's a sorceress, so like a lightning spec sorceress ability or passive effectively, where she'll occasionally be crackling out damage to nearby targets. You can now boost that. A to jest w ogóle z globów, co wypadają na ziemię, kurwa. By the way, nie? But then there are rare notes, which is on the next slide. Rare note. 30% więcej damage'a felity. Rare notes have a pretty powerful effect right off the bat. You know, but then on top of that, there's this bonus effect down below that you can sort of see. Where on this one, it is, another 60% damage to elites. If you reach a certain amount of dexterity. Ja pierdolę. Ale jak masz więcej staty, to daje więcej. Więc nie hejtujcie, bo teraz te małe notki pod dexa mają sens, bo ta notka daje więcej bonusa, jak masz dużo dexa. Więc jak grasz buildem pod dexa, to chcesz stakować dexa, kurwa. Build making, theory crafting, kurwa. Wy sobie tego poba w dupę wsadźcie. And then when you'll be able to rotate them, you'll have to choose how you want to progress through rare nodes, whether you want to engage with the legendary nodes or not. This is a really important thing. Yeah. One other bit about this, just because it's easy for me to forget about, is that when you're going from Paragon board to Paragon board, like in the first board, this might be the cost.
But then when you're looking at the second board that you're progressing through, those requirements are actually going to go up. So it's not in your interest to go like run from board to board, just unlock as many of these as you can directly through that way. You need to spend a little bit of time into the board and pick the ones that you really want, because the next board you unlock 14 mesa na 4 sekundy po zabiciu elity, no to giga gówno, to prawda. The thing I think is really interesting about these is Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj w hack and slashach buty dają ci 40% move speeda, to 14% move speeda na 4 sekundy po zabiciu elity to jest serio mało. Przy diminishing returnie. And then I look at the requirements for those bonuses, and then I start looking at the normal nodes on the way. I'm like, oh, okay, well, I'm pretty close to the dexterity required here through my gear. No. Are there some dexterity nodes that I could hit on the way here that would take me over it? And how much do I care about that particular bonus? And then I'm comparing it to the other ones, and I'm thinking about that. So the normal nodes actually become sort of a path that you're trying to take to turn on these bonuses. Absolutely, and that's not all. There's one more node type as well, and then we're going to get back to normal nodes in just a second. So then we have our legendary nodes. So every one of the classes has a legendary node somewhere on it. And these are really, really damage powerful, increase. Nice. Per intelligence. They are a legendary power, effectively unique to the Paragon board system for that class and for whatever that particular board is trying to convey as its overall build type. So these are really, really powerful things to go and collect, but they're actually not the most powerful thing. This is just an additional extra powerful affix you can kind of apply to your character, but you kind of do this in concert with other things that you're looking for. Like I mentioned, the rare nodes. And I also talked before about glyphs, and we're going to talk about that next. So when you basically, as you're going through the board, there are going to be these sockets that you can unlock. And the sockets are going to be sitting adjacent to a number of other regular nodes. Now, the way that glyphs work is that you're going to put them into one of these sockets, and they are going to be affecting nearby nodes and also fueled by other nearby nodes. So if you hit certain thresholds inside some of the glyphs, you're also going to unlock powerful bonuses. They're going to always also affect nearby nodes at the same time. And as I mentioned before, glyphs can be leveled up pretty high. They continue to grow the radius of the affected nodes as you level up through certain tiers. So they can affect larger and larger areas. And the boards are not symmetrical in nature as you're progressing through. Because the player can rotate their board and choose which gate they actually want to enter from. You have to like kind of choose from board to board where are the sockets on this board. Are they near the stats I really want for this glyph? Nie, bo to online leci. Fueled by dexterity nodes within range of the glyph effect. To dobrze, to zapłacę to jutro. Strike damage, whatever it's going to do for me as a result. That's a really, really important choice to make, and because all of the boards have different configurations, different socket locations, and different things near those sockets. O co chodziło z tym, że jak wybierzesz tą nodę, to coś się zmienia. How does it matter? Like, how does it feel to do this relative to the rare nodes you might need on that board from a different board instead? Like fun decisions for players to make as they're going through. We want ultimately to feel like the Paragon board system allows for like incinerate, focus, burn type sorceresses to feel like they've got very different paths to the Paragon board, different decisions to make, even if all of their skill choices are identical. Ale to je edytuje jak te na przykład takie Jewele w PoE, czy po prostu wzmacnia ich efekt i tyle? Incinerate is a powerful sorcerer build for and you want to play Incinerate, you're not going to necessarily be the same. Czyli docierasz do noda, który ci zwiększa staty wszystkich nodów wokół. Nice. That's right. Nice. One thing I found really cool about the Paragon system that I didn't realize at first is that every Paragon board is almost like a Paragon class, like a specialization class, where it's all built around a certain theme, fantasy, playstyle, and it all revolves around that central or off-central legendary node, and then the rares kind of support that same theme, and it extends to the blues. So like on a Necromancer, like, oh, this board is like the pure summoner fantasy, and this one is the blood mage. And looking at it that way really like made it very cool for me to be able to explore. Okay, czyli trzeba inaczej spojrzeć na to, these two together. I'm going to go like bone and blood, and just further explore and dive into that specialization. Yeah. No, there's a 220 Paragon points players will have by the time they finish leveling up their character at level 100. We want those choices to feel like they've got meaning individually. Players can respect them for those choices if they want for gold cost. We want to be able to play with this system and be able to like kind of experiment with different ideas as they go. But importantly, we want them to feel like that the choices they made for the 220 matter a great deal to their overall performance. Yeah. To jest widzowie ten endgame, to są te paragony, kurwa. Zadowoleni? Well, I guess at this point we can talk about some of the beta learnings. We had a beta, the community gave a lot of feedback,
And you folks took in that feedback, digested it, and transformed it into actionable change in the game. You want to talk to some of the things that were changed? Yeah, I keep saying we're going to talk about that. Now is the time. So let's start out with looking at some of the class changes that we did. So there's a lot of text on this screen. Barbarian. Had an opportunity Passive damage reduction to check out our blog that documents a lot of the changes that we were able to make. Can be applied to elite monsters twice as long before they become feedback from players unstoppable. in the 2 beta weekends, and also Update legendary from, powerów. data that we get. You know, we get a lot of data. Whirlwind więcej spala. You know, how many times someone dies in you know, our necromancer's dying Druid a lot więcej in this damage'a dungeon, na or kompanionach. this boss killing, barbarians Mniejszy a lot of cooldown na times. ultach. And we can use that alongside player data to identify areas where there might be a class Improvementy w Maulu i deficiency or Pulverize. areas where maybe something is exceptionally strong compared to other things that are balanced. Częściej giną szkielety. Power. And so Więcej in bonusów w general, Book one of of the the things Dead. that we looked at from Corpse Explosion zredukowane, a Shotguna nie zredukowali. W sensie, ludzie mówią, że Corpse Explosion było problemem, a wy widzieliście speedrun kurwa mój z Nadinem? Ja nawet nie używałem tego Corpse Explosion, bo ten Shotgun był tak potężny kurwa. Każdy gadał to Corpse Explo kurwa, ale tego nawet nie trzeba używać. At low levels in particular, needed more damage reduction sort of built in. And so we added this passive damage reduction. So you're just going to take 10% less damage, just flat, no matter what choices you're making as a barbarian, and that's to account for some of the ways the barbarian has to get up close and personal with their sort of weapon-heavy spec. We also identified elements of the druid that kurwa, ale ten Lucky Hit Chance, kurwa, to jest takie gówno w nazewnictwie. Lucky Hit. Kurwa, w grach mieć kryta i nie kryta, kurwa. Jakby efekty nie mogły robić czegoś na krycie. Nie, tu masz kurwa kryta i Lucky Hita. Lucky Strike. It was a perma werewolf storm druid. So I'm a werewolf who's casting storm skills, and the playstyle was so tight, it flowed so well. Ja pierdolę, niesamowite, kurwa. Jesteś wilkiem i rzucasz spele. Wow. Jezu, ale wkurwia mnie nadawanie takiej narracji dodatkowej do grze, że tutaj po prostu w buildzie musisz pomyśleć, że robisz sobie builda Blood Mage'a i wydajesz tu punkty w Bone'a, tu w Blooda i jesteś Blood Mage'em teraz, nie? Wkurwia mnie coś takiego. Yeah, it's, you know, another thing that we did, if we take a look at the classes again, another thing that we did in terms of the melee classes is we took a look at bosses and monsters, in particular their attacks that deal damage in an area where it feels like there wasn't a way for the melee class to deal damage effectively while also avoiding incoming damage, right? Because a lot of times you'll have the opportunity for a ranged class range class is sometimes choosing between getting a better position and doing more damage, damage per second. And a melee class is sometimes choosing between taking damage, because even with the case of a projectile, kurwa, to jest hack and slash, napierdalasz wszystkim. The monster and then traveling, so you have less time to react in some cases. And so we took a look at boss abilities and bosses that our data showed were much more deadly. To nie było, jakby się wygląd postaci zmieniał, fajnie by było. Now, this also affects the necromancer class, because you might notice that we had a note here that states that summon minions will die more often. Now, we want the corpses to have sort of an economy. We want to have the sense that corpses are useful, you're using them to bring in more skeletons, and the necromancer pets, as a theme of this sort of bone. Jeżeli będzie tak, że na nekromancie będziesz musiał resumonować miniony cały czas, a możesz usunąć miniony całkowicie i zwiększyć swój damage, bo będzie cię to bolało używając tych korpsów, to skończy się to tak, że ludzie nie będą grali minionów, tylko będą napierdalać właśnie Corpse Explosion i wejdą w Book of the Dead, wyciągną, tak jakby wyciągnął miniony w kwestii dodatkowych profitów. We increase the damage that they take a bit, but we also, I was talking about
areas where bosses were doing too much damage to melee. We also took a look at cases where there were abilities that felt unfair for pets, where there was just like a huge damage in a huge area, and maybe it's no problem for a player to Ciekawe get jest out to, of jak it, bardzo to jest but zmienione, trying nie? to micromanage your pets to get out of Micromanage this. an army of skeletons to move around. Yes. That's not a fun gameplay that we're trying to capture specifically with the No necromancer class. So właśnie. No we widzisz, modified kurwa, the są damage that świadomi. those kinds of powers do to pets, both necromancer and druid pets, in fact. Yeah, we do want to make sure that managing your minions to some degree is part of the mastery of playing a necromancer, and that, like, you know, when skeletons go down, you need to accommodate that and make sure that you have corpses that you've been generating or keeping on hold for some of these situations. We feel that is definitely part of the fantasy of the necromancer class is needing to resummon, to your point, these kind of disposable soldiers that are supposed to be helping you. So we want to make sure that continues to hold true, but not to a point where like an armored necro can't go fight bosses. That's obviously not what we're trying to build with any of these changes, of course. We just want to make sure that the necromancer does get a chance to engage with those parts of the mechanics. Now another... And I did get to play the Summoner Necro, and I was summoning my minions regularly, so it was something that was a continuous part of the gameplay, but I never found myself in a position where, oh, I'm out of minions, I'm out of corpses, so the corpse generation rate it felt good. Rozumiem, mają w stajni tytuł, który ukierunkował co najlepsze w hack and slashu, mają PoE, które stworzyło genialnego hack and slasha i inspirowało się mocno D2, wiedzą co się podoba, a mimo wszystko robią wszystko na opak. O co chodzi? Ja też nie wiem. There were good options to get out of control and pairing effects. In many cases, To też jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Oni mają źródło, z którego mogą czerpać. Znaczy, wiesz, Papryczek, kontrargumentem fanów Blizzarda jest to, że jeżeli chcesz grać w Diablo 2 albo podobają ci się rzeczy z Diablo 2 albo z PoE, to wróć do grania w Diablo 2 albo do PoE. Monsters are doing crowd control. And To jest kontrargument. But I need to think about those options. And we saw feedback during the beta that at early levels, some classes. Jezu, oni cały czas gadają o tym, że kurwa trzeba myśleć przy tych buildach. In your play at the higher levels, did you feel like that was still an issue? I don't remember it being an issue at the high levels of play, no. Going back to my favorites, Barbarian now is my second favorite after being my fourth. Again, yeah, the melee playstyle I felt gelled really well with a high-level Barbarian. It all came together. I didn't feel I was being punished for being in melee. I didn't feel constantly crowd-controlled or an inability to gap close. You know, he had his the spears to bring enemies to me, the lunging attack to close the gaps, and a good toolkit to deal with everything. So the last thing I want to note on classes, of course, is that there are a few other changes beyond what you're seeing here. I think, you know, some people called out Hydra changes. You know, we made a lot of Może to jest problem, że nie muszą myśleć przy tych buildach i nie ogarniają całkowicie hack and slashy? Może, kurwa. Może to jest problem, że oni nie rozumieją, kurwa, tego. I dla nich to jest nieintuicyjne. Gratulacje za bicie Sirusa, dzięki. So we got a lot of feedback from players that there was a lot of running back in dungeons, and there were really two ways that we wanted to tackle this. First off, of course, if we have a situation where you're running back, we have a system that causes monsters to ambush you to make sure that it's not just running through an empty space. So we added more ambushes. But secondly, and this is really the more effective aspect of it. Czyli nie przebudowują struktury, tylko więcej mało będzie, okej. Where objectives were located in the dungeons. Oh yeah, that's right. Look at this. Graphic design is our passion. Yeah. Absolutely. I wish that I made this. To jest dungeon, której biegałem cały czas. Because it's, I did laugh really hard when I saw this the first time. So I loved it so evocative, much. but I did not make it. But I think this is a great example. So this is one of the dungeons that players called out in beta, Hoarfrost Demise, right, as one that had a lot of run back. And one of the reasons that you can see here that it has so much run back is that the objectives are laid out in a way that you have to run down a long, narrow hallway to get to Właśnie one. wręcz przeciwnie, go dlatego farmiłem, że nie miał runbacku. And then you have to run back down that narrow hallway. So we changed the layout of Hoarfrost Demise like this. Right.
So you can see that the objectives, which are those diamond icons there on your screen, are along the main path of the dungeon. And remember now, in this case, the player has explored all of the Obiektywy dungeon. są teraz na środku, But okej. when you're playing through the dungeon, you don't the map is fogged. You haven't explored it yet. But it's set up in such a way that as you're exploring through the dungeon, you're going to naturally encounter those objectives along your way, and so you're not going down and then having to backtrack along. Yeah, in our objective view, this was going to lead to smiles. Yeah. Yes. This is good. But no, it's important. Like we want to make sure that as you're progressing the space, you are naturally coming across these objectives in a simpler way, as opposed to you need to like kind of like wander and kind of like backtrack a lot more as part of that. Yeah, and in fact, we identified podkładki pod a kartkę. number of dungeons that got this feedback in beta, and we also, we were talking about Nightmare Dungeons. We also want to make sure that Nightmare Dungeons I tak, tu jest chujnia, faktycznie. Ale kurwa, dla mnie to jest akurat spoko dungeon, moim zdaniem. ColdDot Barracks is another dungeon that we saw a lot of. Oni pokazali tak te kurwa dobra, nie te fałki. Te fałki były kurwa najgorsze. Jak biegłeś tego całkowicie w lewo i tu był objective i potem wracałeś, szedłeś w prawo i znowu biegłeś w chuj, stawałeś tu i wracałeś przez pusty. Czy ten jest kurwa w miarę okrągły. And you can end up getting confused and running back. Because the other thing that happens here is that if you've run to an objective and the next thing that you have is back along a path that you know about already, then why wouldn't you just run back along that path that's empty of monsters? It's not fun. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego te dungeony nie mają schematów generowania się, tylko są stałe? Ja tego kurwa nie rozumiem. To jest hack and slash. One powinny mieć algorytm generowania się, a one są stałe i to jest problem, kurwa. No i wejście zmienili, kurwa. Yeah. Now, these aren't the only changes that we made either. There's some other things we did to actually just regular objectives. So there's things like, there are some dungeons where the players are asked to kill all the monsters inside a dungeon space. And in those situations, we've made it so like once the players reach a certain threshold of monsters they kill, rather than saying like, there are potentially as many as 50 zombies in this cave. After the player has killed, 49 zombies, they might still be normally looking around in the last corner where a zombie is kind of like hiding in a closet someplace, right? In this situation, instead, once you reach a certain threshold of zombies that you've killed, now they actually begin chasing you down. They start looking for you in that situation, such that you don't need to go crawl through the entire space and explore every Silnik jest zajebiście trudny do zrobienia. Oglądałem całe wystąpienie DevSpy. Współczesne silniki w ogóle nie mają wbudowanego generowania poziomów. Bzdura w chuj, kurwa. Oczywiście, że mają. To, co gadasz, to jest totalna bzdura i mogę ci to potwierdzić na podstawie tego, że z Zaifem już kurwa wiemy, jak wygląda ten, na przykład Fanerialu to wygląda. To, co napisałeś, to jest totalna kurwa bzdura. But in these situations now, when players are collecting this animal when they're running around to jest silników budowane. No ale kurwa, ale przecież zaimplementowanie tego jest w ogóle nieproblematyczne, kurwa. My już ogarnialiśmy, jak to się kurwa robi. Czy to jest zaimplementowane w silnik stricte, czy nie, to chuj mnie to obchodzi, kurwa, to się bez problemu robi. Speed you up and feel great to engage with while you're also going through a lot of the layout changes that Joe just talked about. Yeah, I'm glad you pointed out kill all monsters. Because, players rightly identified a couple of key problems. Like, first off, with kill all monsters, of course, if you're having to go and hunt down one of those monsters, that's effectively backtracking, right? You're running through an empty space. And the other aspect of it is that the sort of the intensity curve of like the excitement in the dungeon is going down. Like you're backtracking through a bunch of empty space, and then when you get there, it's not going to be an exciting moment. There's going to be four monsters hiding in the corner, and you're going to kill them, and it's going to feel sort of like, well, I guess that was a requirement that I had to turn one off. spider. Right? Yeah, it's almost similar to like Den of Evil, Diablo 2 feel and so forth, but now them being able to seek you out means less backtracking, less hunting in corners for that one fallen or wherever. Well, yeah, and muszą to zrobić, nie mogą zaimplementować z rynku Unreala, ale kurwa, oni nie są stary, wiesz, studiem kurwa, który robi tytuł za $1000. No przecież to jest kurwa ogromne studio.
What was your experience with these changes? Yeah, so this was probably my #1 complaint about the beta was the backtracking. I'd often, in a dungeon at some point, reach a point where I'm like, okay, I have to run Kurwa, back, or I have to wait for a proceduralna monster. generacja map And występuje with w these grach od changes, 30 lat, I don't think I kurwa. ever had one of those moments, or at least, I'm not going to say there was zero backtracking, but there Gadanie, wasn't że to enough jest that ciężkie do it would zaimplementowania, have to come jest up as an issue bzdura, that I would kurwa. have complained about. I know some people, say, oh, suck it up, backtracking has always been part of Diablo, it's part of the game. But like the changes made hasn't made the experience linear. It's not like, oh, now we just have one quarter to go down. As you were saying, like now if you do go on a side path, there could be things to run into, but just overall, everything from an experience standpoint just flows a lot better. I know with beta learnings Siema, Luigi. and everything that we took in from the community and we posted on the blog, we actually had a big question in regards to dungeons and resetting dungeons and how that actually works. And I do want to take some time for you guys to be able to clarify a little bit, because there's tons of questions, and then we tried to clarify, and I think we made it worse. So we're gonna let's re-clarify the clarification. Exactly. Yes. So the reset dungeon button, right? So we added this button earlier in development when there wasn't an easy way for dungeons to reset naturally. In fact, the way we added it led to some undesirable secondary effects because it was instant. It didn't care if you were inside the dungeon. It doesn't care if Dzięki Verdomer za 11 miesiąc. danger. You can just press it and Verdomer. press it out. You're all good. And since we initially added this, Zaraz ci sprzedam Pigeon Bangera, jakiego wymyślili. Dungeons to reset organically. Malson, dzięki stary za suba. Tutaj Pigeon tego. Jak będziesz dropił unikalny przedmiot, to był rare item w... Chuj wie. Generalnie jak będziesz dropił przedmiot w Diablo 4 i on będzie miał... Przedmioty w Diablo się podzielą na takie same tiry jak w Diablo 3, czyli że będziesz miał szansę na wydropienie przedmiotów z po prostu lepszymi afiksami i one się tam będą Sacred nazywały. I one będą przypisane do levelu, one będą miały jakieś fix staty i one będą przypisane do levelu postaci, która je wydropiła. Więc jeżeli wydropisz przedmiot na 50 levelu, to go będzie mógł założyć każdy na 50 levelu, a jak go wydropisz na 100, to będą go mogły założyć tylko postacie na 100. Fajny kurwa... Fajny system dywersyfikacji trade'ów, nie? Wyobraź sobie, że masz w PoE 99 poziom, farmisz i dropisz kurwa item i on jest na 99, bo ty masz 99. Not as quick, yeah. But it's right through the UI. You can do it from anywhere. To nie ma sensu w ogóle. And invite the other person to the party, to your friend to the party, make them leader, hop in, you'll get a fresh dungeon as well. Yeah, so hopefully that clarifies. You can still reset. Resetting dungeons is still a thing in D4. It's just we removed the button essentially, so you would just have to wait a little bit longer for the dungeons. Tam też było account bound, ale to były uniki, a oni mówili na przykładzie rarów. Nie wiem, to mi się wydaje, może źle zrozumiałem. Obtained through beta that we didn't actually record on the blog. One you actually tweeted about. Ale mówili o tych sacred itemach, nie? Ultra wide screens and being Zaraz able to to zobaczymy, jak się pass, skończy. Distance and so forth, and with specific abilities and whatnot. So people who are using ultra wide or mega ultra wide screens wouldn't be able to essentially cast to the furthest corner of their screen and be able to use abilities in that type of way. And then one other thing that we did notice during beta, which was world boss encounters and how players would actually complete a world boss encounter and then go back to town and then find another way of being able to, in that same window, go through another world boss encounter to obtain multiple opportunities of grabbing loot, which is something that we also did address through the beta learnings that we received from players. So that's true. Now, I'll point out that the first time you kill a world boss in a week, you are going to get more loot than you'll get on subsequent times. So there's additional incentive to
like there's less incentive to try to like find a way to like kill the same world boss 10 times, but you certainly will get some rewards from Yeah, exactly. Yeah. So Można it's not spamić the world exact bossów, rewards kurwa. or a clone of the rewards that you got from the first kill themselves. Great. I know we ended up learning a ton from the community in regards to the beta. Obviously, you guys got to hear a little bit about the endgame systems within Diablo 4. We do have a cool... What's this? Is it time for a surprise? Is it time for a surprise? It is time for a surprise. Wait, what? If you've been hiding on the internet and have not seen Rod Ferguson make very, very nonchalant tweets about this, This is the and more. This is the and more of the actual broadcast, I would say. So happy to announce that we've been hearing a lot of feedback from players about wanting to experience more Diablo 4 and check it out, before the game's release in June. And so on May 12th through May 14th, we are going to be hosting a Server Slam event where all players within Diablo 4 or who want to play Diablo 4 can jump in and actually check out the game again. This is a really important weekend for the team and the dev team here because we need as many people to really log in, check out Diablo 4 and play through the game because we need to test out our servers some more before we actually launch. Joe, I know you have a lot of want and need and emphasis towards this specific weekend, so I'd be curious to hear. Yeah, so first off, all of the changes that we just talked about in this live stream will be in place on the Server Slam. Yeah, so huge news right there where if you want to check out any of the changes that we made from beta, you will be able to actually check them out that weekend on May 12th or May 14th. That's right. And the other thing I want to point out is that we recently announced that we've gone gold, that Diablo 4 has gone gold. And that means that, we got all of those changes from the betas in. We did tons of, we learned a ton of stuff in terms of our servers, in terms of server configuration. Kostka Horadrimów wydrukowana, kurwa, z kartonu trochę pekowo wygląda. And so we were able to really improve our confidence. Patrz, jak tu się ładnie światło załamuje, jak tu się załamuje, a tu kurwa kartonowa kostka Horadrimu. We're so confident in announcing that we've gone gold. Now, the purpose of this weekend is to slam those servers, right? Really make sure that everything is exactly perfect for launch because that's really what's important to us, right? Błagam, zszutujcie to, kurwa. On day one, when the game launches, and so come slam our servers. Now, of course, this is very helpful for us because, and it's helpful if you want to play on day one. It's helpful for the Diablo 4 community to come help us slam our servers, but that's not the only reason to do it. When you participate in the Ale przecież oni wiedzą, ile osób grę, kurwa, kupiło. Ta gra jest buy to play, kurwa, o co chodzi? From the first two beta weekends, so if you didn't get a chance to Oni play, tworzą grę od kurwa 30 lat prawie. Od ostatnich 20 lat, gdy wypuszczają gry w trybie online, takie jak World of Warcraft, to mogą też być świadomi, jaki procent osób kupuje grę stricte na premierę. Jak mają duże pole do manewru. We've adjusted the legendary drop rates to be consistent with what you'll see on live. Tak jak będą dropić legendy w becie teraz, tak będą dropić już zawsze. There to make sure that we got plenty of testing on our legendary powers. And on top of that, you're going to have 48 hours to slam these servers, right? Now, during this time, a Shava is going to spawn starting about 24 hours after the servers go up, and then every 3 hours after that. So you're going to have, I think it's 9 opportunities to fight a Shava. Now, if you get to level 20 and you kill a Shava while you are level 20, so max level in this test, in this period of time. What level is it though? 20. It's 20. So you got to be level 20? Yeah. To get don't show up in the Shava at level 5 and think you're going to get this. Yeah, expect you'll get the reward. But what you're going to get is this Cry of a Shava mount trophy, which is
exclusive to this Server Slam weekend. W Diablo, kurwa, mounty. On your screens. Yeah, the trophy there and that horse's hip on the saddle there. Very Ale nice. ten That's really koń good. giga fajny. Yeah, That's awesome. We basically Oh my God. cut a horn, part of a Shava's horn off, and you know. To super wygląda. Ale made it- kurwa, to added jest some koń w gilding Diablo. And some nice metal work there. And of course, mount trophies in Diablo are cosmetic customizations that you can add to your mount along with mount armor. So this is a trophy that you can mount. It mounts, some trophies mount on the saddle. Ja nie wiem, o chuj chodzi z tym statusem gold. This is where the shadows go, apparently. Or they can mount on the side, on the horse's flank, like you see here with this trophy. Yeah, so again, like all rewards from the original first 2 weekends of the beta, including the 2 titles and the beta wolf pack will be available, as well as the Cry of Ashava mount trophy. And for the mount trophy, you have to be level 20 and kill Ashava. All classes will be available. And you'll be able to explore Fractured Peaks again from the 2 beta weekends that we Jezu, have ta grafika to mnie boli, kurwa. W ogóle jaką ona ma rozdzielczość do chuja, no nie? Jak to jest brzydko poukładane, kurwa mać. Oni to chyba robili bez kitu w trakcie tego streama, to ktoś musiał zrobić. Czy to ma rozdzielczość, kurwa, nie wiem, stary. To nawet 720 nie ma. Huge news for all of this. And we will have a blog that will be going either live right now or live immediately after the broadcast for players to actually read about all this information. And that will be available on Diablo4.com. So make sure to check out the blog, get all your information there, and jump in on our Server Slam weekend, March 12th through March 14th. It's another opportunity to play Diablo 4 before the launch, which is really great. And you can test all the new beta changes, which is really cool. And one other thing that I do want to note for at least PC players who are jumping into the Server Slam weekend, the team here has done some massive work on some of the PC optimization from the first 2 beta weekends. DLSS 3 for NVIDIA cards will also be available for people to try out in the Server Slam weekends. Or Server Slam weekend. Sorry, there's only one. I don't want to like set expectations or anything. But there's more graphic options and optimizations and so forth for PC players to check out. Yeah, looking forward to everyone really getting the servers and really helping out with the game. We do want to jump into Q&A because we always end with Q&A. Riker actually has a bunch of questions that he was asking his own community that we will most definitely go through as well. And then we're also going to be grabbing some questions here from chat and so forth. One question that we have been seeing that has like come up within the community beforehand, and we'll start off with this one, which is like, how long will it take us to get through the battle pass? It's a question that a lot of people in the community have been talking about over the last week and a half. And I know that we wanted to talk about it a little bit more here. Yeah, I think that there's a, so I've talked a little bit about this in the past, but I think one thing I really want to emphasize is that when we think about the battle pass for the for Diablo 4 after the game ships, we're looking at our seasonal players. We want to make sure that the players who are going through the battle pass, they're going to have a lot of content to consume, like outside the battle pass. They're in all likelihood to finish everything in the battle pass before they finish all of the content within a season to season. You know, so there's a ton of things to look forward to. We want to make sure that the battle pass as a result is balanced in such a way that players of all types and all play styles are going to be able to get a chance to actually complete this this battle pass over the course of time. Our goal is like if you want to start to make this, want to make sure that you are compelled to go through all of it as you're playing and just having a good time getting all of these rewards. Yeah. All right. Cool. Riker, I know you have questions. I want to make sure that you get some questions in and so forth. And I guess we'll just go back and forth for this. It'll make it easier for these two guys. For you guys, we'll just be doing this. Like, yeah, exactly. Just keep doing this. Kurwa, nie mogę pisać. Well, so first off, something that you were, I think, touching upon earlier, and correct me if I misunderstood, but I think on the topic of Nightmare Dungeons, it sounds like every season there's going to be a rotation of 30 dungeons that can be turned into the Nightmare Dungeons. Is that right? So we want to make sure that we've got a subset of the dungeons we have in the overall game. There's over 115 or so like side dungeons available in the baseline Diablo 4 experience. We want to take a subset of those each season. The exact number we're working on, we're going to think about that and think about it. But a number of those we rotate every season to make sure that we are highly to jest pierwszy sezon, gdzie dali Battle Passa, ale to jest grą całkowicie darmową.
And we also don't want players to feel that they're going to have this world where they have to be thinking about, all 115 different dungeons every season, every time, with regard to this system in particular. So that is the idea, is we do want to Tak, no, Q&A się zaczął od Battle Passa. To jest guys, najczęstsze pytanie o Battle Passa. Tak było, kurwa. Ja też jestem streamerem i ludzie się cały czas mnie pytali o Battle Passa. I do this every stream. From a Twitch user in chat. Do you have any plans to keep interest for people who don't plan to play in seasons? So we are going to be making on a regular basis part of our live updates. We're not quite ready to talk about like all of our seasonal plans and all of our post-launch plans yet, but I will say this: that we're going to be having a lot of like really rich and interesting content updates for our seasonal players. But we're still be making balance changes and adding new legendary items and like unique items and things of that nature for players who are playing in the Eternal Realm, the place where you will be able to never have to worry about like a character reset or do any of those things. There will always be new infusions of some game content at that level to players going in that space. Cool. But for the richest experience in the post-launch environment, I highly recommend checking out Seasons because we're doing some really, really cool stuff. All right. So one thing that I noticed in the December press beta to the public beta was that changes were made to the skill tree. There were like new passive skills, there were new paths made amongst the passive nodes. So I'm wondering, was the skill tree designed in such a way that you can, over the course of seasons or expansions, add new passive or active skills? Yes. So the skill tree really that we have for Diablo 4 at launch really is just the beginning for these classes. To na pewno pytanie, które chciał zadać, nie? More playstyles within each of the classes, we'll be adding new passes, potentially new skills in the future. These are things czyli guys, drzewko będzie rozwijane, ale później, po premierze, nie przejmujcie się. Passives, like new nodes, new things in the skill tree, more likely to happen as part of our our future larger like expansion size updates, rather than things might be happening as part of the seasons. We have lots of interesting customization options we're going to be adding as part of the seasons, but they might not touch the skill tree specifically. Okay. Będzie dodawane po streamie, We've been seeing this question a lot. I've been seeing it in chat as well, and there's I think some confusion in regards to altars of Lilith, how those will work in between seasons, or will those reset? Like, how does that specifically work? Sure. So Altar of Lilith are one of the features that players can go and collect basically in the overworld that we're going to contribute to their renown total within each of the zones. Well, and give permanent no tak, wyjdzie dodatek, potem może w dodatku, może potem w DLC-ku jeszcze jakimś innym, będzie spell DLC. Kupcie widzowie, So renown is reset on a ale może seasonal potem basis. dodamy. When you start a new character, your renown score goes back down to 0. You'll have to go and finish side dungeons, go do side quests, go find altars of Lilith, go do these things in order to kind of get that renown back up to unlock all of those benefits. Now you don't need to go do all of that content in the zone to max out your renown bar. There's actually way more activities that grant renown than you actually need to complete in order to finish going through and filling up all of the renown and getting all 5 tiers of the rewards. 2 czerwca wychodzi Diablo. To your point that you're just speaking about, Altars of Lilith also have another purpose, in that when you find one, they give you a stat boost that's supposed to apply to your character and all characters in that realm. The way that's going to work is that once you've collected that stat boost from a specific Altar of Lilith, that stat effect is going to propagate out to other characters of that game type. So basically, hardcore is going to have its own progression for this, where it's like if you were playing a hardcore character at launch and you go and you do all these things, Kurwa, ale mi znudzi ten stat stream boosts już you collect chuj, will nie? propagate to your hardcore characters you would make in the seasonal realm. And the same is true for players who are playing in the normal realm and playing the normal game mode. All the stat boosts they're unlocking via the Altars of Lilith will also unlock for their seasonal characters in the future, such that players don't need to go and collect every Altar of Lilith with every new season, but you do want to get some of them. They do still grant experience, and they do give you some bonus towards your boost towards your renown. But there's not the sense that you need to go and like do every single one of them every single time. We want that to be a really fun experience for players to engage with it, particularly while they're exploring Sanctuary for their first couple times at most, and have that bit of fun. Otherwise, players can choose to engage with them or ignore them as they go into their seasonal playthroughs in the future. Right. So characters, if you unlock a permanent stat boost in Season 1, that will persist into Season 2. That's correct. All right. With regards to item farming, we touched upon how Helltide, you can target farm specific. Poczekaj, on powiedział stat boost, kurwa? Się włączyłem. W sezonach się będzie stat boosty odblokowywały i to będzie przechodziło na drugi sezon? Off certain monsters, anything like that?
So we have a number of different creatures in the game that have a chance to drop particular things. World bosses, for example, have a really, really good chance to drop Scattered Prism, which is the crafting material you need in order to add sockets to items in the game. And then there are certain content types. Kurwa, czytałem czat i się totalnie zajebałem, co on mówił. For example, really only shows up in Helltide areas. And the only way to level A, kapliczki Lilith, okej. Nightmare dungeons. When it comes to item farming, we also, and I've talked a little bit about this in the past, but I think it's good to remind people and also just to continue talking about it, right? Because it's a new mechanic. And that is that when you're fighting creatures of a certain monster family, like zombies or skeletons for their respective families, those monsters have a higher chance to drop certain kinds of items. Grając pierwszy sezon, odblokowując wszystkie kapliczki i te wszystkie stat boosty, wchodząc na drugi sezon, ty nie masz wyzerowanej postaci. Ja wiem, że to są rzeczy, których bym nigdy nie chciał w życiu powtórzyć, jak farmienie tych kurwa kapliczek. Ale my nie zaczynamy na równym poziomie, bo ja mam bonusowe staty z poprzedniego sezonu, bo grałem w poprzednim sezonie. Wiadomo, że to na przestrzeni 10 sezonów się samortyzuje, ale... Every monster family has a few different things they drop this way. So as players are going through the experience, and particularly while they're leveling up in the campaign, they'll occasionally start saying like, oh, I'm getting like a lot of like rings from this, or I'm getting a lot of boots from this, or I'm getting a lot, and they'll realize that over time, they'll realize over the course of time that these are being dropped based on the monster families they're engaging with. So as players discover more of this, they continue to fight more monsters and start mapping some of these things out. Nie no, jeżeli na podstawie projektu gry widzą, że kapliczki są systemem na tyle nieciekawym, żebyś chciał to powtórzyć w kolejnym sezonie, to wypierdolcie to w kolejnym sezonie. So these are the sorts of things that, like, as you're diving deeper into like the hunting gameplay, the item hunting gameplay, these are things to look at. Albo sprawdźcie, że to nie daje permanent statów, tylko że to daje ci, nie wiem, jakieś skiny albo inne gówna, jakieś kurwa achievementy. Albo możesz to robić, bo na przykład dropi ci golda w momencie, w którym to robisz i tyle. I może to by było wtedy bieganie pomiędzy kapliczkami sposobem zarobku, na przykład tak jak laby, kurwa, w poe. Ale jeżeli jest system na tyle nieciekawy, że go nie chcesz powtarzać w kolejnych sezonach, a daje ci permanent staty, które ci przychodzą na kolejny sezon, no to nie jest kurwa sezon. To jest tak, jakbyś w PoE zrobił laby i jakbyś startował w kolejnym sezonie nową postać, to miałbyś już kurwa Ascendancy i laby zrobione. I kurwa 6 punktów. To giga głupie jest kurwa. All right, overlay map versus minimap. Minimap is a little map in the top right corner. Overlay is what we had in the past in D2, where you have this semi-transparency of the large-scale map over your actual gameplay. D4 does not have an overlay map. A lot of people are asking for it. What's the reason for no overlay? Yeah, so when you're playing through an action RPG, playing through that core loop, you're basically switching between two modes of behavior, right? You're killing monsters or you're navigating. And you're switching back and forth between those really quickly. And so it can be helpful to have that be as fast as possible so that you can I just killed those monsters. Okay, where am I going to go? Is there objective to the left or right? Right. And so the overlay map is very effective at doing that. In fact, it's so effective that it's up there's no reason to ever close it. And so there are a lot of solutions that we've seen different games do in terms of like trying to mitigate sort of its effects on combat in terms of fading areas around the player or other things like that. What we're trying to do is we're trying to keep the combat and navigation spaces as clean as possible. By separating them a little bit more, and so that's why you see the mini-map, system on the map. You see, in certain cases, edge of screen indicators on the mini-map. We want to add more of those kinds of things, but ultimately, you know, our goal is to make sure that players, when they're going back and forth between combat mode and navigation mode, that they have the tools to do it efficiently, and they don't feel like it's a huge hassle. So we're going to be continuing to look at this feedback. Czyli gracze chcą kurwa overlay mapę, oni mówią, że oni studiują w jaki sposób działa overlay mapy i że mogą zabierać przestrzeń na ekranie i dlatego nie do końca są pewni w jakiej formie to chcą zaimplementować. To jest w Diablo 2 i kurwa w PoE i jakiekolwiek zaimplementowanie tego będzie kurwa lepsze niż obecny system, gdzie ci się otwiera kurwa cała mapa, to się wszystko zamyka.
Bo teraz nie możesz bić mobów i nawigować, tylko jak chcesz kurwa zobaczyć mapę, to musisz otworzyć kurwa menu mapy. Co on pierdoli kurwa, co to jest za bzdura była? Co on co to kurwa? There is there are staircases and there are sort of moments where that shows up, and there's UI that appears, that shows up. But in many cases, our dungeons do have multiple floors, and because it's so seamless, you don't always notice. Now, in terms of, when you think back to Diablo 1 and adventuring down through the cathedral, and it's this very deep dungeon. Chodzi o konsolowców, ale na konsoli kurwa też masz stare overlay mapy. Nie możesz na konsoli mieć overlay mapy? Awesome. All right. With regards to PvP, is there any kind of instancing to separate out solo players versus groups, or are we going to see like 4-man squads ganking lonely players? Yeah, you will see 4-man squads ganking lonely players. I want to make sure I'm really clear about this. The fields of hatred that we have in Diablo 4 are not a place for honor. They're a place for slaughter. So if you go into those spaces, you need to be mindful that you are entering a chaotic realm of danger and threat. That's the fantasy. That's what we're trying to do. Now, players who go into these spaces might also be fortunate and find that there's a number of other players that are trying to peacefully farm up, in various resources while they're fighting there, and not actually be interested in engaging in PvP immediately. That also is a situation you might occasionally find yourself in. Kurwa, z tą overlay mapą. You want to take advantage of them. And you show up and decide you want to go and Widzowie, nie będzie tej overlay mapy. Kurwa, ta gra jest za miesiąc i oni teraz w odniesieniu do feedbacku powiedzieli, że oni jeszcze tego kurwa nie wprowadzają. Oni nie wprowadzą. To ensure that you're not always going up against like really high level players at a very low level. But in terms of like I'm walking in this space, is there any guarantee that there aren't 3 people somewhere roaming around this area looking to gank lonely people like me? The answer is there is no mechanic in place to prevent that from occurring. So you need to be mindful of that when you're walking around here. Go in there with friends, or walk in and be prepared to occasionally die. Especially when you immediately walk into a field of hatred. No, wprowadza jak stakowanie run w D2R. There's actually no real penalty for you in that case. That you haven't started to acquire any of the PvP resources in that zone yet anyway. So they have nothing to gain from killing and you have nothing to lose. No ja wiem, i mózg wybuchł od ilości informacji. Bym miał kurwa... Bym miał mapę na ekranie i bym musiał zabijać moby jednocześnie, kurwa. Ja wiem, ja dlatego nie gram w PoE i w Diablo 2 i nie używam overlay mapy, bo wtedy to jest za dużo informacji na ekranie. Nikt z tego nie korzysta. The same group of players repeatedly killing you. There are also two fields of hatred, so you can move between fields of hatred. And there are things like elixirs that can allow you to be more evasive or get away from situations where you feel like you're at a disadvantage. There are also, when you think about the fields of hatred mechanic, you're collecting these shards of hatred, and you're refining them so that you can turn them in. Mi się wydaje, że kopium tu kurwa powoli umiera względem tego, co oni mówią, nie? Locations that you can do that, there are several locations, typically active at a time. So you can sort of do some strategizing about where there might be enemy players and where it might be safe. That's right. When an altar is being used to purify those shards of hatred into red dust, you'll actually see a notification on your map letting you know where that's actually occurring. So if you see that there's a lot of activity in the northwestern part of the zone, maybe that's a great time to sneak over to the southeastern side and try to quietly and quickly cleanse some red dust of your own. Because once it's cleansed, you can't lose it. You don't drop it. Right. Yeah. Awesome. Jakby mapy były randomowo generowane i do nich by musiała być mapka, no nie, to też się nie da. That we actually our next live stream, in May, in early May, soon TM, will be actually focusing a little bit on our seasonal structure as well as battle pass and so forth. So we're actually going to leave those comments specifically for that. I keep looking down at the monitor and the people in production behind me keep going, Adam, what's wrong with you? That's just me. In regards to other quick questions that we do have, I'm going to just lightning off a few questions that have been coming up. These are kind of related, I would say, but one is a co-op on PC. Have we looked at doing something like that? And then separately, mouse and keyboard on console. Is that something that we've also looked into? No couch co-op on PC, no mouse and keyboard on console.
There you go. Mainly because, as you guys know, PC, like the account structure on Battle.net and having 2 accounts at the same time on one PC is a little difficult. And then on console, right now it's Nie just będzie controller chuj. play. Nie ma I nie będzie. And you know, as we get past launch and so forth, we'll look at more into feedback and everything from that end. I guess last question from me. With regards to the crafting system, can we expect that to be something that is built up to be more robust over time with regards to either seasons or, again, expansions? Oh, yes. So Diablo 4 is a game about killing monsters, collecting loot, screwing around with that loot to do fun things and make it get more performance out of it, modifying those things, looking for the right affix. Yeah, we're going to absolutely continue to be like just changing some of the crafting options, modifying them, providing new options that don't exist right now, building upon things we already have in place. You can expect to see a lot of things. Like Diablo 4 is a live service because it's a rich bed of opportunities to continue to like refine, change, update, you know, and modify. Jezu, ej kurwa, ja mam wrażenie, że oni sobie krzywdę zrobili tym livestreamem, naprawdę. Awesome. Last few small questions. Oni nie powiedzieli nic ciekawego na temat tego endgame'u. Nvidia DLSS 3 will be coming in A powiedzieli, że nie będzie overlay mapy, że nie będzie tych zmian, co konsolowcy kurwa chcą. Let's see. This is an interesting question. If you're on your mount, can you actually pick up crafting materials and stuff like that while you're on your mount in Overworld? There are a number of simple actions you can perform when you're on a mount. I believe right now you can pick up herbs when you're mounted. Gdzie na Gorel za drugi miesiąc? X2. Let's see if we have. The chat's moving incredibly fast. A lot of people are talking about WASD movement right now. We don't have any plans for incorporating that. It's something that we may look into post-launch or whatnot from our end. Cool. I think we got a decent amount of questions in. Talked about this To te pytania z czatu niezłe były, kurwa. To ta sesja Q&A zajebista. And the Server Slam. Ashiba's Server Slam. Yeah. On you mentioned WASD movement. So no, WASD movement will not be in the game at launch, but in the Server Slam, do check out the additional control customization options that we added. Yes. They are referenced on the blog, and we want to continue to add more ways to customize the control scheme in the way that you're thinking of. So something that we're thinking about for the future. Exactly. So thank you guys again, and thank you Riker for joining us this week. Cool. I know you've had a opportunity to play through the game quite a lot. We've just stuck him in a room. He's really just played the game a ton this week. Wychodzę ze stream, 20 really 000 osób, zadałem pytanie, odpowiedzieli. For the Diablo 4 developer update live stream. Again, our next live stream will be sometime in May, early May, and we'll be talking a little bit about our season structure as well as our battle pass. And a few other things that we did want to call out on in terms of Diablo 3. We have season 28 currently going on right now. It's an awesome season. Highly recommend checking it out. Yeah, check it out. If you haven't. And then of course Nowy Diablo sezon do Immortal, PoE, kurwa, they just came zapowiadał out with a big fajnie. update, Crucible, about a week or nowa two liga. ago that added a new PvP system into the game. So make sure to check that out if you haven't as well. For Diablo 2, we do want to announce one quick thing as well, which is the Diablo 2 Season 4 Diablo 2 Season 4 will actually begin on May 4th. So we did want to get that out so people can plan their calendars because it's always been a fun, exciting time within D2R for people to do the ladder race as they kind of get prepped for it, take time off, call off from work. We'll give you a doctor's note. It's perfect. So, but yes, thank you guys again for tuning in to the Diablo 4 developer update live stream. And we really appreciate you guys and appreciate the feedback. And thank you again, Riker. Thank you so much for joining us. Yeah, it's cool to have you. Yeah. Any parting words from anyone over here? Well, we would like you to slam the server. Yeah, do that. Yes. Yeah. You must be level 20. And, we tested, an interesting thing is that we tested the Ashava fight at level 20 to make sure that it was doable. Yes. We were pretty sure it was doable, but we did want to check to make sure it was doable. They were like, okay, go on. It is quite challenging. If you are having a lot of trouble with it, you can always go down to difficulty level. That's true. You could always go down to World Tier 1. That's right. Yes. And Woody Joe, we expect you to solo it.
For sure. And again, you can pre-purchase Diablo 4. We have a QR code up there. We have a deluxe and ultimate version that are available for the digital version that can give you early access up to 4 days before launch. So yeah, thank you guys again and really appreciate it. And oh yes, one other thing. We are going to be raiding into 2 Diablo partners, both from YouTube and on Twitch. So make sure to stay on the channel if you want to check them out. And yeah, ciekawe kogo zrajdują. Dawaj, let's go. Lamę. Yeah. Raid do Diablo partnera. Let's go. MKRR. Patrzcie, ale nie wiedzą, że druid jest tak chujowy, że nawet tutaj moszne mu już zaprojektowali, widzicie? Druid ma w logo moszne. Zajebiście. Wiedzą, że jest giga chujowy. Nie no, ta grafika to mnie rozpierdala Wy widzicie, kurwa, tu piksele można policzyć, nie? No przecież to jest jakaś gigabeka, kurwa, jak można coś takiego wypuścić na oficjalnym streamie, który 200 000 osób ogląda. Welcome. Yeah, small raid. Jesus. Oni zrajdowali, kurwa, typa, co ma 20 widzów i ma 1000, kurwa, ten? I to jest Diablo Partner Program, kurwa? Who's ready for the Server Slam weekend? To jest chyba jakiś pracownik Blizzarda, kurwa, nie? Won't save you from us. Welcome. To kurwa nie jest ten partner program. Damn, look at all those follows. Thank you guys, I appreciate you all. Raids in D4, that'd be nice. Dobra. Ja chcę jedną rzecz zobaczyć, bo z tymi itemami to jest taka kurwa bzdura. Gdzie to było? Quite a journey in getting down here. In there, it was a humbling build. You started to feel in the game. But once you get into World Tier 3, things change a little bit. So items that drop you have a chance to be sacred. Not every item in World Tier 3 is sacred by default. Przechodzisz na 3. tier i item może stać się sacredem. Czyli tak jak w Diablo 3 miałeś itemy, które były ancientami, to masz tak jakby wyższy tier itemu, no nie? The higher the level of the creature that you're fighting, the more likely the chances that items dropped from that creature will be sacred and im moby mają wyższy poziom, tym jest większa szansa, że wydropisz sacred item. Also based on the kind of content you're completing. But sacred items, when they drop, they drop at a very large range in terms of the power that they can have. So you could get into World Tier 3, you could kill a pack of elites in your first dungeon in World Tier 3 at level 50. And you can get an item out of that group. Maybe it's a rare, a rare item that drops out from that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. The sacred item I mówi o rarach. Is going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of like the power swing there. Once you get a little bit higher, it's a little more likely to get slightly higher in the range, but it's very likely you can get those really, really great drops really early, which we think is super exciting because we want you to be trying to like always be looking for like just the right ring, and it could show up like your best in slot ring for that for a sacred tier might show up at level 51, and that might be the one that you want to hold on to for the entirety of that tier. And you're talking about when you're talking about these sacred items, the level requirement for this ring, for example, is not 70, right? No. So the level, that's a great point, Joe. So the level requirement for this is actually to be set at the level at which you actually loot the item. So once again, we have trading in the game. If you are level 50 and you get a really, really great ring drop, that's going to be good for not quite your build, but like maybe you're playing a bleed barbarian. This is really, really good for like a berserk build or like a big fury build. And you say, okay, I want to give this to you can hold on to it. That could be a really valuable item to trade because it could be that its eye power is such that it's like really good for level 70 character, but the required level for the ring itself is level 50 because you got it at level 50. And that's going to raise with the course of time. We think that's going to be super fun for players to chase. And there's more of that as you get into the ancestral. Jezu, ej kurwa, oni to mówią w systemie tradingu na rerach, jakie to jest kurwa głupie w chuj. To jak będziesz miał 100 level, wyobraźcie sobie, że w Diablo 2 na przykład dropi ci Shako na początku, nie wiem, kurwa, tydzień po laderze, ty masz 90, nie wiem, 8 poziom, kurwa. I ty nie możesz tego Shako sprzedać nikomu, bo kurwa jakiś bambik na levelu 70 ci tego nie kupi, bo on nie będzie mógł tego założyć, kurwa. 100 level, 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 100 level,
Im masz wyższy level, tym mniejszą wartość mają przedmioty, które kurwa dropisz, bo nie bo skraca się kurwa próg poziomu osób, które mogą je zakładać. Ja pierdolę, ej, to jest kurwa najgłupsza rzecz. Tier, but that's not all. I think the next thing we're talking about is actually legendary and unique items. Ej, ja pierdolę, ej, to jest tak kurwa głupie. Ej, kto kurwa wymyśli jakiś plus tej mechaniki, bo ja nie czaję kurwa. Ale patrzysz na to tak jak na PoE, zapominasz, że 100 level to będzie parę godzin do wbicia. No nie, bo masz 50 poziomów zwykłych i 50 paragonów, kurwa. Należy do mnie. Dzięki, Jar Jar. Jaria Za 5. miesiąc suba. Podkreślenie Japania. X5, siema. No w Diablo, w poprzednich odsłonach Diablo też większość przedmiotów mogłeś zakładać na poziomie, nie wiem, 70, 80, nie? Nie no, oni mówili na 50 którymś, więc tak jakby paragon się wlicza do levela. W Diablo 3, w Diablo 4 będzie 100 leveli. 50 zwykłych, 50 paragonów. Ej, kurwa, to jest... Zobaczmy te przedmioty. Co tu mamy? Lucky Hit. Enemies with Leap, Upheaval or Whirlwind. Mamy szansę na to. Chance to summon an ancient to perform same skill. Aha, okej. Okay. Po co miałbyś kurwa summonować ancienta, który kurwa zrobi lipa do ciebie? W skillu do poruszania się kurwa. Co kurwa? Masz movement skilla i masz lucky hita, że movement skill przyzwie kurwa NPC, który użyje movement skilla, kurwa. No kurwa masno. Więcej damage'a. Damaging enemies with leap has chance to summon. Dobra, to jest to samo. So, all right. We've talked a little bit about legendary items in the past. You know, I really want to focus on things that we haven't też jest spent a kurwa ton of takie time discussing, to rozdzielczość. give a general overview. No jak masz item 50, ty masz 51, to możesz użyć. Czyli to jest taki anty-boosting, że bambiki nie założą? Nie, to jest tak, słuchajcie. Jest jakiś kurwa sacred item, jakiś rare sacred item z jakimiś kurwa statami, tak? Chuj wie o co chodziło, bo oni pierwszy mówili o rarach, a potem przeszli do legend, no nie? I on ci dropi i on ma jakiś predefiniowany range statystyk, tak? Czyli jest czymś chyba kurwa pomiędzy rarem a legendą. No nie wiem, posłuchajcie tego jeszcze raz, kurwa. You know, powerful enough to change a little bit. Their strength. I've been waiting to have a lot of these conversations, and with the audience, they can kind of tiers. In World Tier 3, you gain access to sacred items, maybe to appear for you. And then World Tier 4, you gain access to ancestral items that could be to drop for players as they're going through those spaces. No, czyli będziesz miał sacred i ancestral itemy na wyższych tierach. Szanse, że ci wydropią. Jakiś tak jakby boost do itemu, jakiś kurwa prefiks do jego jakości. Now, with the players leveling up from 1 to 50, the items that you're getting from monsters that you're killing are going to be, the power is going to be based on their strength and level. So if you are, you're playing in the beta and you're killing level, 35 monsters for whatever reason, and you're going to be getting slightly more powerful gear as a result of that because the monsters are more challenging and they're going to be dropping better gear for you. But once you have reached level 50, and that basically that flow means that as you're leveling up and you're fighting more challenging things, you're going to continue to like slowly upgrade all of your gear over time. You'll find a ring here, and a helmet there, a pair of gloves. That's great. That's how we want you to kind of like get exposed Amanda, dasz mi jeść? as you're progressing through initially in the game. O. Kurwa. Ej, weź jeszcze z $1 milion ogarnij. Kurwa. Ty, tak powinno być, widzowie. But once you get into World Tier 3, things change a little bit.
So items that drop you have a chance to be sacred. Not every item in World Tier 3 is sacred by default. The higher the level of the creature that you're fighting, the more likely the chances that items dropped from that creature will be sacred in nature, or also based on the kind of content you're completing. But sacred items, when they drop, they drop at a very large range in terms of the power that they can have. So you could get into World Tier 3, you could kill a pack of elites in your first dungeon in World Tier 3 at level 50. And you can get an item out of that group. Maybe it's a rare, a rare item that drops out from that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. The sacred item tier basically is going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of like the power swing there. Once you get a little bit higher, it's a little more likely to get slightly higher in the range, but it's very likely you can get those really, really great drops really early, which we think is super exciting. Dobra, do 70, kurwa. A rare item that drops out from that group that is powerful enough that could serve a level 70 character. The sacred item tier basically is going to have gear in it that goes from level 50 all the way up to level 70 in terms of like the power swing there. Once you get a little bit higher, it's a little more likely to get slightly higher in the range, but it's very likely you can get those really, really great drops really early, which we think is super exciting. We want you to be trying to like always be looking for like just the right ring, and it could show up like your best in slot ring for that for a sacred tier might show up at level 51, and that might be the one you want to hold on to. Dobra, to się kapuje na szczęście na 70. You're talking about when you're talking about these sacred items, the level requirement for this ring, for example, is not 70, right? No. So the level, that's a great point, Joe. So the level requirement for this is actually to be set at the level at which you actually loot the item. So once again, we have trading in the game. If you are level 50 and you get a really, really great ring drop, that's going to be good for not quite your build, but like maybe, maybe you're playing a bleed barbarian. And this is really, really good for like a berserk build or like a big fury build. And you say, okay, I want to give this to. You can hold on to it. That could be a really valuable item to trade because it could be that its eye power is such that it's like really good for level 70 character, but the required level for the ring itself is level 50 because you got it at level 50. And that's going to raise with the course of time. Some of them are really important for build making. Some To szako, kurwa. unique items. Co my tu mamy, widzowie? Potion drop rate, kurwa? Szako ma 20% damage reduction. Ja pierdolę. To jest ogromny boost. I 4 do twoich wszystkich skilli. Kurwa, to brzmi jak jakiś totalny out of balance. Kurwa, patrzcie na to. Ale wymaga setnego levela. Co jest, kurwa? Dlaczego te itemy wymagają setnego levela? Czyli w tej grze się będzie wbijało bez żadnego problemu max level? Cztery do wszystkich skilli i 20% damage reduction. Begin to appear for players as they're progressing through this experience, and they're very, very rare. These are huge chase items and opportunities here. Some of them are really important for build making. Some open up a whole different build paths and opportunities for players to go and pursue. These are things that are designed to be really exciting. Like Tak jest trochę, Jakub, no. Szako znowu wygląda jak brain dead item. Dropisz, zakładasz, nie ma nic pomiędzy. Like what you suggest there when you had that experience trying to gather the werewolf, Gain stealth, kurwa. Jezu, mechanika stealtha w hack and slashu to jest, kurwa... Well. The ability to stay in werewolf form effectively forever with that druid unique. Really, really cool stuff. And there's more of these unlock over the course of your level progression as well. A few familiar favorites, and then more over the course of the game. O, to fajne. Jak uderzysz 5 lub więcej enemisów naraz, to masz zredukowany koszt. Game's live development.
Also, this is a good way for people to kind of see the new font changes and so forth that based off the beta learnings that Ej, główna zmiana z tych testów to jest chyba font, kurwa. Jakieś inne przemyślenia widzowie? Dobrze chłopaki robią, nie? that we actually ended up posting last Yeah, week. yeah, we'll get more into the beta. The sky turns red, blood begins to fall from the sky, new monsters begin to appear, everything is more challenging, new events are going to start showing up, and importantly, as you're killing creatures when you're within one of these Helltide areas, you're going to be getting what we call cinders. It's this new currency players are able to collect while they're specifically within these spaces. And this is great because you get to take these cinders, and as you're wandering through the overworld, you might be running on your other players, you might be helping them do events together. Everyone's getting their own cinders as they go. You'll be looking for these Helltide caches you can see here. And these are great, to your point about being able to target farm for certain kinds of items. So every one of the caches in the Helltide zone is actually tied to an item slot. And they all have different costs. So you're looking kind of like you'll be gathering cinders by playing a set of stakes. You jumped in for side dungeon. And in the pre-release version of Diablo 4 and additional seasons, we basically select a subset of all of the side dungeons of the game that can become nightmare dungeons for that period. So players become more familiar with a set number of these. Kurwa, guys, powiem wam, że załamałem się trochę, nie? Serio, wygląda to giga chujowo. Giga źle to wygląda. A jeszcze te notki, kurwa, z paragonów obczajmy w sumie. To jest ważne, gdzie to kurwa było. So players become more familiar with a set number of these. This is an opportunity to show the actual upgrade glyph screen. I just noticed hey, look, it's actually up right now. What time? Slot into here and choose to upgrade even above some. And the village sum. If you're finding that down course in the game, opening should take row again. Experience to kind of quickly and to direct a passive effectively, or that there's this. So the point here to nearby targets. You can now boost that by finding this particular magic node, which kind of might eventually unlock other builds for you to kind of go and chase after. But then there are rare Sprawdzić, czy pytali o tego Battle... Na pewno pytali. Każdy kurwa pytał o Battle Passa, to giga ważne. Mnie też najbardziej interesuje, jak Battle Pass wygląda. Chuj w grę, jak Battle Pass wygląda. Nieważne, czy gra będzie fajna, czy nie fajna. Na ile godzin jest Battle Pass. The point here is that rare nodes on their own, of which there's about 10 or more per board. Rare nodes are already pretty powerful generically. But then on top of that, if you were able to hit these thresholds for the stat requirements for these rare nodes, that is going to make them very, very potent for you indeed. And when you're looking at the board, these are some of the most critical things you'd be thinking about when you're plotting your path through each board. Słyszycie, co on powiedział? To będzie najbardziej krytyczny punkt, który będziecie musieli rozważyć w waszym buildzie. Czy wy macie wymaganie, kurwa, statystyk do tego, czy spełniacie, kurwa, noda? Mi się wydaje, że to chyba podsumowuje wszystko, co, kurwa, trzeba powiedzieć o Diablo 4. This is a really important thing. Yeah. One other bit about this, just because it's easy for me to forget about, is that when you're going from Paragon board to Paragon board, in the first board, this might be the cost. But then when you're looking at the second board that you're progressing through, those requirements are actually going to go up. So it's not in your interest to go run from board to board, just unlock as many of these as you can directly through that way. You need to spend a little bit of time into the board and pick the ones that you really want, because the next board that you unlock to get more rare nodes of different types, those will be a little more expensive to unlock those bonus effects. The thing I think is really interesting about these is when the way that I look at the board, right? When I open a Paragon board, the first thing I do is go and look at the nearest rare nodes to me, to where I'm starting, right? And then I look at the requirements for those bonuses,
And then I start looking at the normal nodes on the way. I'm like, oh, okay, well, I'm pretty close to the dexterity required here through my gear. Are there some dexterity nodes that I could hit on the way here that would take me over it? And Ja lubię, jak oni procesy myśleniowe robią. Comparing it to the other ones, and I'm thinking about that. Wow. Mam notkę, co daje mi więcej damage'a, gdy mam dexa. Muszę kurwa teraz się skupić i pomyśleć, czy ja chcę dexa, czy kurwa siłę. Widzowie, jak macie synergię do dexa, to opłaca się pakować w dexa, czy wtedy w siłę, czy w inta się idzie? Kurwa, chuj wie, nie? Może kurwa, może jakieś guidy ktoś zrobi na necie i wtedy będzie łatwiej podjąć kurwa tą decyzję, nie? Ciężkie w chuj. So then we have our legendary nodes. So every one of the boards for each of the classes has a legendary node somewhere on it. And these are really, really powerful powers like you'd expect. They are a legendary power, effectively unique to the Paragon board. Patrz. Damage is increased by 2% per 20 total intelligence you have. Current bonus 50%. Co? Crackling damage is increased by 2% per 20 total intelligence you have. 500 podzielone przez... Tak, bo 2%. 500 podzielone przez 20. 25 razy 2, tak. Board system for that class and for the whatever that particular board is trying to convey as its overall build type. So these are really, really powerful things to go and collect. But to jest chuj powerful, guys, kurwa. Wiecie, czym jest Crackling Energy? Twoje niektóre skille czarodziejki mają szansę, że stworzą na ziemi taki Crackling Energy. Jak w to wejdziesz, to bije moba, no nie? Odbija się do moba. To jest Legendary Node, kurwa. Nie mogę w to, kurwa, wierzyć. To brzmi tak chujowo. I ten Legendary Node zwiększa ci szansę, że go nie skonsumuje, jak go striggerujesz, czyli że 2 razy się, kurwa, użyje. I zwiększa jego damage. Legendary Node. The most powerful thing. This is just an additional, extra powerful affix you can kind of apply to your character, but you kind of do this in concert with other things that you're looking for. Like I mentioned, the rare nodes. And I also talked before about glyphs. And we're going to talk about that next. So when you basically, as you're going through the board, there are going to be these sockets that you can unlock. And the sockets are going to be sitting adjacent to a number of other regular nodes. Now, the way that glyphs work is that you're going to put them into one of these sockets, and they are going to be affecting nearby nodes and also fueled by other nearby nodes. So if you hit certain thresholds inside some of the glyphs, you're also going to unlock powerful bonuses. They're going to always also affect nearby nodes at the same time. And as I mentioned before, glyphs can be leveled up pretty high. They continue to grow the radius of the affected nodes as you level up through certain tiers. So it means they can affect larger and larger areas. Jeżeli, kurwa, dostajesz tak jakby 50 punktów Paragona i masz glyph sokety, które nagle sprawiają, że wszystkie punkty Paragona wokół są więcej warte, no to przecież, kurwa, optymalizacja buildów się chyba będzie głównie skupiała na tym, żeby jak najwięcej glyph soketów ogarnąć i, kurwa, nodek wokół nich. Nature as you're progressing through, because the player can rotate their board and choose which gate they actually want to enter from. You have to like kind of choose from board to board where the sockets on this board are they near the stats I really want for this glyph, because you know this glyph is going to be fueled by dexterity nodes within range of the glyph effect, and it's going to do additional damage, whatever it's going to do for me as a result. That's a really, really important choice to make, and because all of the boards have different configurations, different socket locations, and different things near those sockets, you have a lot of interesting decisions to make about like where you actually want to invest your time. How does it matter? Like, how does it feel to do this relative to the rare nodes you might need on that board from a different board instead? Like, fun decisions for players to make as they're going through. We want ultimately to feel like the Paragon board system allows for like 2. Incinerate, focus, burn type sorceresses to feel like they've got very different paths to the Paragon board, different decisions to make, even if all of their skill choices are identical. Yeah, it's something that, we've talked about a lot with Diablo 4. It's the idea that even if you have, let's say Incinerate is a powerful sorcerer build for, and you want to play Incinerate, you're not going to necessarily be the same, have exactly the same loadout as another Incinerate sorcerer. That's right. One thing I found really cool Słyszeliście? about To jest znowu, kurwa, to samo. Loadout jest tak duży, że jak ty będziesz grał danym typem buildu, to nie będziesz miał takiego buildu jak inna osoba. To jest tak samo jak, kurwa, w Diablo 3 macie 8 miliardów różnych buildów, nie?
jest kurwa to samo pierdolenie. Paragon system that I didn't realize at Wiecie first jak is to that będzie wyglądało? Ludzie będą wchodzić, wpisywać Diablo 4 bez Sork build. I tak wszyscy będą latać kurwa na tym samym. every Paragon board is almost like a Paragon class, like a specialization class where it's all built around a certain theme, fantasy, playstyle, and it all revolves around that central or off-central Takie rzeczy legendary to się node, kurwa and może then faktycznie the w PoE rares różnią. kind of support that same theme, and it extends Ale w to the Diablo blues. przy So like 20 on a skillach Necromancy, to... like, oh, this board is like the pure summoner fantasy, and this one is the blood mage. And looking at it that way really like made it very cool for me to be able to explore. Okay, you know, I can merge these two together. I'm gonna go like bone and blood, and just further. Ciekawe co Lama mówi. It's like oops, super boring to run around this map if there's just no monsters and I just have to like I'm just like looking, but everything is already dead. Wait, where is it? Where is it? Oh, there it is. Okay. You know. So, yeah, so I do hope they increase the number of monsters, and I do hope they increase it to a point where there's certain groups that you just want to avoid. No, to też w sumie by było fajne. Jakby w Diablo 4 były typy mobów, które byś musiał kurwa omijać. To by było fajne. Tego brakuje kurwa trochę w Diablo 4. Nie? Kurwa. Zobaczmy co Nadir przemyślenie. Stratów, starasz się omijać wszystkiego co się da omijać, wychodzisz z chmurek i GG. A nie tak, mam 4% czas na blog, o co tym chodzi? Masz 4% czas na blog, ponieważ masz i słabą tarczę, a... Dobra, widzowie. Idziemy chyba na lepszą grę. Nie? Co wy na to? Bo napierdalamy sobie jakieś bossy w PoE? Co tu na to? Widzowie, ale bym sobie jakiegoś bossa napierdolił. Ma ktoś jakąś wejściówkę? Jak dam PoE, to będzie? A bym sobie Siurasa najebał. Widzowie, kto ma jakieś wejściówki? Mamy Siurasa? Teraz widzowie, popatrzcie na kurwa dobrego hack and slasha dla odmiany. O kurwa, IP moje pokazało na ekranie. Mamy wejściówkę na Siurasa. Kurwa, mam wejściówkę na Siurasa. Walimy Siurasa? O chuj. Na 20 levelu Ruthless Lost Selfam ci poleciał Gold Dream. Nice. Gdzie są skiny? Pod L? Pod J? Kurwa, tu są skiny. Są widzowie. Nie przyjmujcie się. Jest. Mogę sobie na jedno rzucić na broń, kurwa, efekt. Skiny są. Dobra. Widzowie, dawać wejściówkę na Maven ktoś, kurwa. Lecimy Siuras na rozgrzewkę, kurwa. Nie grałem jeszcze dzisiaj w PoE i bijemy Siurasa. Mój stream bez Siurasa to nie stream. I teraz widzowie, którzy nie grają, którzy tu przyszli tylko poglądać konferencję z Diablo 4, zobaczcie teraz, jak wygląda zrobiony boss w porządnej, kurwa, grze. Co można w hack and slashu zrobić, kurwa? Siuras. Widzowie, będzie znowu Deathless, czy nie? Uda się? Dobry wieczór, dobry wieczór. Deathless Siuras. Uwaga, full focus. Kurwa, przejdę tędy.
kurwa, swędzi mnie. Kajsiuras. Jest siuras. O kurwa. Już mu 25% ściągnąłem. A ta muza jaka jest zajebista, nie? O kurwa, dostałem na cipę. Dobra, zaraz pierwsza faza będzie skończona. A mi swędzi, kurwa. O kurwa, nie wiem, który. Ja pierdolę, ale na blisko, nie? Tu widziałem? O kurwa. Ten chyba, nie? O kurwa. Essa. No, ale kurwa tam jednego daja stankowałem trochę na cipę, nie? Ty, ale kurwa Crimson Jewela wydropiłem, to nie jest warte przypadkiem coś? Jakiego ja mam? Tear of Hope. Kurwa, 0,7 Divine Unidentified. Nice, kurwa. Unit 0,7 Divine. Nice, kurwa. Jak mi się podoba Elementar zamiast okultysty? Wiesz co? Jestem o wiele mniej tanki, no nie? Więc wydaje mi się, że okultysta jest lepszą wersją na kurwa HCK, no nie? Ale kurwa, stary, jak ja w poba wsiadłem, miałem 1,8 miliona damage'u, teraz mam 4,5, nie?
0,7 Divina. Nice, nice. Już zarobas dzisiaj, kurwa. Coś innego padło? Nie. Fire Res. Max, a to 2%, kurwa, myślałem, że 12. Nice, ale to nie zwróciła się, nie? Bo wejściówka na Sirusa ile kosztuje? Widzowie. Kurwa, zwróciła się. Ty, wejściówka na Sirusa jest, kurwa, taka tania? 40, 65, 80, kurwa? Ty, zwróciła się. Ty, to kurwa. Walimy Maven jakąś? Ubery może, co, kurwa? Co powiecie na Ubery? Tylko kurwa, na Uberach jest taki problem, że cały chuj widzę, nie? Weź Mavenkę przyzwij na Ubera. Nie, nie, nie. Ta, Uber Eldera walimy. Walimy Uber Eldera. Widzowie, jak ktoś gra w PoE, chce zobaczyć jakiegoś bossa, to dawać wejściówki i walimy. Ja muszę popracować teraz nad przeżywalnością. Co ja tu ostatnio źle robiłem, pamiętacie? Rot, spoil and fester. Co ja źle kurwa robiłem? Nie pamiętam. Kurwa, Vortexa nie utylizuje, nie? O kurwa. O chuj. Ty, od czego ja kurwa wybuchłem? Od czego ja wybuchłem? Aha, od kurwa okręgu. Nie! Kurwa! Ja pierdolę, dostałem takiego gigaslowa, nie mogę się wytepać, kurwa. Ja nie widzę tej chmury, wiecie, to jest kurwa problem. Dobry opener, kurwa. Kurwa. Ej, ale dostałem giga kurwa slowa. O chuj.
Oj chuj. Ile zostało portali? 2? Ale jeden padł. Dobra, 2 portale, będzie git. Jest. Ty, ale on ostatnio mnie zabił wybuchem po śmierci, kurwa, nie? Nic, kurwa, nie wydropiło, nie? Ja pierdolę. Ale kurwa gówno drop. Która walka mi się najbardziej podoba? Eater of Worlds chyba. Kurwa, ale sadż widzowie, nie? Co wolę kurwa podnieść? Dlaczego wybrałem drzewkę bez Eldritch Battery? Jest jakaś zasada, dla której się bierze tę notkę? No, to jest już czyste personalne, no nie? Czy wolisz grać z shieldem, czy wolisz grać bez shielda? Shield ci daje sporo przeżywalności. A jak grasz z Eldritch Battery, no to możesz sobie wtedy zarezerwować całą manę. To już czysto personalne, nie? Ten damage, ile ten ring, kurwa. Ja pierdolę, jakie gówno. Kurwa, 3 chaosy to gówno. To nie jest zarobek z elderów, uberów. Ja mam bardzo duży problem, wiecie, z Tattoo Life, Energy Shield, Light Rest, jakbym tu dokrafcił Spell Suppresso. A nie, bo to jest kurwa 2 linka, co ja pierdolę. Mana, Energy Shield. Tam boję biegam z Eldritch Battery i nie mogę się leczyć podkami HP i nie wiem za bardzo, czym szybko podnieść HP w sytuacjach kryzysowych. Jak nie możesz leczyć się podkami HP? Co kurwa, Eldritch Battery działa tak, że nie możesz się leczyć podkami HP? Spend shield before mana? No to lipa. Jeszcze jakiś bossik, widzowie i fani. Uber Maven może, co? Nie Uber Maven, tylko Uber ta Atsri. Ile na nią wyjściówka, by the way? Dobra, na nią też jest giga tania. Ile trzeba mieć, kurwa, 10 splinterów na Maven? No, niestety nie zrobimy, kurwa. Lecimy. Super była konferencja, diablo. Ale tych Uberów, jak grasz Eldritch Battery, to wtedy możesz używać aur na blessingu, czyli aura jest na jakiś czas, ale kosztuje manę, jak na normalnych skillach. O, widzisz, no to ciekawe. No, muszę widzowie te invitation zacząć robić.
A może chce ktoś zgiftować wejściówkę na main event? To teraz zrobię chętnie. To jest fajny exp, no nie? Serio, bo tu są same kurwa elite paki. Problem jest taki, że ja się na nie zawsze wypierdolę. Tu się wyjebałem, ale nie wiem na czym ostatnio. Ja wam powiem, że teraz jestem na takim etapie, że chyba idę trochę w przeżywalność. Wydaje mi się, że mam dobry damage i teraz będę chyba trochę próbował iść w przeżywalność. Damage teraz, tak, jeśli chciałbym mocno podbić damage, to damage sobie podbiję jeszcze bronią. Ale na pozostałym girze będę teraz szukał przeżywalności. Mnie tu kurwa wysadził tak ostatnio dziwnie. Co on tak długo zdychał? Zapasowy Joachim Szary 6 zł i 66 groszy. Witam. Chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie wyrwałem bana za stwierdzenie poka Sirusa, ale zamiast Sirusa napisałem Siurasa. 7 dni banicji i czaternia. Zróbcie hałas. No to kurwa masno. Śmieszne. Siema guys, Bonkol. Wchodząc tu pomyślałem, że ten jest najprostszy. I chyba za to zapłacę, kurwa, za tą myśl. Widzicie, pierwszy Sirus prześladował mnie, a teraz moich widzów. Co to było, kurwa? Co, kurwa, ja stałem tu w jakimś gównie, nie? Dzięki Jakim za szóstkę, no to tam pozdrowienia do więzienia, kurwa, wariacie, nie? Wyślijcie mu tam jakieś PDW, widzowie. Napiszcie Jachim PDW. Dobra. Z nią jest taki problem, że kurwa... Ona ma trochę takie, ja bym nawet powiedział, to są takie kurwa tanie mechaniki, takie tanie tworzenie poziomu trudności. I bardzo wiecie, co mi się nie podoba w jej walce. O to kurwa. Fazy przejściowe. To jest takie gówno. Okej. I chuj. Kurwa, mogę wyskoczyć, nie? Tu trzeba szybciej reagować.
to też w ogóle nie shieldem, tylko skokiem. Dobre to było, bo odpaliłem walkę od snapa. Essa. 1 do all val skill gemów, kurwa? Oj, niestety też chyba... Kurwa, ta baza jest coś warta? Chaosa. Dobra, nic nie jest warta. Może jest warta, jak ma 6 linek, ale... Ale chyba nie w takiej wersji, co? Nie, kurwa, normalnie ludzie to sprzedają. Nie, to chyba nie ma się co w to bawić. Kostka. Alchemy Orb. Increase cold damage. Critical strike multiplier with fire skills. No to nie. Chaosik z chesta. 3 levele do socketed fire gemów. Increase energy shield. Global critical strike. Fire damage converted to chaos damage. Increase spell damage taken when on low mana. No nie, to tego nawet nie ma co wystawiać. A Walmaska to też chyba jakiś giga gówno, nie? Ja mam w ogóle jeszcze jakiś niski roll. No. Też 2 chaosy, kurwa, max. I dla mnie Ciri jest jednym z lepszych bossów, bo nie możesz jej zabić na one shot. Każdy boss powinien mieć fazy. A ja się nie zgadzam. W sensie, może mieć fazy, ale tak jakby te interwały pomiędzy tymi jej fazami są giga irytujące imą. Dobra, co jeszcze, widzowie? Nie chciałbyś może spróbować Uber Sirusa? Nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, jeszcze mi trochę brakuje do tego bolidu. Dobra, jak się teraz robi invitation do Maven, żebym dropił te splintery, wy mi powiedzcie. Ale ci bossowy to jest taka RNG Fiesta. Ty, a Cortex, ty, ja nie robiłem Cortexa. Ma ktoś wejściówkę na Cortexa? Ja mam tutaj Maven Invitation, takie 3. I z tego jest szansa, że ci wydropią te? Z tego jest szansa, że ci wydropią splintery? Nie no, robiłem jednego, robiłem Uber Itera i no kurwa. Gdzie faktycznie, ja bym sobie Cortexa zrobił, kurwa. Gdzie jest, który to jest Cortex? On ma jakąś inną wejściówkę? Tutaj taką pojedynczą, kurwa? Cortex to jest unique mapa po prostu. Siema Yatashi. Wypadł mi wczoraj i go sprzedałem. Kurwa, to ja go opierdoliłem za Divina? Dobra. Jakie polecacie mapki? Aha, tylko poczekajcie, bo mam te tier 2. A kiedy... Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ja mam te wsadzone dżemy do Atlasu, że wszystkie mapki stają się 16, tak? Ale jak wsadzę tą jedynkę, to ona będzie 16, czy nie? Tylko nowe. A mogę to jakoś przefiltrować?
Shore. 13. Monstery więcej życia. Players can regenerate life or mana. Kurwa, chyba do przerolowania. Jest damage. O, dawaj. Ale kurwa mobów. Guys, wyłączam nakładkę mapy, bo nie ogarnę jak mam i moby i nakładkę mapy. Za dużo, nie? Wyłączam. Nie no, kurwa, żartuję. Potrzebuję ją do poruszania się do chuja. Chyba lepszy, widzowie. Wam, ja się trochę zaczynam bać tych zamrożonych mobów. Dokładnie, kurwa. Ja nie wiem, one mają taki kurwa damage, one jak Ubery biją do chuja. O chuj z tym chodzi, powiecie mi? Czemu one niektóre tak nakurwiają? I to seria z tych zamrożonych mobów to się najczęściej dzieje. O, Cluster Jewel. Wbijanie levela idzie kurwa giga ciężko. Co to kurwa jest? Czemu to tak podświetliło się? Six Linka? Ale przecież nie ma nic ciekawego. Tylko dlatego, że z Six Linka go tak kurwa podświetliło? U Vendora 20 fizzingu. Kurwa, widzowie. Mapę mam włączoną. Pewnie się wyjebie, nie? Mam nakładkę mapy. Ej, ale serio, to co oni powiedzieli o tej overlay mapie, to była taka bzdura. Katedra 16. Co powiedzieli? No, że generalnie problem jest z overlay mapą taki, że oni cały czas szukają odpowiedniego sposobu, żeby ją zaimplementować z uwagi na to, że jak otwierasz overlay mapę, to masz mniejszą widoczność tego, co się dzieje. I chcą, żeby gracze musieli myśleć pod względem tego, gdzie się przemieszczają. Nie wiem, jakąś taką bzdurę, kurwa, tak tym zaczął pierdolić naokoło, no nie? I że szukają cały czas nowych sposobów na zaimplementowanie tej mapy i badają jaki sposób implementacji tej mapy jest najlepszy dla gracza.
Tytanius 132. X4. Siema Kiszak. Siema Tytanius, dzięki za 4. miesiąc suba. Nie mów tak Kajet, oni cały czas myślą co zrobić, żeby było lepiej, kurwa. Dlaczego prezentujesz oczywiste rozwiązania? Co mamy? Free passive skillsy. Small grant 2 chance to suppress spell damage. 1 do atrybutów. 3 KS resa, 12 energy shielda. To będzie cokolwiek warte. No nie. A chuj, dawaj, wystawimy to za Chaosa. Nie prezentuj Kajet oczywistych rozwiązań, bo to nie o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy, okej? Aha, dobra, one mi się teraz tutaj wyświetlają jako 16. Dobra, git. Czyli wszystkim już będą tutaj wchodziły, tak? Nowe. Czyli ja nie przeglądam poprzednich tirów. Pokaż, ktoś Kajet skraftował. 20 elemental damage'a, 1 all fire spell skill gemów, damage over time multiplier. Can have up to 3 crafted modifiers. O kurwa, co to jest za ten? Fire damage over time? Niezłe kurwa. 2 multipliery. Fire damage, nie wiem jak często ignite jest ważny. Fajny kurwa. Kajet fajny. Sprawdź to ceną. Fire over time. Damage over time. 1 do all. Fire damage. 6 divine'ów, o kurwa. A często ignite jest istotny, czy nie? Nie. Ty, Kajet, to chyba chcesz mi kupić w takim razie teraz coś, nie? To jak na moim streamie to skraftowałeś, to chyba, kurwa, mi się należy jakiś procent z tego, nie? Czy ja się boję krytyków na mobach? Ej, poczekajcie, co to jest, po pierwsze? O te 4 rzeczy, co to jest? I czy ja chcę klikać sobie Maven Invitation? Wtedy jak klikam, to jest szansa, że mi wydropią shardy z last bossa? To tak działa? Okej, a to jest Exarch. Ty właśnie, Exarcha nie robiliśmy. Dawaj ktoś wejściówkę na Exarcha. Czad, dawaj ktoś wejściówkę na Exarcha. A dlaczego na Sirusa jest wejściówka taka tania? Bo łatwo się go farmi? Znaczy ja wiem, że kurwa, ja robiłem, ale ktoś mógł być za darmo. Dawno nie robiłem. Zarób, a nie? Ja zarabiam, ja nie przeznaczam tego na konto, tylko na gear, kurwa. Nie no, powiem wam, że na przykład jak byłem na Uber Eaterze, to wydaje mi się, że damage już mam w porządku do Uber Eatera. Tylko teraz mi potwierdźcie to, bo mi ludzie mówili, że ja mam bardzo mało damage'a, no nie? W sensie przeżywalności. I tam na tym Uber Eaterze nie one-shotowały te rzeczy. I one docelowo... Ja mógłbym ogarnąć taki gear, żeby mnie nie one-shotowały, nie? No, z 25% mu zbiłem, no. To nie są takie one-tap mechaniki na Uberach, tylko to jest coś, co idzie dostroić w girze. Wiadomo, mógłbym tak, kurwa, zagrać, żeby uniknąć wszystkiego, no ale kurwa. To nie na drugie wejście, nie? Na bossa, kurwa. Za dużo się dzieje na ekranie, kurwa. Widzowie, nie progresujesz z levelem, wiecie?
Ale kurwa skarabów podrobiło. A ja nie wolałbym może na przykład wstawiać skarabów do mapy, tylko że ja mam notkę, nie? W Atlasie, że nie mogę używać skarabów. Ale docelowo bym ją wyjebał. Kurwa mnie to trochę, że tak zdycham od takich one-shotów, nie? Muszę widzowie ogarnąć jakąś przeżywalność lepszą. Mógłbyś ogarnąć sobie kogoś, to cię wpuści na 5-waya i wbijesz sobie 3-4 levele. Kurwa, 3-4 levele to byłby cap mojego buildu, tak jakby, o jakim myślę. Ile kosztuje taka wyjściówka? Mówiliście, że Divina, tak? Jesteś właśnie na 5-wayu. Nie, kurwa. 2 Divine, okej. A to jest nudne, kurwa, nie? O tym stoisz w miejscu. Nie na stream. A wiecie, że było kiedyś coś takiego w Diablo 2? To usunęli? Na Uberach. Na Uber Trees tam się farmiło moby. Ale w ogóle z tymi statystykami od tych kurwa... Dobrze, poczekałem. Z tymi statystykami od tych posągów z Lilith to też kurwa trochę beka, nie? Że zostaje ci to na kolejny sezon i ci stat boosty zostają na drugi sezon. Serio, no wyobraźcie sobie poek, że zostaje ci... Masz zrobione laby na drugim sezonie, że startujesz na Ascendancy. Dziś jest czwartek, nie, widzowie? Ta. Ja bym już sobie pograł jakąś nową postacią w PoE. Tylko ją bym już robił solo na Ruthlessie i własnym buildem. Jestem ciekawy, co im kurwa... Co mi tam wyszło. A z Ruthlessa też można zrezygnować i przyjść na normala zawsze, czy nie? Bo z solo self-founda można. Dwa chaosy, kurwa. Wchodzisz i odpalasz Netflixa, no. Kurwa, poczekaj. Nie rób sobie SSF na Ruthlessie, bo tam na trade i tak wszystko drogie, ale ja chcę challenge zrobić, chłopie. No nie wkurwia takie gadanie, że się... Znaczy z drugiej strony zastanawiam się, jak duży byłby to challenge, w sensie jak dużo już wiem o grze, kurwa. No przecież ja mógłbym sobie odpalić poba i sobie zrobić samą build w pobie, kurwa, nie? A nie wiem, jak się liczy miniony w pobie. Ja bym chyba to na summonerze, wiecie, zrobił. Wydaje mi się, że do takiego solo przejścia gry będzie najłatwiejszy summoner, ale nie wiem. Kurwa, co on tak wydropił ten? Ale gówno. Nie wiem, dlaczego tak podświetla. To jakieś dobre bazy chyba są, ale... Dobra, ale chujowe.
A, bo to fracture'y były. Czekaj, to ja nie sprawdziłem wszystkich, kurwa. Niebieski to jest fracture, tak? Fire damage na łuku, to chyba nie jakiś super. Jeden level do socketowanych gemów na łuku. Ty, kurwa, to jest dobra baza, ale to jest jakiś elemental bow, kurwa. To jest dobra baza, fracture. A jak ja mogę zaznaczyć, że to był, kurwa, fracture? No nie. Kurwa, chaos. Co nie? Wróć po to. No kurwa, ale patrzy na to, na tą bazę z fracturem. Aha, bo to mi nie zaznaczyło konkretnego łuku. A to jest jaki? To jest ticket bow. Trzy chaosy. Patrz na item level 59. 85. Dziesięć chaosów. No, kurwa, macie rację. Zatem się da zresetować tą pozycję lootu? Lubię te zombie. Fracture int na ringu. Wanda, Alch. No, kurwa. Masz base item. Poczekaj, pokaż. Gdzie? Aha, jest. No. Ale... No, to jest 5 chaosów. Ale... No, po 5 chaosów. To zobaczymy, czy zleci. To wczoraj poleciało, nie? Ten cześcik. Cześcik, shieldzik. Set gateway. Chaos. Ale poczekaj, increase critical strike chance. No nie. Damage over time, ale to jest increased, kurwa. Totem life damage with swords, nie. Sage. Energy shield recharge rate, lightning resistance.
Totemy dostają kurwa light Olresa, chyba chujnia, co? To? 5 chaosów, taki kurwa ring, fracture syntem. Uj, można próbować szczęścia. Dziwi mnie, że jeszcze nie ma w połek przycisku dump all. Cannot be taunted. Nie można zeslowować. When I'm ready and not before. Po chuj chujowy jewel stary walować, nie czaję. Why don't you lay down your weapons and talk it over? Life is short, deal with it. No ale implik na po pierwsze trochę jest warty, a implik na Corrupted Blood na chujowym jewelu nie jest nie wiadomo ile warty, kurwa. Widzowie, wy nie znacie podstaw ekonomii i zarządzania, kurwa. Ale kurwa dobre density na mapie, nie? Kurwa, weź nie zostaw. Ty, pa, ona żyje jeszcze. Kurwa, Delirium Orb, fajnie. Czasami, no ale no to widzisz, to musisz mieć dobrą podstawę, kurwa. Tam to nie był fajny jewel.
Jak koruptujesz, to masz szansę na reroll. Ale to równie dobrze to możesz, kurwa, siedzieć i walować randomowe, kurwa, jewele, stare, ale to nie jest opłacalne, no ja pierdolę, co ty gadasz za bzdury? To skupuj randomowe żółte jewele i je, kurwa, waluj i zobacz, ile zarobić na tym, no. W chuj jestem ciekawy. To masz szansę, że skoraptujesz i ci, kurwa, zrobi całkowity reroll. Mówię, jak dropniesz, to się koraptuje, bo dropnął. No ale równie dobrze to możesz, stary, kurwa, walolby sprzedawać i tyle. Jakie jest przeliczenie walolbów do chaosów? To nie chodzi o to, czy możesz coś zrobić, tylko czy to ma sensowne przeliczenie. Czy randomowo zużywanie na, kurwa, każdy żółty jewel war orba tylko dlatego, że ma szansę, kurwa, ci skoraptować przedmiot, ma sens? Wątpię. Bo jeżeli by miało, to by ludzie skupowali randomowe żółte jewele i by je, kurwa, walowali. Jedna trzecia chaosa. Nie lepiej korapta rzucać, ale dobra, daj mi jakieś statystyki, że lepiej to robisz, kurwa. Bo jak na razie to jest źródło trust me, bro, kurwa. Dopo jest, kurwa, tyle programów, a widzisz, pierwszy raz słyszę, że coś takiego się, kurwa, robi i mi się wydaje absurdalne. To jest kwestia, jak lubisz sobie, kurwa, masz jewel i robisz jewel i sobie go walujesz, jelo. Jest opłacalna, a no kurwa, ale udowodnij mi to. No przecież to można poprzeć o statystykę. Bez żadnego problemu. Przejdźcie, kurwa, czego ja oczekuję? Informacji konkretnej. Ja nie robię rzeczy, bo ktoś mi powie, że on tak robi, albo że tak jego zdaniem się opłaca, tylko ja robię rzeczy dlatego, że jest to poparte danymi. Fajna mapa. Jak ona się nazywa? Dunesy. To po co robisz mapy? To samo mechanika gry, co robisz, bo coś możesz dać? Co ty pierdolisz, kurwa, Zaki? Co to jest za argument, inwalida? To po co robisz mapy? Kurwa, powtórz, błagam jeszcze raz to, co powiedziałeś. Ale jak ci udowodnić, to jest RNG? Jak udowodnić coś matematycznie? Sorry, Royken, kurwa, masz 8 lat, nie miałeś matematyki w szkole? Nie wiesz, czym jest, kurwa, statystyka? Nie masz do tej gry takich rzeczy jak, kurwa, drop table, kurwa, drop rate, stary, corrupt chance. Oczywiście, że, kurwa, są rzeczy do udowodnienia. Oczywiście, że to są statystyki, które, kurwa, można wyprowadzić. Moimi danymi jest parę tysięcy godzin w tej grze. Nie opłaca się kupować jeweli i corruptować, bo kosztuje cię to czas, a na pewno... Ale na pewno wyjdziesz na plus w long termie na koraptowaniu jeweli, jak ci siądzie Unix za parę divine. Aha! O kurwa! To stary, to jak wygrasz w totka, to wychodzisz na plus. To kurwa nadal.
Ej, sorry kurwa guys, ale z niektórymi to się nie da porozmawiać. Wy rozumiecie co ja mówię? Że wytłumaczyć wam to na jakiś kurwa prostszy język. Jak koraptujesz Crimson Jewel, to może ci wejść Reign of Splinters za 1-2 diva, ale ja jestem świadomy tego, że mogą ci wychodzić ciekawe rzeczy. Kwestia jest tylko taka statystyki, rozumiecie? Bardziej chodzi o to, że jak już masz Val Orby, to możesz spróbować. Nie. Bardziej chodzi o to, że Val Orby nadal posiadają jakąś wartość i to jest kwestia tego, czy statystyka przełożenia wartości Val Orba na ilość prób, jaką musisz wykonać, by coś otrzymać, jest surplusem. Rozumiesz? Ale wy kurwa, ja pierdolę, wy jesteście dziećmi kurwa z Polski, was się nie uczy takich rzeczy kurwa w domach, nie? Także skąd wy to macie wiedzieć? Faktycznie zarządzanie kurwa pieniędzmi, świadomość wartości niektórych rzeczy to jest za dużo kurwa dla was. Dokładnie, idź robić item esencjalnie, jak ci siądzie broń, to jesteś 100 divów do przodu, dokładnie kurwa. No to jest takie gadanie. Val Orbów nikt nie kupuje. Nikt, okej, dobra. Zobaczmy, czy kurwa Val Orby są kupowane. O kurwa, zobacz stary. Nikt nie kupuje Val Orbów. Faktycznie kurwa. Nikt nie kupuje kurwa Val Orbów. Nikt nie kupuje. Co wy pierdolicie za bzdury? Zawsze masz 50% na zwrot, no albo się uda, albo się nie uda. Walorbuj cały kół, bo jak siądzie, to będziesz miał OPG. No właśnie, kurwa. Dobra, widzowie, dawajcie. Co mam najdroższego? Walujemy, kurwa. Ej, rękawiczki mam, kurwa, dobre. Kurwa, mam tak dobre, że nawet ich nie ma. $17 divine'ów, kurwa, ktoś wystawił rękawiczki z Cold Exposure, sokety gemy i damage overtime i supresik, nie? Walujemy je? Kurwa, może wejdzie jeszcze 100 życia i będą warte 100 divine'ów, kurwa. Ja pierdolę, niektórzy to takie głąby są, kurwa. Ale dobra, czat, to teraz tak. Czy przeliczenie... Czy wy rozumieliście o czym ja mówię? Nawet jak ktoś nie gra w PoE, rozumiecie fakt używania resursa, który ma daną wartość? Na szansę na zdobycie czegoś, co może być potencjalnie droższe? I na ogólnie wyprowadzenie statystyki, czy dana rzecz jest opłacalna? To jest zrozumiałe dla was, kurwa? Mi się wydaje, że to jest jasne, nie? Co napisałeś? In the long run, one should expect Val 500 non-unique Crimson Jewels on average to reproduce 126 unique Crimson Jewels and observe one Reign of Splinters. Czyli trzeba mieć 500 nieunikalnych jeweli. Czyli na 500 jeweli i 500 Val Orbów dostajesz jednego Reign of Splintera. W skrócie, bo ja nie rozumiem, bo to jest tak. In the long run, one should expect to Val 505 non-unique Crimson Jewels on average to produce 126 unique Crimson Jewels and observe
Aha, bo 1/3, tak jakby się... Nie wiem o co chodzi. Czyli na 500 jeweli wychodzi jeden Reign of Splinters. Okej, ile warty jest Valorb? Dokładnie pamiętam, jak rollowałem rękawiczki na Colda. Miałem 8 Fire'ów i 8 Lightningów i potem trafiłem jednego... 1/3 Chaosa, okej, a ile jest warte? Ile jest warte... ten Reign of Splinters? Najgorsza rolka 1-2 Divine'a. Czyli potrzebujesz 500. Czyli potrzebujesz 316 chaosów on average, tak? To już ktoś policzył? No nie chyba, nie, trochę mniej. Nie wiem jak ty to policzyłeś, kurwa. Skoro potrzebujesz 500. O kurwa, ale map. Chodzi ci ile jest warty ten jewel? No ale patrz, tu ktoś mówi, że 1-2 Divine, a ty mówisz, że 300 kurwa chaosu. 1-2 Divine to nie jest 300 chaosu. 75C to jest 300 wali. No to wychodzi mi na to tak, guys, trochę jakby się kurwa na zero na tym wychodziło. Nie wygląda mi to na jakiś kurwa Uber zarobek. Statystycznie się wychodzi na zero, no. Val Spark. W sensie dyskusje o marnowaniu orbów mają szansę na trafienie czegoś dobrego, to na dłuższą metę prawidłowo droga na grę, jak się już zna grę. Samo zbieranie orbów niewiele daje w porównaniu do robienia itemów. To też prawda. W sensie, nie wiem, mi się wydaje bezsensowne, kurwa, to. To prawda, że wydaje mi się, że w PoS są lepsze sposoby na zarabianie niż, kurwa, walowanie tych jeweli, skoro statystycznie wychodzisz tak na zero. Ale też tak pierdolisz, żeby statystyka działała, to musisz mieć ogromną próbę, a nie raz na 500. Ale co ja pierdolę, stary? Powiedz mi. Mam wrażenie, że chciałeś powiedzieć coś kurwa mądrego, a nie zrozumiałeś, o czym mówimy. Ustosunkuj się do tej wypowiedzi. Bo chyba nie zrozumiałeś, o czym kurwa rozmawiamy. No ale domyślam się, że jeżeli ktoś wysłał statystykę Alors, to jest zrobione na większej próbie niż kurwa 500. To nie było tak, że typ trafił za 500 i stwierdził, że jest 500, kurwa. Ktoś wyciągnął skądś jakąś kurwa statystykę, tak? Such a beautiful career to
sensie udowodnieniu czegoś statystycznie, ta gra to ogromne LNG, nie liczyłbym na miarodajne próby. Ale co ja pierdolę, kurwa? Co ja pierdolę? Powiedz mi, wszedłeś do mnie na czat i twoja pierwsza wiadomość to była, że ale ja pierdolę. To co ja pierdolę? Powiedz mi, kurwa. Please one see, okej. Kurwa, ty z 2 chaosów na 1 chaosa. Niezły, kurwa, ziom. Biedak jakiś, kurwa. Typ 1 chaosa, please one see. No dawaj, typie, lecisz, kurwa. Thanks, bro, mi napisał. Widzicie, dla takich chwil warto żyć, kurwa. No, co ludzie pierdolą przy streamach z Poe, to jest hit, to prawda, kurwa. No Expro, czekam, kurwa. Brakowało znawców. Najlepsze jest to, że to są tacy znawcy, że ja mam w tej grze, kurwa, 100 godzin już i jestem w stanie to weryfikować, nie? Chłop skupuje itemy za 2C, za 1 i ma większy zarobek niż jakby walował Jewela. Bez kitów. Bez kurwa kitów. No to w końcu to jest gambling. No i widzisz, i teraz zaczynamy gadać, czyli wy mówicie, że jest szansa, że można to zgamblować. A ja mówię o stałym kurwa przychodzie. Widzicie, różnica jest taka, że wy jesteście zwierzętami, które lubią jednorękiego bandytę, a jestem człowiekiem, który lubi określone kurwa inwestycje i rozumie wartość kurwa pieniędzy. I to odróżnia właśnie kurwa ludzi od zwierząt. Kiedy widzowie stream z ruletki, kurwa? Napisała do mnie ostatnio jakaś ruletka z Sesa. I się zapytali, czy byłbym zainteresowany. Ja zawsze odpisuję, że byłbym zainteresowany, nie? I się zapytali, okej, to za ile? Podałem im cenę i mi już nie odpisali, kurwa. Czajcie? Jakie chamy? Nie wiem, o co chodzi. Chyba, kurwa, za dużo wpisałem. Chyba widzowie za dużo. No właśnie, może mi odpiszą, czy mi się przecinek nie pojebał. Może tak być, kurwa. Widzowie, to równie dobrze można, kurwa, farmić bossów. Tam też jest szansa, że ci wydropią dobre itemy, kurwa. Ja mam jeszcze, kurwa, lepszy pomysł. Kupować te unidentified jewele. No nie? Kupować te... No i chuj, debil, co, kurwa, nie chcesz? Aha. Kupować unidentified jewele i je identyfikować i liczyć na to, że będą dobre rolki, kurwa. Dobry pomysł na biznes?
Jeżeli wy naprawdę myślicie, że kurwa na gamblingu da się kurwa zarobić, to jesteście w sporym błędzie. Wierzcie mi, że jeżeli to by było coś, co by tak jakby powielało jedynie wartość inwestycji w tak prosty sposób, to by było już dawno kurwa stwikowane. Bossing da się zoptymalizować na pewny zarobek, ale trzeba przy okazji kierować ludzi, ale wtedy mówisz tak jakby o boss service komuś, nie? Ludzie chcą ci pomóc w zarabianiu divów, bo biegając mapy jest mniejsza szansa, że coś ci dropnie. Jedni skupują jewele. Tak, kurwa. Nie, no dobra, Chris, co ty pierdolisz, nie? Co ty pierdolisz? Widzowie, dobra, to ja nie biegam map, kurwa. Bo nie ma sensu, tylko skupujemy jewele i robimy gambling. No co, kurwa, no i znowu, i to jest kurwa źródło trust me, bro. Widzowie chcą mi pomóc, kurwa, jak mi chcecie pomóc, to mi dawajcie konkretne informacje, nie pierdolenie o Chopinie, nie? Bo jestem uczulony na takie, kurwa, taki bullshit, który wciskacie. Widzowie chcą mi pomóc, kurwa. Chcesz mi pomóc, to mi giftuj wejściówkę na Maven i zaraz Maven walimy na kurwę. Kurwa, lightning damage, no i chuj. Tak, ja narzucam ci zele na mapę. Kurwa, gorsze aury. Ja wiem, że można w PS zarobić na wszystkim, no ale no kurwa, na takim stary... Takie pierdolenie, żeby walować itemy, kurwa, no to jest taki bullshit, że chuj, nie? Jeszcze bez jakiegokolwiek potwierdzenia statystycznego. Czy można zarobić na craftowaniu? Można. Czy można na robieniu mapek zarobić? Można. Ale dlaczego się kurwa na tym zarabia? Bo to jest stała rzecz, którą robisz, którą możesz kurwa zminmaksować, którą możesz... No i chuj. Ale gadanie typu, kurwa, corruptuj jewele, bo może ci wypadnie fajny, kurwa, jewel z corrupt, to jest takie pierdolenie. Raczej jakbym szukał stałego zarobku, lightning rest na tym. Raczej jakbym szukał stałego zarobku, to bym go szukał w kategorii, kurwa, czegoś, co jest pewne. Nie, no to kurwa. Lightning rest na tym, na rękawicach, to ten. Ten quiver? Ten quiver myślicie? Kurwa, ty bez kitu. 10 chaosów. Widzisz? Nie miałem pojęcia, że Crit Strike Multiplier będzie tak dobry do kurwa. A rękawiczki? 5 chaosów. Waluj! No. Walować to, widzowie. Nie no, mam duży problem z tymi zamrożonymi mobami. Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego się tak wykurwiam na nich?
O kurwa, ty. Six Link? Ja pierdolę, ty jakby był dobry. Zmirrorowany Six Link. Armor, Fire, Lightning. No i chuj. Nic ciekawego. Kurwa, nic ciekawego, widzowie. Physical damage reduction? No nie. Kurwa, ty, to mogłoby być dobre. Czemu ich naraz nie sprzedawać? Szkoda, że nie Corrupt by mógł walować, no ja wiem. Zwalił to was chyba stary po łbie, wiecie, niektóre jak byliście mali. Sprzedaż itemu X i jego mirror copy da ci część orba, nawet jak do 6 Aha, okej. Okej. Jest inny pattern na sprzedawanie, rozumiem. Kurwa, stary, a to 5 linka. Lightning Chaos. Too much clutter. Te rękawiczki były 5, a łuk 9, nie? Chcesz pobiegać mapy z Aurabotem? Zobaczyć co to być tankowatym? Chcę, kurwa, dawaj. Czekajcie, to może sprzedam, kurwa, za 4 chaosy. A z Aurabotem biegamy, siema Janek. Mam Aurabota teraz, nie muszę się niczym przejmować. Aurabot daje aury, no nie? On sam z siebie nie ma damage'a. A czego ma Aurabota, to się nie muszę niczym, kurwa, przejmować. Jak bardzo OP są Auraboty. O kurwa, lab. O, dawaj, detonujemy to na kurwę. Dawaj to tym Aurabotem. Ja nie czaję tej kurwa mechaniki. Dawaj, stawiamy to gdzieś na pałę. Jest detonator, kurwa. I bez kitu, kurwa, patrzcie jak mi życie nie lata, nie? Ja pierdolę. Dlaczego ja za każdym razem jak powiem coś takiego, to się wyjebę? Wytłumaczycie mi to, kurwa? Za każdym jebanym razem. Albo jakiś. Nie służy mi chyba, kurwa, guys, Aurabot. Nie, tam był Detonate Dead, kurwa, nie? Ale jakiś szybki jesteś, kurwa, z Aurabotem, nie?
Nie, za szybko, kurwa, nic nie widzę, stary, nie? Amazing invitations. Dobra. Dzięki za aurabota, ale chyba nie służy mi to. Myślałem, że jestem nieśmiertelny z aurabotem. Dzięki. Max life int cold lightning. Zobacz co, jakie masz staty. O kurwa, ile on resów daje. 250 kurwa resów, elo. 35 000 evasion. 14 000 armoru, o kurwa. Ty jak grasz z aurabotem, to nie musisz mieć na girze chyba nic resów, nie? Masno w chuj taki aurabot. Siema Zajf. Dobrej zabawy, dzięki. No i 0 progresji, nadal 93 poziom, widzowie. Oj kurwa, trzeba tylko liczyć, że się wydropi coś, nie? Krater. Monsters reflect elemental damage. O widzisz, ja się już nie boję tego. Czy z całym robotem grałem postacie pod Magic Coin. 4 Divine, 45, 67 minus 64 na 97. O kurwa. Niezłe. A to jest jakaś specjalna mapa, kurwa, tak? Nie patrzcie, oni czasami są tacy, że normalnie spadają. No ja wiem, że to jest serwis od ludzi, no. Widzowie, jutro Dead Island wychodzi, jutro chyba w Dead Island będziemy pykać, ile dostanę klucz, kurwa. Bo powiem wam, że pisałem wam na Discordzie, requestowanie tych kluczów do Dead Island to strasznie zjebali niestety. Zrobili najbardziej nieintuicyjny system requestowania kluczy do gier, jaki widziałem do tej pory. O kurwa. Wychodzi w tym. O, ring, co ma bazę 25 elemental damage'a. Ty, ale to nie jest coś, to ma to 20 increase elemental damage na implikcie i to można go rerollować i to zostanie? Chaosik. To portal scrolla, ale fajnie.
Mógłby jakiś mirror, kurwa, polecieć, nie? Co wy na to, widzowie? Okej, co to wypadło? Properties are double well in breach. A, to nie, to jakieś gówno. Chociaż? Ale kurwa, poczekaj. Może jest coś, to farmi, kurwa, breacha. Nie. No i jest co? Nie no, w ogóle leveli nie wbijam. I co, ten Exo Pro już napisał, co ja tam pierdolę, czy tego sobie wystrał coś kurwa na czacie i tego nie wyjaśnił? Pokaż /user Exporo. No pewnie, że kurwa nie napisał. Widzowie, bambiki z was i tyle. Gracie w grę od kurwa wczoraj. Wasze największe gamingowe osiągnięcie to przejście kurwa Gotika bez kodów. I myślicie, że jesteście dobrzy w gry, kurwa. When I'm ready and not prepared. Ej, Janek, bo ty pisałeś, że ty z bratem możliwe przyjdziesz na meeting. Twój brat jest pełnoletni? A jest, dobra. Bo się zastanawialiśmy właśnie z Amandą, nie? Bo ja wiedziałem, że to jest twój młodszy brat, to się zastanawiałem, czy jest pełnoletni. A ty, Janek, któryś teraz prawo jazdy, żeby przyjechać, nie? Na meeting, czy jak? Bo u ciebie jest kurwa chyba ciężka sprawa z autem, nie? Bo macie auto i nie macie kierowcy. Ale ty zdążysz, kurwa? Na jakim jesteś etapie? A, z muszem. A, dobra, to gitara, kurwa. I z kim ty jedziesz? Z Sebą i Muszem, tak? I osobą towarzyszącą jakąś? Nie do Rumunii, na Węgry. Poza tym są 4 godziny drogi tylko. To nie jest nie wiadomo jaka trasa. Nie wiem, ogólnie w trasie się łatwiej jeździ niż kurwa po mieście.
kurwa, boss. Awakened Brutality Support. Awakened Gem. Ile jest warty Awakened Brutality Support? 36 chaosów, kurwa. Supported skills deal more physical damage. O kurwa. Deal no chaos, no elemental. Fajny, kurwa, Awakened Gemik, fajny. To zaraz wystawiamy za 35 chaosów i jest, kurwa. Ciekawe, ile bym już na walowaniu Jeweli zarobił w międzyczasie. Widzowie. Pewnie drugie tyle, kurwa, ale głupi jestem i... Im większy level, tym więcej kasy. Ale ja kurwa nie będę go levelował, nie? Faktycznie mogę go kurwa wbić, nie? Na 20. Jak dużym boostem są kurwa Awakened Gemy, jakbym sobie ogarnął Awakened Gemy teraz na swój gear? A można mieć Awakened 20 tego? 20 quality? No na przykład jest Awakened, kurwa, Val Cold Snap, czy nie? Czy Val to jest Val, a Awakened to jest Awakened? Aha, Awakened to są tylko supporty, okej. Okay. Widzowie, czy będzie mapka overlayowa na premierę Diablo 4? Otóż nie. O, 2 chaosy to 35. Na drugim zostaje broni, możesz tak zbić dżemy. Dobra, dawaj, sell. Kurwa, wcześniej miałem currency kład i teraz mam na odwrót, znowu klikam. God Slayer. Kurwa, no mi powinno być Sirius Slayer. Cove to jest ta, którą ja lubię? Chyba tak, nie? Ale widzowie, no ja 7% expa nabiłem. No nie, no to kurwa... Elemental Weakness na mnie, chuj. Ale bym sobie jakiś boss zajebał. Dawajcie ktoś wyjściówkę na Sirusa. Już ktoś kupił. $35. Nas się. O kurwa.
Ile jest Headhunter, słuchajcie, teraz widzowie warty? Kiedyś dużo się nasłuchałem o tym Headhunterze. 110 Divine'ów? Co kurwa? Myślałem, że wy powiecie kurwa, 2 Divine'y. Czy jak ja bym na przykład miał Headhuntera, to bym go chciał wstawić do mojego giru? Mage Blood 200. Co robi Mage Blood? Ej, a są takie buildy? Zawsze masz flaszki up. O kurwa, brzmi OP. I życia też, czy nie? Są na przykład takie buildy, że rezerwujesz całą manę, grasz Blood Magic i w chuj wysoki regen życia po prostu? Ja bym takiego builda se kurwa zrobił. O kurwa, poczekajcie. Patrzcie, ten zmirrorowany item, co im wyleciał. To jest streamonet, kurwa, kupił. Dzięki. Spoko, kurwa, ziomek. Dawaj tego typa. 0,7 to jest 18 razy 3, tak? To jest 57? 54. Co on chce? To jest seczka, kurwa. 3 divki już, widzowie. 3 divki. 2 do minion gemów, o kurwa, fajne. 1 do soketowanych gemów na boła. Ej, ale się nie mogę, kurwa, doczekać grania tego Ruthlessa, wiecie? Tam normalnie chyba każdy fusing, kurwa, w kampanii na wagę złota, nie? Kurwa. Ej, te itemy się z lekkim delayem wystawiają, nie? Kurwa, to byłby fajny, gdyby movement skilli nie odbierali. No kurwa, ma być ruthless.
tej lidze jest event, że trzeba zabić Itera i Exarcha Uber na Ruthlessie i tego nikt nie zrobi. Co ty kurwa gadasz? Na pewno to kurwa... Dziwne, że jeszcze tego ludzie nie zrobili. Nie wiem jak wolny jest faktycznie kurwa przyrost Ruthlessa. Jak byłbym takim kurwa graczem PoE, to... Albo bym grał takim serio, wiecie, takim kurwa... Jak miałbym kilka tysięcy godzin w PoE, to bym grał albo kurwa Ruthlessa, albo solo self-foundy. Na przykład jeżeli w Diablo 2 miałbym do wyboru zagrać zwykły ladder, albo kurwa Ruthlessa, to bym wolał kurwa w chuj Ruthlessa. Wydaje mi się, że tradowanie na tyle ułatwia grę, że i tak ją trzeba trochę jakoś utrudnić. Na ostatniej lidze, na softcore lidze, po 2 miesiącach maksymalny level to 96. Co wy gadacie, kurwa, aż tak wolny jest Ruthless? To kurwa must do fest. 100 extra physical as lightning, to nie brzmi najlepiej, kurwa. Sprzedam wyjściówkę na Maven za połowę ceny. Ile to jest? Kurwa, widzowie, brać Mavenkę za pół ceny? Bojan trochę chce kontentu, ale trochę by też chciał zarobić. Kurwa. Kto mi, widzowie, kupi od Bojana wyjściówkę na Maven za pół ceny i ją da, kurwa? I robimy Maven. No. Ja bym sobie zrobił Mavenkę fest. Kurwa, akurat wbiłem 12% levela, nie? I bym to wyjebał. Uj tam. Grunt, że leci geld jakiś. Widzowie, kto kupuje streamerowi? Dwu-trzymiesięczny gear nie jest komfortowy na Ubery. Ja pierdolę, to kurwa niezły ten Ruthless. To itemy, które ja mam obecnie na sobie, prograczy PoE na Ruthlessie po jakim czasie ladera mają? Nigdy. Aha. Aha. Czyli już mam taki gear, który na Ruthlessie, kurwa, to jest chłopie jak Mirrora. Mirror tier, kurwa. Widzowie, kupuje ktoś tą wejściówkę, czy nie? Widzicie, Witch zaoferował jeden za pół ceny, teraz drugi widz musi od niego to kupić za pół ceny i mamy profit. Jest dobry content, kurwa. Kaed, mi się wydaje, że ty byś chciał kupić. Co to jest dla ciebie 100 chaosów? Chyba nic nie warte, nie? Nie. Za 70. Kurwa, za 70k. Dobra, chuj. Dawaj, ja biorę. Dawaj, jaki masz nickname? Wchodzimy w Majwankę. Bojanku. Kurwa, to nie działa?
70k osób widzowie. 40, 60. Kurwa, wejściówka na Maven za 70k osób to jest jak za darmo, a wy nie chcieliście brać. Tylko zrób, no kurwa. Ej, tu nic nie mam, żadnych modifierów innych. Chodzę tak jak jest. Niech przynosi 1. No to let's go, kurwa, widzowie. Mavenka. No i chuj, cały X w pizdu. Tam się boję, że tam wyjść można. Ta na środku wolę dropić, kurwa. Okej, teraz mózg. O kurwa, ja pierdolę! Zapomniałem o fazie przejściowej mózgu, ale kurwa jestem idiotą. Memory game, nie? Lewo, prawo, góra. Lewo, prawo, góra. Ale na Sirusie też zapomniałem, nie? O przejściowej fazie. Na kolejnym killu. O kurwa, to jak mi źle zdropiło. Prawo, góra, prawo, góra, lewo. Prawo. Prawo, góra, prawo, góra, lewo, prawo, góra. Dobra, chuj, dobrze zrobiłem. O chuj. Dobra, następny memory game się wypierdalamy, to jest proste.
O kurwa. Nie wiem, gdzie ona jest. Prawo, góra, lewo, góra. Dobra, tu wypierdolka. Dobra, ten memory game to nie ma bata, żebym go ogarnął. Essa. Orb of Conflict. I tyle, kurwa? Ja pierdolę. Nie no, ja se robisz, kurwa. 40 chaosów w cipę. A Arn of Anguish? 9 chaosów unidentified. 5 chaosów, kurwa, te rolki. Ale nie, bo ja mam max life'a na nim. 5 chaosów. Ja pierdolę. Dobra, no to powiem wam tak. Wyjebałem się na fazie przejściowej. Totalnie zapomniałem o fazie przejściowej, kurwa. Totalnie zapomniałem o fazie przejściowej. I... ja nie wiem, kiedy się zaczyna kolejny memory game w ostatniej fazie. Wiecie? To jest ten kurwa problem. To 30 chaosów. A to ile? 5 chaosów, tak? 5. Nie było żadnych upgrade'ów. Kupiłem zbroję 1500 armora plus 400 armora, po założeniu daje mi jedynie 1500. Nie, to masz po prostu od bazy, czyli ona ma 1500, czyli jej baza ma tam 400, tak? 300 z kawałkiem ma jej baza i ma plus 400% armora, więc finalnie ma 1500 i dlatego jest na niebiesko, kurwa, liczba. Widzisz? Tak jak tutaj jest evasion, nie? OP build, degen z laserów nic nie robi. Ale degen z laserów ci, kurwa, nie daje degena, tylko ci life'a chyba ucina. W sensie life regena. Kurwa, ja już jestem na tym etapie gracza PoE, że już poprawiam ludzi, kurwa, w mechanikach z bossami. Jak ci coś w 3 dni w sklepie zalega, to zmniejszenie ceny to jest szybka kasa. Wow! Kurwa, dobry tip, kurwa. Że jak nie mogę czegoś sprzedać, to zmniejszyć tego cenę i może, kurwa, zejdzie. Wow. Dzięki, kurwa. Dajcie mi jeszcze jakieś tipy, kurwa. Witam. Siema, Raku, walimy jakichś bossów na łeb, kurwa. Ja bym podniósł scenę. A jak jestem głodny, to się je, czy kurwa nie? Albo na przykład, jak mi się sikać chce, to kurwa iść wtedy sikać? Jak dropniesz Divana, to masz 180C. Jak masz 0 HP-ków, to giniesz. Kurwa, Raku, gdzie byłeś przez ostatnie dni? Dobre, kurwa, te. Dobre rady dajecie, widzowie. A może, kurwa, bym zwiększał cenę właśnie. Nie no, widzowie, trzeba jeszcze napierdolić jakiegoś bossa. Nie no, Maywenka easy.
Znaczy, wiecie jaki... Dlaczego ona mi się wydaje prostsza niż... A wygraliście HCK, że się wykrzaczył, czy o co chodzi? I dlaczego ludzie mówią, że ona jest prostsza od Sirusa? Bo ona ma mniej takich jakby one-tapujących mechanik. W sensie jej one-tapujące mechaniki są bardzo proste do uniknięcia. Pierwsze dwa memory game'y są proste, idzie się zajebać, ale ja to też mówię z perspektywy osoby, która gra kurwa Vortexem. To przez to mi się jest łatwiej zajebać. I to jeszcze wielkim Vortexem z Elementalisty. A druga mechanika to jest faza przejściowa, którą też się bardzo łatwo unika. Więc tak naprawdę na main eventce, na trzecim kurwa memory game'ie, nie? Tylko się wypierdolić, ale ja nie widzę tego trzeciego. Ja tam mam lasery, ja tam mam Mavenkę, ja tam kurwa... Tam strzelają te gówna w ciebie i nagle się odpala memory game, a ja nie widzę kurwa 1/3 ekranu, nie? Pod Vortexem, bo biegam tam, no nie? I ja nie widzę tego. A bo kurwa Aurabotem grał Norix. Ja myślałem, że ty grałeś Aurabotem, że się wyjebałeś. A faktycznie, kurwa, Aurabotem grał Norix. A zrobiłem raku wszystkich bossów, wiesz? Ej, kurwa, dawajcie guys na Ubera, mi brakuje. Lewy dolny, ma ktoś? Robimy Ubera jeszcze. Kto ma prawy dolny? Zrobimy kurwa Ubery. Może tym razem będzie kurwa lepiej. Ma ktoś prawy dolny? Ach. Może też coś poleci fajnego, kurwica. Ej, ja mam 5 divine'ów już prawie w staszu. O bojanku. Sirusa... Nie robiłem jeszcze Uber Sirusa. Ale jeżeli Uber Sirius to jest tak jak Uber Eater, to... Kurwa... To beka, nie? Przez ten sępić tylko kup sobie. Słuchaj, jestem streamerem, kurwa. Muszę to robić. Sam byś dał, kurwa, jedną wejściówkę, piżam. Jeszcze mi nic nie dałeś za darmo. Ja stoję, kurwa, przy zrobieniu tych bossów w miejscu. Rot, spoil and fester. Ja tutaj, tutaj mam kurwa, wiecie z jaką mechaniką problem największy? Z tym, żeby widzieć w ogóle kogo bić. Beka. Kurwa, czy ja to odpaliłem z Mavenką? Tak. Dzięki widzowie za kurwa pomoc. Nie wiem, którego bić kurwa teraz. Tego. O chuj, nie wróciłem. Myślałem, że stałem w nim, kurwa. Wybuch i nie byłem w tym. Kurwa, nie widzę drugiego. Jest niebezpiecznie.
Nie lubię tej fazy, kurwa, przejściowej. When I'm ready and not before. Kurwa. Nie upierdolcie, że się switchnęli, jak on ma 1 HP. Dobra, easy, kurwa. Dostałem jakiś bonus za to, że to zrobiłem z Mavenką? O kurwa, Jewel. Too much clutter. Jest kurwa zaroba z widzowie. Unaffected by shock ground. O, poczekajcie, Kaid mi coś będzie chciał dać. Elemental damage, ancestral call, gówno. Gówno. Dobra, chyba same gówno. A ja mam przecież tych splinterów w chuj. Ile one są niby warte? Dzięki, Kajet. Nic ciekawego. Wejściówka na Itera za oczko. Kurwa, typ nie próbuje oskamować. Wejściówka na Itera za kurwa to. To jest kurwa hopie warte. Unidentified 2.6 Divina teraz? Co kurwa? I ty mi wejściówkę na Itera chciał dać kurwa za to. To nieźle mnie chciał kurwa oskamować. Dzięki. Zaraz to otwieram. Nie wiem co to jest za content widzowy, ale otwieram. 3 chaosy. Belta, patrz, ty psy kupić za 5 chaosów. Nie no, Mieciuś kurwa. Mieciuś śmieciuś kurwa, bo skamować mnie chciał.
A ile kosztuje wejściówka na Itera, kurwa? Z 80 chaosów. Widzowie, nie ma openingu, opierdalam to. To 2.6 Divine'a, kurwa. Nie stać mnie na takie, kurwa, openingi. Aha, no. Dla kontentu chciałem urozmaicić, kurwa, streamek. Dla kontentu mnie chciałeś opierdolić? No nie jest źle, kurwa. To mamy chyba inną definicję słowa content, kurwa. Ile na Itera kosztuje wejściówka? To jest Iter, kurwa? 100, kurwa, chaosów. Pijam to kupuje, no to dawaj, Pijam, ho. 2.6 Divine'a. Pijam nie wytrzymał. Gambling z nim, kurwa, przegrał. A to jest ten jewel taki zajebisty, nie? Co się wsadza. I on może być, kurwa, 30 chaosów warty. A może być ile? Co on ma tam takiego zajebistego? Essa. 20, 40, 60, 80, 100. Nice, kurwa. Ale zarobas, widzowie. Dawaj, linkuj, Pijam. No, nawet, kurwa, chyba gorszy mu wyleciał. Teraz zobaczymy. Nie ma, kurwa. OP z krytem. Increase maximum energy shield, increase maximum life. Critical chance while affected by hatred. Recovery rate of life and energy shield by malevolence. Physical damage from hits cold while affected by purity of elements. Kryt tylko zaznaczyć. 6 divków. Ja pierdolę. Kurwa. Widzowie. 4 divine jestem w dupę. O chuj. Ale mi dupa, kurwa. Właśnie trzasła. A luknij crit i damage taken. Crit i physical damage. 8 divków. Nice, kurwa. Physical damage taken. Critical strike chance. 1% kryta chyba jest tak dużo warte? Dobra, mam simulacrum, co mam z tym wsadzić? Do map device'a to dać? Tego ile kosztuje na max rollu sam. Nawet mi go, kurwa. Aha, bo to jest crit na max rollu, no. 7 Divine'a. Co mam zrobić z tym simulacrum? Do tego? Do map device'a to? Bez mojej węki. A jaki dostałem bonus, że zrobiłem Eldera, Uber Eldera z Mavenką? Endurance Charge, sobie sprawdź. 15 Divine'ów, aha, kurwa, lol. Zaliczyło ci Eldera i Shapera do inwitacji, aha. Czyli ich można zrobić osobno, a można ich zrobić naraz.
Dobra, to jest tak, że pojawiają się tu fale. Remember this ramshackle place. A second home, and yet something seems off. Or items on ground are destroyed when the next wave begins. You've stood against so many horrors and survived. Masz dostęp do staszu tu, kurwa? Time to at last test your level. Jest 30 fal, jest coraz trudniej. Fala 1. W Diablo 4 przez tą grę nie ma tyle portali widzowych. Ile obstawiacie, że zrobię fal? - 20-25. This is only the beginning. Ty, fajne. Tylko, że tutaj się finalnie możesz dostać falę, na której padniesz, nie? Więc to nie jest takie safe to farm. Czy możesz się zastopować na pewnym etapie i wyjść bez deada. A, mnie ręka swędzi. Kurwa, ale mam strasznie duży problem na tym Uber Elderze. Z widocznością tej mgły, no nie? Nie do końca czaję tą mechanikę, gdzie jak się pojawia to kółko, to trzeba wchodzić, nie? To jest to, co ty robisz z Norixem prawie całą ligę? Ale to na takie buildy, co nas strzelają tak jakby wokół, to musi być mega, kurwa, satysfakcjonujące. Po prostu stoisz w miejscu i klikasz. Ile kosztuje ta wejściówka? To już cookie clicker, kurwa, się z tego robi. $30-40C. Ale to się na przykład robi z jakimś kumplem, który ma gear pod MF-a, czy coś, czy nie? Kilka razy już zasnąłeś to robiąc. No jak są takie buildy, że stoisz w miejscu i strzelasz, albo z takim ogromnym AOE, gdzie nawet nie trzeba biegać, to się nie dziwię. Dla ciebie nudne, a mi się podoba. Hexbloom to fajnie działa. Ej, ale widzowie, z tymi divinami, co mam teraz, to...
To tylko chujowo, że tu się trzeba cofać. Clear oil, sepia oil, verdant. O kurwa, ty, te oleje były niektóre dużo warte. Daniel, te, które mi wyleciały są. Sepia. Sepia 25? Kurwa, chaosów? Nie. Nie, kurwa. 25 sepi za chaosa. No, zaraz se odłożę. Head zbieracz, widać, że grasz w Gotika. Bo zbierał tylko wszystko i nigdy nie używał. Kurwa, ale bym sobie teraz bym chciał Maywenkę Deathless zrobić, wiecie? Ale ja nie zrobię chyba tego trzeciego, kurwa, memory game'a nigdy. Trzeciego to daje, tak? Nie wierzę w tego memory game'a, kurwa. Szczególnie na tym buildzie, gdzie kurwa całą mapę sobie zasłaniam. Na Uber wersji w czasie memory game'a pojawiają się bossowie z map. O kurwa, nice. A ty nie wiem, jak tam kurwa masz cokolwiek zauważyć. Przecież tam są tacy bossowie, że nic nie widzisz, kurwa. Na słuch, kurwa. Ja pierdolę, to jest pełnie osób. - 20 minut średnio wam wychodziło jedno simulacrum. Mi się podoba to simulacrum. Chaos Shard? O kurwa. 3 Exalty. Ile 3 Exalt Shardy? Dawaj Mirror. Ale fajny to jest, kurwa. Jeszcze jak to głównie currency dropi, to już w ogóle jeszcze taki kurwa debiloodporny zarobek, bo nie musisz tych itemów przyglądać, tylko dropić, nie? Jelo. Oni się nie powinni tu spawnić zimą.
Esencje, karta. Seismic Trap. Pod trapy taki circlet, coś warty czy nie? 30% szans na Ignite Fireballem, chyba nie. Increase Rage Vortex Damage. Fajna no, lód piniata. Too much clutter. Dobrze, tu kurwa skrzynka jest, nie? Co my tu mamy? Increase damage, Rage Vortex, Chance to Ignite. Rune Blast teleports you to the detonated rune if you have not detonated the runes in past 1 second. Chyba takie kurwa mech, co? Do you not wonder what tugs at the strings of fate? What stands as fine to this beckons you to fall? O kurwa. Wszedłem w Irwindy. Chyba to jest moment, w którym już trzeba kersy nakładać. Nie, te tower defense mi się nie podobają. 13 wave. A tu jak raz zdechnę, to jest koniec? Czy masz też 6 portali? Ej kurwa, ale jak to w ogóle exp dobrze leci. A tu możesz sobie w pewnym momencie wyjść i tyle stąd? Jak na przykład chciałbym to farmić w celu expa? To zajebiste. Piętnasty wave. Oho, kurwa. O chuj. Ej, nie mogę się ruszyć. Dostałem jakiegoś kurwa stana. Co to było, kurwa? Nie, ja chcę solo to robić. Co to kurwa było? Increase auras affected by Bane, mana Pride. Pride Reservation mana efficiency, to byłoby coś warte. Orb Storm's critical chance. Trigger decree of fury on hit. Cokolwiek warte z tych? Jak to się nazywa? Tego Pride'a możesz sprawdzić. Ale jak ja mam to sprawdzić w implikcie? Bo to jest w implikcie, nie?
Kurwa, no tam od jakiegoś stana zajebanego padłem. Już będą bossowie co fale, tak? O kurwa, ty stare, same żuele do paska. Telegię się na 15 już raz wyjebałem, to... Ale się od stana wypierdoliłem, no nie mogę akcji zrobić, to się nie liczy. Patrz jak te kersy przeskakują, nie? No i chuj. Jak mnie to wkurwia w tym poe, nie? Ja czasem po prostu chcę coś zrobić i nie mogę. Co ja kurwa dostaję? Weźcie mi powiedzcie. To kajtować bardziej. No i chuj. No widzowie chyba przeceniliście mnie z 20 wejściówkami. Tak, może bym tutaj stawał, w tym kurwa wąskim. Winogrono 13. X2. I will break you. Ale wiecie co? Pod to byłby chyba okultysta lepszy z Profane Bloomem, nie? Byłby chyba w chuj lepszym buildem do tego. Tutaj Profane Bloom to mistrzostwo musi być.
Co? Jak grając elementalistką możesz dokupić 2 jewele, które dają ci Ascendance i z oku? Co kurwa? Jak to działa? Są buildy czysto pod ten content, jak Spark. Co ja grałem z Norixem, da się mapy robić najwygodniej, siedzi się na dupie, gaz to jeden przycisk i hajs sam wpada. No kurwa właśnie, myślę, że jak miałbym tu Profane Blooma, to byłoby lepiej. O kurwa. O kurwa, ty, ale one-shotują mnie. Ja za bardzo kiszę tego kurwa. Walką snapa, a ja go tu mogę kurwa co falę praktycznie używać, nie? Z tyle tych mobów. Nie zrobiłem fal? 20 kurwa. Sadż widzowie. Kurwa, ale fajny content. Co oni tam za ambcą, kurwa, że tak spamują? Lightning damage na tym, kurwa, to by było coś warte? W implikcie? To jest implikt? Nie. Fractured, kurwa. Chaos. Nie. Kurwa, ty, ja myślałem, że to sprzedaje. Useless. Buty. Co tu typ chce kupić? Karui. Gdzie to jest?
A, wyszedł. Hail. Hail gods. O. Co kurwa? 20 chaosów? Trzy pasy skills i każdy daje 6% mana efficiency of skills? Kurwa, fajne. To do aura bota. When I'm ready and not before. Z 20 to gonić, po ile to było? Za 20 chaosów wchodzą, no. Jeszcze manę dają, kurwa. 25, ale ta mana to nie, bo to procentowo rezerwuje. Powtórkę z aura botem. Dawaj, wchodzimy, kurwa. To ile? Alchemy. Dawaj, wchodzimy z aura botem, kurwa, widzowie. Se wezmę identyfikację, co? Ile to kosztuje to simulacrum? 30 chaosów, kurwa, to jest serio tanie. To jest serio, kurwa, tanie. Remember this ramshackle place. You've studied so many bosses and silver ends. I think it's time to at last test your limits. Ale dobra, teraz mi powiedzcie, jak działają te masterki, tak jak wy mówiliście, że... Że normalnie mogłem sobie Profane Blooma na tym buildzie grać, jakby to kurwa działało. Aha, chyba za mało wystawiłem. Patrz, już dwóch typów już kupuję. Trzech. Chyba za mało, co? Patrz jak kurwa kupują. Też pokażę. 3 pasywki, 6 mana reservation, 3 i 3 colda, 8 max many, 54. I masz 2 jewele, które są graficzne jakby połówkami jednego jewela. Jak masz obie odpowiadające sobie, to masz notkę, która daje, ale forbideny na explode kosztują sumarycznie 7. Ale to musisz 2 jewel sloty różne wsadzić, czy w jednego jewel slota? I kurwa nic na tym nie tracisz. Normalnie jewel slota na tym tracisz. Wstawiasz sobie 2 jewel sloty. Ten aurobot, on nie chce nic. Patrz, kurwa jaki widz. Dał wyjściówkę. Jeszcze ja kurwa zgarniam. I normalnie będziesz mieć Profane Blooma. To nie dziwię się, dlaczego Profane Bloom jest dość drogi, kurwa. A jest coś takiego, co mógłbym sobie wsadzić, co by było w miarę tanie? No bo, no ale Profane Bloom mi znowu daje na mapki, no nie? I tylko do czyszczenia, ale na przykład do tego kontentu, no to Profane Bloom zajebisty. Co jewele, że jeden kosztuje 30-40. Ale ja mogę tylko ze swojej specjalizacji brać, no nie? A na przykład jakbym sobie wziął tego kurwa Cold Exposure'a. Jak jest taki Cold Exposure plus ten. Albo cannot be frozen, że jestem na chile i frozen odporny. No to kurwa giga dobre by było. Ale wtedy many znowu nie miał.
No, tylko z moich, okej. Co tam? Okej. Nie, raczej git. Dasz mi jeść? Czemu? A dabyś mi jeść. Nie no, daj mi jeść. Nie wiem, a co kupiłeś na wieczór? Jakie piwo? Co? Tyskie trzeba było kupić. Daj mi jeść trochę, bo ja głodny. No daj mi. Odporność na frizy itd. A to jest tylko odporność na frizy, czy tam jest coś jeszcze? A to simulacrum to jest mechanika z tego zwierciadła, nie? Tak, tak, bo kurwa ja to mam w skrzynce. Widzowie, sprzedam zestaw tych Abyssal Jeweli za ile, kurwa? Otwieram licytację. Unidentified Abyssal Jewele, kurwa, salam. Cały zestaw, wszystko co mam, kurwa, w skrzynce i plecaku. Ile bylibyście w stanie dać za to? Nie chcę mi się tego, kurwa, identyfikować i sprawdzać. Jeden C, kurwa, to nie. Dam 2C. Kurwa. Myślę, że jak powiem, że otwieram licytację, to dacie więcej na sam start. Ale jak się gra Saurobotem, tak jakby jak robisz build do grania Saurobotem, to zupełnie inaczej ustawiasz sobie rzeczy, nie? Bo nie grasz żadnych defensywnych rzeczy, żadnych kurwa resów, nie? I na przykład jak ty teraz grałeś z Saurobotem Raku, to ty masz lipę, kurwa, bo ty nie pograsz sam, bo ty nie wyczyścisz mapki, nie? Bo masz kurwa resy na minusie. No i chuj, no i co, świeże wyczyściłem i kurwa. Nie mam ani armora, ani evasion. Ciebie Kitawa zabije. O ja zmieniłem cenę tego kurwa Jewela i już go za 25 kresów nie chcę. On za 20 go chciał każdy, widzieliście kurwa? Czyli trzeba zwiększyć cenę. Guys, to jak za 20 go chciał każdy, a za 25 go nie kupują, to co zrobić? Zwiększyć jeszcze, nie? Bo wydajecie czasem takie dobre rady, co robić w takich sytuacjach. Ja patrzę, się w ogóle łączy jakąś linką ze mną, kurwa. Chyba zwiększyć, kurwa. Walować. O, no właśnie, dobrze mówicie. Waluj. Kurwa, ja bym nie wpadł na to bez pomocy czatu, że jak coś się nie sprzedaje przez kilka dni, to można zmniejszyć cenę. A drogie jest do złożenia taki aurabot? Parę divine'ów. Podstawka tania.
Dobry 100 Divine'ów. Nie no, chodzi mi o to, że do takiej, wiecie, do takiej grywalnej, kurwa, opcji. To mówicie, że tak do Divine'a, okej, czyli to jest coś, czym można bez żadnego problemu wystartować, kurwa, ligę. Z kumplem i będzie git. To jest League Starter do party. No mówię, no z kimś, no, nie solo. Tym się łączy, co to robi? Ja nie wiem, co to robi. A kurwa, on Energy Shielda pobiera z siebie. O kurwa, damage taken jest do niego przerzucany, ale zajebiste. Ile ma Energy Shielda ten Aurabot? Norix na jakimś 41 się zmienił Aurabota. 6k, okej. Bo kurwa samego Energy Shielda tyle co ja Resource'a. I co, on ma całe życie i całą manę zarezerwowaną, nie? Tak? Dziękuję bardzo. Jeszcze raz? No pewnie, że nie. A cały czas ten amok co kupić. Czekajcie, kurwa, zacznę sobie jeść. Czekajcie, nie grzała wam to. Strasznie mi się podoba koncept tych takich dziwnych buildów w płałe, kurwa. Ale na szczęście w Diablo tego nie będzie, kurwa. 4. Mam teorii crafting was się będzie kończył na tym, czy jak wasze skille się skalują z dexem, to czy idziecie w dexa, czy w siłę, kurwa. Jak ci deweloperzy tam pierdolili o tym, jak oni musieli myśleć, kurwa, o tym, co teraz będą chcieć wydawać punkty, to już, kurwa, to pokazuje, dlaczego ta gra tak wygląda, a nie inaczej. Ja pierdolę, jaki lud piniata, nie? Kurwa. A mi karty wpadają automatycznie, tak. Uriel 1910. X20. Elo. Siema Uriel, kurwa. Czy w Diablo 4 są supporty? Kurwa, w Diablo 4 to jest ciężko o skille, które nie zadają damage'a. Tam jest ciężko skill, który robi, kurwa, coś innego niż bije. Wewnętrznie umierałeś jako Theory Crafter, jako słuchałeś o tym Diablo 4. No. Alchemist Mark, Curse Effect. Ja pierdolę, kurwa, ale... Sonic? Ten amulet, kurwa, chcą...
Ten amulet jest do levelingu. Co on robi? Bez kitu. Dex accuracy. Movement speed widzę. Wygląda spoko. Dobry stat stick i movement speed, nie? Ring scale z resem na implikcie, kurwa? Nie z siłą. Believe me, you will fall, Exile. O kurwa. Jak się to nazywa, co ja robię? Ciężko tylko kurwa potradować tym simulacrum. Ja pierdolę. Mówiliście, że... A faktycznie resetuje to Z. Dobry kurwa ten. Dobry tip, widzowie. Sorry, I have to go. No to spierdalaj. Ale Amanda dzisiaj zrobiła mega dobry makaron ze szpinakiem. O co chodzi w D2? Co się spierdoliło, że Barry jest gówno warty? Nowy sezon wychodzi? Co znaczy gówno warty? Nowy sezon zapowiedzieli, może dlatego. No to ja nie wiem kurwa ile to jest stary 60 forum golda. Ale no boty mocno zabijają Diablo, to prawda. Ja pierdolę. Myślę, że nie mam przycisku dump all. Na tam forum golda nie używam i nie używałem nigdy. Ale wiem, że są ludzie, co niezły hajs na tym kurwa trzepią. Bo stare dziady potrafią za kurwa itemy w Diablo 2 w Kiszana zapłacić, które się mega łatwo zdobywa. Te moro tam, które siedział na tym forum goldzie, no to kurwa. To jest giga beka. Jak on mi mówił, po ile tam kurwa niektóre przedmioty chodzą, nie? Chciałem korones. Talmaski na Allegro po 12 zł. Co ty pierdolisz, że kurwa talmaska po 12 zł?
Po ile takiego forum Golda te mora chodzą takie dobre runki na początek ladera, albo jakieś kurwa szako. Nie no kurwa, tutaj top profil z Bloomem to musi być mistrzostwo. Bert 4,5k. A 1k forum Golda to jest ile? Na złotówki? O chuj, Jezu, jakby tu siadł Profane Bloom. %30% increase burning arrow damage, to coś będzie warte? W tym plikcie? Jedynka to jest 4 dychy. To powiem się, że typy płacą 200 za kurwa bera, nie? Tak myślę, że tak na początek ladera, jakby dobrze usiąść i przyfarmić, to dałoby radę tak wyciągnąć kurwa z 2 koła na dzień złotych. Biorąc pod uwagę, że jesteś w stanie sprzedać każdy kurwa item w tej grze. Oho, o kurwa. A co tutaj tak mało spadło? O, 20 fala, ty ja tu padłem, a patrzcie, ja z aura botem kurwa lecę. Ej, no aż jak widzę to mam ochotę się z powrotem w okultystkę kurwa switchnąć, wiecie? Profane Bloom. Aura bota chce zatrudnić, siedzieć i to kurwa farmić, nie? Jaki boss fajny, kurwa. Cthulhu Pursuer. Zajebisty design moba, nie? A mi się to podoba, że o kurwa, aura bot mi się wyjebał. Siedzi i załącza teratę, nie? Ej kurwa, jaki jest najlepszy build do farmienia tego gówna? Spark. Aura bot i Spark. Spark się jakoś giga dobrze odbija, czy o co chodzi? Czyli to co Smyro grał, tak? Smyro grał Sparka. A to jest Spark elementalistka, czy to jest Spark okultystka na Profane Bloomie? Oho, 15 FPS-ów, pozdro.
Inkwizytor? O kurwa. Co ma Inkwizytor takiego? Widzicie, ja w ogóle nie znam innych klas. Ja, ale tu przynajmniej exp zleci, nie? Ej, Raku, dawaj dołączaj, ja chcę zobaczyć tego Sparka. Jaki masz nickname? Kurwa, jest Aurabot w party. Chcę to kurwa zobaczyć, co on tu robi. Jaka jest najlepsza klasa postaci dla początkującego i jaka najbardziej OP? W PoE? Nie wiem, stary, nie znam się na PoE, kurwa. Nie ma aur pod Sparka, chuj tam. Aha. Aha. Aha, kurwa. Ale jak mu życie kurwa dropi. Pierdolę, kurwa. Wy mówicie, że Fiveway jest jeszcze szybszy do kurwa ekspienia niż to gówno. To jest kurwa loot i exp piniata w jednym. Ale to mina, on zabije to tak szybko, że kurwa Hexbloom nawet nie zdąży przelatywać, nie? To mi się kurwa Hexbloom. On ma jakieś supporta, że po prostu to gówno się odbija i o to chodzi w tym buildzie? Że ma jakiś kurwa multiple tych jebanych Sparków, tak? A teraz to działa według mojego atlasu, bo ja to otworzyłem i są tak jakby moje profity na atlasach. A tu atlas nie działa. Aha, on ma Pierce'a po prostu. Ma Pierce'a i kurwa czas trwania tego gówna. Aha. Więc tego jest coraz więcej po prostu. Dochodzi do jakiegoś momentu, w którym jest... I to się z shiftem kurwa kastuje? Ile masz raku divine'ów w tym kurwa girze już? Ale wiecie co, ja bym tu chyba kurwa zasnął takim buildem. Ja pierdolę. Czy to wygląda jak jakiś kurwa...
Ale kurwa, ile tu map nadrobiłem, nie? A, karty, kurwa, nie wiem, slotów na karty. Gdzie są karty? When I'm ready and not Nie, no to jest jakaś beka, kurwa. too much clutter. Szkoda, że Aura Bot nie może sobie w międzyczasie Stasza, no nie? Ogarniać. Nie mam pytań, kurwa. No i 53% levela, 54% levela wbite. O kurwa, Divine Orb. Tessa. Ej, przecież, ale to się w chuj zwraca. Siema Smyro, dzięki za osta. Dead Island już tak jakby można grać w niego? Czy ja z kimś walczę? No, kurwa ze skrzynką obecnie. Od północy jest, co wy gadacie? Czwartek od północy go dali? Kurwa, ale dziwne. A, to już jest taka faza... O kurwa. A Spark czym bije? Elektrycznością, nie? When I'm ready and not A jak Spark się sprawdza w innym typie kontentu? To jest taki typowy AOE farmer, no nie? Na przykład na bossy Spark chyba chujnia, nie?
Ja pierdolę, ile kart, ile to będę dropił, ile to będę wyciągał, nie? Który to jest? 29 jest zrobionych, a teraz odpaliłem 30, czy którą? Dobry exp tu, dobry drop, kurwa. Fajnie, że też w ogóle po fakcie się wszystko zgarnia. Chłopy, kurwa, się te ostatnie fale. A nie da się na przykład skipować pierwszych fal czy coś i farmić ostatnie 15? Kurwa mać. Wy widzicie to, co się dzieje na ekranie? No to jest niesamowite. Ciekawe, ile jest jeszcze, kurwa, takiego kontentu w PoE, co właśnie wygląda w taki sposób jak ten. Dobra, 30. Dzięki Smajra za 13 miesiąc subiczka. Wielkie dzięki za Prime Gaming. To jaką dajesz ocenę Dead Islandowi? O kurwa. Nie chuj. A my się wszyscy wyjebaliśmy. Aha. Kurwa. No to zaraz będzie cały exp w pizdę, nie? Dajcie do party, mam szybką mapkę, 380, dobra, nie zrobimy tej kurwa 30 fali chyba niestety. Dawaj kurwa tą mapkę. No i chuj, 20% ekstra w pizdę poszło. Mam odpaloną taką. Dawaj. A z grania w party są jakieś takie jakby expowe bonusy? Dawać, dawać, ziomy. Quick tylko divine się liczą. To let's go, hopy. Zobaczmy, 51%. Kurwa, ale jaka chillowa ta mapa. I'm ready and not.
A nie ma na przykład takich ludzi, co sprzedają wejściówki 15+ tam? Że na przykład sobie farmią 15 kurwa poziomów i sprzedają za 50 chaosów wejściówkę na wyższy poziom. Nie wiem, tak kurwa kminił tam biznes. Żeby sobie koksy za drożej kupowały wejściówki już kurwa późniejsze. Chyba tyle. No, wleciało kurwa 15% na jednej mapce. Aha, pozdro. Dzięki, fajna mapka. Aż jeszcze jest dwie takie kurwa. Nie ma. Wyszedł sparty. Widzowie, 30 kurwa 4% trzeba dobić. Tutaj ktoś chciał tego. Dobra, może zacznijmy tak, od wymiany kart, kurwa. Tu za 5 chaosów. O, ten łuk kurwa ktoś kupuje. No idziesz kurwa, cepie. Gdzie te kurwa divination karty, bo przerzucałem. Moja ulubiona część gry. Ogarnianie ekwipunku teraz będzie. 10 chaosów karta, Essa. Dobra karta. O. Za chaosa. Dobra karta, 10 chaosików. Mirror Arrow, 20 quality. Alchemy. Dawaj ten amulet zajebany sprzedam, bo pojebie mnie, nie? Ty, co to jest za taka ładna postać, kurwa? Fajna cipcia, kto to? Stakujesz Nebulis i to, kurwa. Dobra, tłumaczenie Sparka to jeszcze... Alchem. Laska, o kurwa. No, widzowie, bo ja myślę, że mi trady przychodzą. Co to za książka? Za Alchema. Czyli 20 quality. 2 chaosy. To. Alchem. To. Alchem. To gówno. Cluster Jewela i to trzeba wyjebać. Ja pierdolę, ile ja to teraz enduruję. Co to za flaska i dlaczego tyle warto? Ona nie ma rolek? Ona zawsze jest taka sama?
Chaos, taka flaska. Pyk. Exact price, chaos, to. Chaos, to. Chaos, to. 4, to. Chaos, to. Chaos. To. Chaos. To. 60 chaosów. To. 10. To. 2. To. 50. To. 80. To. Chaos, to. 5. To. 30. To 10 chaosów. To 3. To 2. Czy tak się robi kurwa trading? To 3. To. Chaos. Nawet nie warto. To. 2 chaosy. Dawaj za chaosa. Exact chaos. To. Chaos. Nie opłaca się. To. Chaos. Nie opłaca się. To. 4 chaosy. Go za 3. To. Chaos. To. O, ale tu dałem 4 chaos resa. Chaos. Wyjebane. To. 7 chaosów. 5 sprzedają. Exact. 5. Next. 4. Pyk. Sell. Exact. 4. Essa. To. Alk. To. No to jest pusty Divine Flask. To do Hasioka. To do Hasioka. Divination karty. Karty. Ty, mam całą zakładkę dedykowaną kartom, kurwa. Blacksmith, Delirium Orb za 4 chaosy. Crucible Hot Mami, o. Fajny nickname ma. Chyba czas kupić Stasza na te, kurwa, nie? Co on tam chciał? Tego. Blacksmith, Delirium Orb. Już salt niestety, kurwa, byczku. O, kurwa. Kiedy ja przez to przejdę? Można ustawić sobie, że wystawię wszystko, co jest w nim za 1 i kupić 5 takich? Tak, kurwa? Można tak jakby Stasza zautomatyzować? Obliteration. Chaos. No to kurwa do Hasioka. To. 3 regale. Do wyjebania. To. Co kurwa to 50 chaosów jest warte? Nie chce mi się w to wierzyć, kurwa. Tu daję całe gówno związane z rzeczami, których nie rozumiem. Stare dżemy tu też mam. Dwa chaosy, nie wiem co to jest, wypierdalam to.
Kurwa, mapka do Crucibla do restartowania, nie? Dobra, co my tu mamy? To jest jakieś gówno, to. To jest jakieś gówno. To jest jakieś gówno. Patrz, za 3 chaosy coś zeszło. Ale skiny te typy mają, nie? To co to jest? Aha, mana reservation efficiency. $30 chaosów, no to dawaj za 25. Eliksir. Za chaosa. Zbieram divy. Na to, żeś mnie znowu nie próbował skamować. Mieciuś. Kurwa, Temoro ja bym chciał, ale jutro Dead Island wychodzi. Nie graj beze mnie. Pasek 100 życia i ten. When I'm ready and not before. Kurwa, sold. No nie no, kurwa. Po Dead Islandzie będziemy grać. Co to jest? Base item. Sagewood. Do cipy. Ten łuk. Widziałem kiedyś, jak go ktoś grał, kurwa. Dobra, do cipy. To też już wiem, że jest do cipy. Ja bym na Ruflesie chciał grać Tomorrow. Ej, jest jakiś skrót do identyfikowania przedmiotów? Co to kurwa za hełm z Fallouta? To dzisiaj wypadło z Roberta. Ten jaki hełm fajny. Ty, można sobie transmoga jego dać, ale fajny kurwa hełm. Ja pierdolę, ty no przecież ja kurwa nie wyczyszczę tego stasza nigdy chyba. Chuj, już mam kurwa bana na odświeżanie i tęch, nie?
Tu rzeczy, których nie rozumiem, wchodzą. Co on kurwa dał? Ja nie wiem co to jest nawet. Ja muszę poczyścić Stasza teraz. Ty, co to robi kurwa? Co to są za jajka? 2 alchy. 2 alchy. Alch. Nie, ja będę widzowie chyba, wiecie, kurwa. Przeraża mnie to, co tu jest. Dawaj oczy wszystkie. Może chce ktoś się skupić na taki pakiet oczu, kurwa. To nawet nie wiem co to jest, kurwa, te jakieś kryształy. Oto, kurwa, nie mam pojęcia co to jest. Jakieś, kurwa, sole. Mam jakieś dużo warte olejki. Pięć chaosów to kurwa. Nice. 2 fusingi. To może tutaj kurwa. Nic nie warte. Increase attack speed. PRS, Devastator. Nie, to nic nie warte. 6 pasywek. Critical Strike Chance. Pasywne dają Increase Damage. Czyli większy efekt. 2 Inta, 4 Cold Resa. Dobra, gówno. Gówno. Reduce effect of shock on you. To jest damage over time multiplier. When I'm ready and not before. 5 chaosów. No. Regen życia i Martial Momentum. 5 chaosów to coś. Dobra, to. To ile? 5 chaosów.
To ile? Dziesięć chaosów. Chuj, to nie wiem ile było. 3. Dobra, co mamy tu dalej? Olejki. Olejki. Na sel. Na sel. Może sprawdźmy, kurwa, 5 chaosów. O, popatrz. Pięć chaosów, nice. Nic nie warte. Ta taka baza, kurwa. No i chuj. Tego... Nie, tak to miałem sprzedać. Czemu jest, kurwa, taki ban na... Large Crystal Jewel za 5. Patrz. Ten. Dychę typ dał. Halo. When I'm ready and not before. Mental damage, regen. To, miniony to i miniony to. Chaos Max. Burning Arrow damage. 3 chaosy. Exact 2 chaosy. Aha, tu jeszcze zostały, kurwa. Alch. To, kurwa, coś warte. Chaos. 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 Alch. Gisele. Nie no, więcej się to kurwa wstaszu niż sprzedając, to nie? Ile on za to? Za ile to jest? Za 5 chaosów. A takie rzeczy to przecież można kurwa tak jakby kopiować to i zaniżać cenę i ludzie by się mogli nie kapnąć, kurwa. Nie ma takich skamów? Czy nie da się tej wiadomości podrobić? Cztery chaosy. Chaos.
no tak, w sumie jak znajdziesz w staszu, to widzisz. Karty. Po ile to kurwa chodzi? Co? 5 chaosów. Nie, Divine Bulk, o co chodzi kurwa? 5 chaosów. A, że jest kurwa 100 za... Large Cluster Jewel za 5. Chuj, sold. Czemu tego kłada się nie da przybliżyć? Wkurwia mnie to trochę. Nie widzę, ja jestem za stary, kurwa. Choć ile bym dał za takiego kłada w Diablo 2 Resurrected? Duszę i ciało, kurwa. O kurwa, panie, mogę położyć rękawic. Dobra, po ile te olejki? To jest 0,7 chaosa, tak? Dwa chaosy. Te olejki są chuja warte w większości. W staszu masz Prismatic Catalyst. To, że jest w cenie. Chuja, banet, nie? Trzy oleje to jest jeden wyższego tiru. No, 1,10 chaosów widzę. Nie wiem, do czego się to używa. No, 1,10 chaosów. To mi teraz za staka da, kurwa, czy za... A to kurwa, nawet nie wiem co to jest, nie?
Dobra, ringi poukładałem. Karta się zapełniła, mi już się w oczach mieni. Tam mam jakieś fajne weapon crafting, chaos. Co, replikajte? Myślałem, że to beskitek mirror. Jedna dziewiąta tabula rasy. Tabula rasa kosztuje 10 chaosów tylko? Te inkubatory wkładasz w swoje itemy i po zabiciu wymaganej liczby mobków wypadają ci różne rzeczy. To jajka to są, kurwa. I co to jest? Na przykład chaos, kurwa, mi daje, tak? Za ile? Za 10 chaosów. Wojownik jakiś, kurwa. Ty, widzowie, jak ja już normalnie, kurwa, 10 divine'ów prawie w plecaku. Ale bym mógł upgrade Wanda zrobić, nie? Ej, dzisiaj oddało. Dzisiaj pooddało. Dzień dobry, Zolok. Kurwa, dawno cię nie było, Zolok. Ty, a patrz, ja mam tu Delirium Orby jeszcze to na sel. Tu mam, kurwa, jakieś dziwne rzeczy powkładane, co powinny być gdzie indziej. Na przykład olejki, kurwa. Albo skaraby. Albo te gówna. 5 chaosów, currency. Jezu, nauczyłem się robić to bez błędu i przestawiłem, bo cały czas popełniałem błąd. I kurwa, teraz też to klikam źle, nie? Ja jestem idiotą jakimś. Rzeczy, których nie rozumiem. Dobra, dawajcie widzowie jakiegoś Sirusa i do spania chyba, co? Kto Sirusa sponsoruje? Pisałem ci o tych katalystach, one zwiększają twoje statystyki. Każdy od czegoś innego, to zwiększy ci resy. Kupsztal Bone Shatter. Co to jest, kurwa? Srymisklik. Na przykład taka esencja, pan Remnant of Corruption. Dawajcie widzowie, robimy Six Man Sirusa. Co wy na to, kurwa? Party wyzwanie bossów. O, Cobalt Small Cluster.
Ale nie mam wejścia na Sirusa. Robimy Jakub duo Sirusa. Dwa fragmenty, a ja mam jakieś. Mam jeden, mam prawy dolny, kurwa. To dawaj. Ty, jaki ty masz Jakub nickname? Walimy duo, kurwa, Sirus. Akurat jego brakuje, no to zajebiście. To dawaj na disco. Chociaż to pewnie potrwa, kurwa, minutę, nie? Kurwa, typ mi odpisał. Zajebiście. Dawaj na disco, kurwa. Nie oglądacie pornosów? Czekalnia, stream voice. Ciach. Halo. Halo? Witam. Witam. Dawaj inwa. Czy chyba, że to ty byłeś ten toxic babsztyl. Dobra, już tutaj Inwa. O, lepsze. Jakub bardzo zręczny. Bostakuje jest Aha. zręczny. Czekaj, coś chcą ode mnie kupić. Nie cicho słychać? To się przysunę trochę do mikrofonu. No, idzie któryś, kurwa, bo to 25 chaosów. Zakazałeś, jak jest stream, to nie oglądamy i prawidłowo, kurwa. Właśnie widzicie, ja sobie tak teraz, kurwa, kliknąłem na Discorda, pyk. Jakby tam mi ktoś filtra wysłał, to instaban, nie? Aura bot kolejny. Dobra, Jakub, powiedz tak. No. Wydup tego typa. Za ile divine'ów ty masz gear, kurwa? Obecnie 70, 80. Ile? 80? No, nie grałem dużo. Okej. Ile potrwa ten Sirus? Maven spływa z sekundę, mam około 100 iluś milionów, jak się na full odpalę. Więcej będzie trwało wejściówka jego. To jest strasznie źle mi wyszedł ten build. Jakby celowałem w 300 milionów, wyszedł 150. Dużo do poprawy. A to co, jeszcze jeden, czy potem chwila przerwy od bildzik? Co jeszcze jeden? Ty jeszcze jeden bildzik, czy rufles? Czy Nie, teraz chyba chwila przerwy i trzeba ograć pozostałe tytuły i potem do właśnie na Ruflesa chcę wrócić. Na dół. Na dół. Idę. No widzowie, zobaczymy. Już faza przejściowa. Tak, tylko że jestem papierowy, więc mogę się wywalić przypadkiem. Kolejna Właśnie przejściowa. tak, że nawet nie widziałem co umarł. Da się tym mapować? Tak, da się, spokojnie. Tylko no jakby to problem jest to, że Sirus ma dużo on-ramp efektów, których ja nie widzę po prostu. Bo te balisty robią takie młyny. No, trochę robią, kurwa.
O, w ogóle off-screenował mnie. I to jest ten problem z tym liniem. Muszę dojść do walki z bossem tutaj. O, i znowu. O kurwa. Stary, że nam portali nie zabrakło. Nie wszystko to, co na ziemi leży, zostały 2. Ostatnio wchodzę i później zostawię jeden najwyżej. To, co wszystko leży na ziemi, mnie praktycznie one-shotuje. To jest ostatnia faza już, nie? Już jest po healu teraz. A pamiętaj, że Sirus na 2 osobach ma ten 100% więcej HP, 2 razy tyle HP. Ja O kurwa, ale beka. To nic ciekawego nie ma, nie? Nic nie wywalił, nic kurwa. Karta za 36C. Masz. Nic tam, rybko. Go PvP? Na PvP mogę w sensie nie, balisty zależy jak... Nie wiem jak targetuję balisty na PvP. No, i taka zabawa. Dawaj jeszcze Maven wspólną. Już. O, no. Co ile to guys kurwa miał pójść za... Kurwa za Chaosa, co? Destro 7 nie gram, bo ta pasywka to jest cam. Ona Co mówisz, że padło? Tak jakby coś warte? Masz. No 36C. Ale co? Karta. Na jedna z 4 kart potrzebnych i dostajesz Cortexa za to. A to kurwa, nice. No dobra, odpalamy Maven. Właśnie ubiłeś już solo Maven? Nie no, solo Maven to luz. Jakby zaraz pewnie pójdę na Uber, tylko to już solo. Czyli to jest boss killer z off ekranu. Nie, musisz się przykleić, bo im bliżej mojej balisty stoją, tym więcej bije. A, okej. Mam nocy taką drzewkę. Ile możesz postawić tych balist? 17. Jak zdobędę jeszcze 100 dexterity, to będzie 18. Pierdolę. Wszak ważna rzecz, musimy razem zrobić Memory Game'a. Jak ty zwalisz Memory Game'a, to ja też umieram. Tak? Tak. Co ty pierdolisz? Dobra. Stoimy. Chodź za mną. Góra? Jeszcze nie. Nie, nie było. Nic, spokojnie. Lewo, góra. Lewo. Lewo, góra, lewo. O kurwa, źle się wysadziło. Nie, dobra, na środku. Ja to na środku wolę w chuj wysadzić, bo jak jest mózg, to... Też mi się tak Chyba, wydaje, że że lepiej na grasz środku. jakimś bardzo mele buildem, to no nie. Mhm. Już onda, weź kończę. O, i znowu. Dobra, ja się tu nie mogę ruszać. Bo ten wortek zasłania. Góra, lewo, góra, prawo, góra, prawo, Czyli będziemy wracać. góra, o chuj. Na dół, do góry, na dół. Dobra. Ale jeden zły nam tak jakby zaskoczyło, Bo ja kurwa. za szybko, a ty jeszcze zostałeś. Bo to o to chodzi, że Aha. musimy jakby razem idealnie O timingowo... kurwa, ty to Maven do party giga ciężko, że musi być taka synchronize. O chuj.
Spoko. Nie rusz, jak wchodzisz na walkę, pamiętaj, żeby się teraz nie ruszać. Dobra, to już zabijemy przed kolejnym chyba, nie? Nie. Nie wiem, czy się da. Ja tu mam problem, stary. Wyczaić, kiedy Góra, ten memory game lewo. się dzieje. Dobra, kółko. Chodź kółko, robimy od lewej strony. Do góry. Jeszcze jedna chyba. Na dół. I to jest ten problem, że musimy idealnie czasowo razem. Dobra, chodź. Będzie po tym. Ostatni portal, kurwa. To najwyżej spalimy. Nie no, nie ma, że kurwa spalimy. Urbany build. Co mamy? Sexton. I pasek za 5C. Nie oddały, kurwa. Przed chwilą mi dały gama za 6 divinów, więc mi oddały. Co kolega gra? Jak gram deck stacking balisty, pod siege balisty, pod Iron Commandera, unikalny bow, jeżeli ci to cokolwiek mówi. No, to w sumie to tyle. Ej, co kurwa, ten amulet jest tyle warty, bo ma maksimum często block attack? Nie, to inaczej. To, że ktoś za tyle wystawi, to nie znaczy, że to jest warte. To jest gówniana statystyka, więc... Dobra. Możesz użyć Sexton i dostać crafta za 70 divine. Możesz zwalować i dostać drzewę. No właśnie, waluje, nie? Guys, ile to warte? 40. To? 9 chaosów. Dobra, to ja uciekam. Miłego streamka. Spoko, dzięki, no. Guys, jak wam się podobał ten? Jak wam się podobał boss killer taki? Ciekawe, kurwa, nie? Gdzie jest niby ta karta? To ta. Dawaj ją wystawiam, jak ona tyle warta. Ile ona warta? To jest kitu. Nie, są kurwa kilka chaosów powystawiane. C dawaj. Widzowie, patrzcie, 6 divine'ów, 500 chaosów w staszu. Dzisiaj oddało trochę, nie? Dzisiaj poe kurwa trochę oddało. Te jeszcze rzeczy. Jebać trzeba, że tu się nie kisiły. Socketed Mele Gemsy. Fate Worse than Death za 30C, kurwa. Dawaj typie, kurwa, tego trade'a. No idzie tu ziomo. When I'm ready and not before. Fajne boss killery. Ja tam na Mavenka ten kurwa, jak on mówi, że tam już cały okrąg się pojawił, to ja totalnie nie miałem pojęcia, nie? Że to się nawet zaczęło. Totalnie jej nie widzę. Kurwa, coming czy nie? Co za zjeb.
Dobra, widzowie. 93 poziom. Jutro trzeba wbić 9-4. Chuja, jutro jest Dead Island grany. Jutro widzowie Dead Island. Widzowie! Lecę w kimę. Wielkie dzięki za oglądanie. Bardzo mi miło. Nieproszone zaloty seksualne. 7-dniowe zawieszenie. Nieźle, kurwa, u Joachima. Widzowie. Koniec streama. Koniec streama. Koniec streama. O kurwa, ty. Usłyszałem swój głos. Ale cringe, kurwa. Ale kurwa cringe. No i co wam mogę więcej powiedzieć? Nic. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro. Naura.